Hej, witamy serdecznie na kanale Archeolodzy HiFi. Po tej stronie kłania się Grzegorz, po drugiej stronie Darek. Cześć Darku. Witaj Grzegorzu, cześć, Tak, cześć jak i zwykle się witajcie witamy również. tutaj. Dawno nas nie było na literkach. Miałem naprawdę pobożne życzenie, żeby skończyć literki w zeszłym roku. Jak widać, jesteśmy na literce P i jedziemy z koksem po prostu. Co ty na to? Żeby nie przedłużać. Pierwsze co Dokładnie. tak pasuje nam to Palladium jeszcze z Panasoniciem, bo to National Panasonic powinien być. Jeśli chodzi o taki sprzęt vintage, więc tak zobaczymy ile ten odcinek potrwa i spróbujemy coś tam jeszcze znaleźć. Tu już Palladium wpisałem. Palladium taka marka marketowa w zasadzie, prawda? QL, Palladium, takie skojarzenia. No i to już swoje lata ma, to już chyba raczej sprawa przebrzmiała dość dawno. Palladium 494, proszę. Tak wygląda trochę jak Philips pierwsza, co? Radyjko. No HiFi to nie jest, ale no okej. Są ludzie, którzy zbierają. Radio pod namiot, powiedzmy. No, takie coś też miał wzięcie Przyczepy wtedy. campingowe. Teraz smartfon do wszystkiego, a kiedyś trzeba było kupić radio do tego. Okej. Tutaj co mamy? Tu mamy kolumny za 100 zł. I takie trochę mutanty bym powiedział, bo ten wysokotonowy trochę Westrom zajeżdża. Na moje oko oczywiście. Ale zobaczmy co tu mamy napisane z tyłu. Jeszcze otworzymy w nowym oknie. 40 do 25 tysięcy, 60 watów w sinusie i niewyprodukowane tego nie idzie. Od ciekawostka. Potrafili, nie? Zrobić, że... No, więc jak nie jest napisane gdzie wyprodukowane, to być może w NRD były robione, gdzieś klepane. Zgadza gdzieś się. wykończone. No trochę uszkodzone. Tutaj nie wiem czy widać to dobrze na zdjęciu, ale akurat zawieszenie tych głośników jest odwrócone. Jest na odwróconym zawieszenie, dlatego tak no wysokie obstawiam Westr jeszcze tak. Nawet ładny. Zobacz, on ma takiego horna ten wysokotonowy, taką półeczka jeszcze delikatnego. Więc niby nic ta kolumna, ale no powiedzmy za 100 zł. Nie mówię, że do garażu, ale już jest coś, co bym można było posłuchać. Ten wysoki akurat mam we Westrach i dlatego tak mi się kojarzy. A ty co o tych kolumnach sądzisz? No Grzesiek, ja wiem co o nich sądzę, no... Za 100 zł, koniec. Tak, za 100 zł i nie czuję potrzeby ich posiadania, no i to chyba tyle. Tutaj dużo plastiku, to sobie chyba pominiemy boomboxy, jakieś takie, szczególnie te nowe tutaj, no CD lata 90. Ale tu mamy Sprzefam Palladium ukośnik Schneider Team, tylko z napisem Palladium. 155 zł. No jestem ciekaw, czy ktoś posiada właśnie takie Palladium, czy też Schneidera. Czy to warte jest grzechu lub grzecha, bo no. To jest sprzęt, który ogólnie pojawia się i chyba nikt tego nie chce. Mam wrażenie. Tutaj mamy ustawione też swoją drogą według ceny od najniższej do najwyższej. Więc póki co no, będą różne tego typu rzeczy. Amplituner za złotych 200. No to już ciężko gdzieś umieścić na pierwszy rzut oka. Trochę Philips. Napisy po angielsku. No okej. I co? Też nie masz, że tak powiem, jakiegoś odejścia do tego? Ja w ogóle czasami, Grzesiek, powiem ci, czasami gdzieś tam, czasami trafia mi się w wyszukiwarce, wyskakują czasami te sprzęty, no kurczę, firmy Palladium, natomiast to nawet, że tak powiem, brew mi nie skacze, jak to widzę. Nie wiem, jakieś takie Nie ma odruchu żadnego. tak, dziwne ubranka tych sprzętów, jakieś Ale tego też nie ma odruchu. emocji, to we mnie nie wykrzesza albo wykrzacza. No to krzacza. Ale odruchu No, bym miał tego ale też. to jest po prostu dlatego to Palladium jest, no ponieważ w miarę staramy się być konsekwentni, więc jak ta literka P jest, więc niech będzie i to Palladium. No. Okej, a może akurat zaskoczę się czymś, bo tutaj Palladium, myślę, że nam kolumny niektóre były dość ciekawe, nie wiem czy akurat trafimy w tym rodzaju. A, tutaj w ogóle wyskoczyła pleksy przednia z kleju, więc to wszystko jest na wierzchu bebeszki. Okej, dobra, tutaj będziemy, no powiem ci, spodziewałem się, że będzie mniej tego Palladium.
No taki wiesz, sprzęt za 100 zł to bardziej dla tych nakładek na potencjometry. Na potencjometry, tak, to chyba tylko dlatego, bo to taniej, bo jak chce się, czasami coś jest potrzeba, to może wyjść taniej niż kupienie tego osobno. No tutaj zdecydowanie minimalistyczny wzmacniacz. Już bym powiedział, dużo powietrza. Taka wręcz prawie jak produkcja garażowa, nisko seryjna. Tutaj 230 zł mamy tuner. Marki Filharmonik. I powiem ci, to już to jest Filharmonik, czyli to czemu tutaj jest Palladium? Była seria Philipsa Filharmonik, jeśli dobrze pamiętam, prawda? No nie, ITT. ITT? Filharmonik chyba był ITT, tak. A mi wydawało mi się, że Philips. Ale zaraz może spojrzymy, się ale tutaj jest Filharmonik jako Filharmonik, więc tego nawet nie wiem, gdzie to przypiąć. No okej. Czarny tuner, ciekawe jak wygląda wzmacniacz, do tego mam nadzieję, że też miał wychyły. Przepraszam, że tak przeskakuję, ale lecimy dalej. Wieża. Proszę, to jest wieża, aczkolwiek też jest fajne. I zobacz, brew ci rusza się trochę? Rusza? Do boomboxów też mi się nic nie rusza. No dobra, ale boombox z telewizorem? A to jest telewizor, a to widzisz, ja nie zauważyłem, to dopiero teraz na tym zdjęciu zobaczyłem. Wiesz co, do tego jest taka, wiesz, to taka ciekawostka, no to już można mieć jako taką ciekawostkę, jak ktoś przyjdzie, fajnie jeszcze, żeby to działało, może coś przy odrobinie szczęścia. Znaczy szłoby to Trzeba zrobić. kupić jakąś przystawkę, żeby to zagrało i pokazać komuś tylko i wyłącznie jako ciekawostkę, no bo Ale co innego z tym robić. To na pewno nie był tani boom. Sorry. No tak, takie wynalazki to głównie Japończycy się lubowali, tak? Firma Akai, Hitachi i inne. Był taki okres, że właśnie robili, no nazwijmy to właśnie boomboxami i tam był telewizor, nawet ostatnio gdzieś mi tam chyba za 400 czy za ile przeleciał koło oczu. Ale jeśli chodzi o kineskop z epoki, telewizor z epoki, to mam starego Sony, nabyłem i wszystko mam do niego, tak, działa i pilot działa i wszystko działa i leży gdzieś tam przykryty magnetofonami, wzmacniaczami i innymi amplitunerami, więc, no, więc jest bez zmian. Tutaj mamy 80W w sinusie, skuteczność niby 90 dB, więc całkiem ładnie i 25 cm na bacie. No i proszę, za 250 zł, może niekoniecznie kolumna, którą mi się można pochwalić przed znajomymi, ale coś, co już moim zdaniem powinno fajnie zagrać. Jak mamy 25, nadal nie wyprodukowane w Niemczech, no nie. Jakoś się nikt nie przyznał do tego, że to klepał. Ja teraz będę wszędzie widział dla odmiany Westry, prawda? Chociaż ten wysokotonowy to na Westrę nie do końca wygląda. Ale to są moje takie na szybko przypuszczenia. Tak jak tutaj co po niektórych tutaj nawiązuję do komentarzy, że czasem się pomylę. Tak, czasem się pomylę, bo na przykład przygotowanie tego to by zajęło, nie wiem, kilka dni, żeby tu wszystko, powiedzmy, dokładnie przeanalizować. I ogólnie czasami się po prostu pierdolę z tym, nie? Znaczy się, to trzeba też, jak już poruszyłeś ten temat, to już też dawno miałem powiedzieć, te odcinki są w żadnym wypadku nie reżyserowane, tak jak nieraz mówisz, jedziemy po prostu, znaczy to też trudno byłoby to zrobić, tak, a to też chodzi o coś innego, tak, przeglądamy razem, oglądamy te sprzęty, a nuż komuś coś w oczy wpadnie, czasami się rzeczywiście zdarza sprzęt, który mamy, bo to mimo to tam, że Grzesiek ma tam ponad 200 zestawów kolumn, ja tam raptem nie wiem, czy do 50 dobijam, tak? Cała reszta magnetofonów, wzmacniaczy, to mój Boże, nawet z tym, co ma Roman, to tak naprawdę jest to promil sprzętu, który został na świecie wyprodukowany przez te kilkadziesiąt lat i który czasami można właśnie sobie na portalach aukcyjnych znaleźć. Więc nie sposób jest raz poznać wszystkiego. Dwa, też, tak jak mówię, to co my tutaj oglądamy, też nie wszystko mamy, albo również promil z tego mamy, więc sprawa czasami wygląda jak wygląda. No na oko można się walnąć, tak? Gdyby to już człowiek miał w rękach, no to ostatecznie może sobie nawet taki przetwornik wymontować, bo czasami mówi się Westra, czasami mówi się, nie wiem, Tonsil, czasami mówi się Big, a otworzy się i tam jest z tyłu całkiem inna pieczątka. Mitsubishi. Dokładnie. Mitsubishi, tak. A tutaj proszę, Mitsubishi. ktoś ładnie okleił, nie wiem czy folią naturalną, ale za 250 zł kolumny, które już powiedzmy
One już wyglądają ładnie, tak. Tak, są ładne, zadbane. Jest i otwór baz refleksu i 250 zł, więc jeżeli to, a wygląda, że to faktycznie było zrobione, więc ta sama robocizna i tutaj materiały, które poszły, no czas poświęcony jest wart tych 250 zł, tak, nie licząc skrzynek przetworników. Ja mam takie westry bardzo podobne do tego, być może to są Palladium, akurat nie mam oznaczeń westry. Tutaj próbowaliśmy nakręcić, niestety on nie będzie wyemitowany, bo ciężkie początki, jeśli chodzi o to mamy. Natomiast tak, to być może to, co oglądaliśmy z Darkiem właśnie u mnie, to są westry 25 cm, są takie kolumny. Dobra, lecimy dalej. Jakiś magnetofon Palladium może? No i znowu jedno zdjęcie, tak? No i też wrażenie moje jest takie właśnie do sprzętów Palladium, bo mówisz, że tam jakoś mnie nie przekonuje. No faktycznie mnie nie przekonuje, bo to też są sprzęty, przynajmniej te, na które ja się natknąłem, takie dość niskich lotów. Tak jak teraz widzimy, to jest prosty magnetofon. No i a tyle. do góry masz Radmora. Proszę, za co stoi na tym. Dobrze, że jest ten Radmor, tak? No to jakbym miał małego Fiata albo Poloneza, to też żadnych emocji jakichś we mnie nie powoduje, dlatego że za młodu tym jeździłem, więc jak ktoś tym jeździł na co dzień, po prostu jeździł, bo musiał, więc na starość o tym nie marzę, przynajmniej ja tak mam. No dobra. Tak samo i to jest równie nudne dla mnie, tak? No to tutaj następny taki niskie modele. Taki następny podstawowy model Palladium, tak? Tutaj wyciągnięty raczej skądś, sądząc po utytułaniu magnetofonu. Był używany, na pewno. Tutaj jakieś żaróweczki mamy. Kiedyś podaliśmy bodajże przy okazji innego zespołu. On stał ten zestaw na boku gdzieś tam. I akurat na to zwróciliśmy uwagę tutaj z racji tego wskaźnika, powiedzmy, ala diodowego, jeśli można to nazwać ala. To mogą być żaróweczki nawet. Natomiast tak, no tutaj próbują, w tym przypadku, w tym zestawie próbują zrobić coś lepszego z tego, co mieli. Takie mam wrażenie. Jest wersja srebrna pokazana, czyli to powinno tak wyglądać, a jest brudny i brązowy. No to ten brązowy w ogóle kiepsko wygląda. No, to tak ala Technics troszeczkę poszli, ale nie wyszło. Palladium NSP 5000, tutaj Sansui jest przyrównany. No właśnie tutaj te marki typu Palladium, typu inne marki, one często gęsto właśnie bazowały i gramofony na sprzętach japońskich. To były sprzęty japońskie, bo Japończycy robili nie tyle co lepiej, tylko robili taniej po prostu, bo Niemcy się zajechali, tak jak teraz Chińczycy dojadą ich za pomocą samochodów elektrycznych, które de facto są produkowane tanio w Chinach. Tak wtedy Niemców dojechali Japończycy. No jakoś tak oby szybciej z historii naukę brali po prostu pod tym względem. Nie pykło, ale tutaj mamy po prostu gramofon za 500 zł. Tyle tylko, że z napisem Palladium. Ale wiesz, a propos chińskich samochodów, ja naprawdę ich coraz więcej widzę na ulicach, już pomijając, że one są ładne, tak? Wizualnie one są dość ładne, to całą masę ich widzę, cała masa, jeżeli chodzi o chińskie, w końcu są to samochody z daleka raz i dwa chińskie, a trzy cła robią swoje, które nasza Unia Europejska na nie wali. Bo się przestraszyli. Widzę tak, ja mieszkam w dość małym mieście i po moim mieście już jeździ kilka, jak nie kilkanaście właśnie chińskich Audi, to wszystkie są nowe, więc to sytuacja się rozwija i myślę, że będzie bardzo ciekawie. Znaczy powinno tak być, bo to samochód to jest mimo wszystko... Nie wiem, oni się chyba czegoś nauczyli sorry, że tak odchodzimy od audio, ale oni się chyba nauczyli czegoś od posiadaczy smartfonów. Wymieniali samochód co roku, co 2 lata i tak dalej. Ja na przykład samochód uważam za dupowóz, mówiąc kolokwialnie, czyli coś, co ma mnie przewieźć w miarę komfortowo, w miarę bezpiecznie z punktu A do B. I więcej uwagi do tego nie przywiązuję, bo w samochodzie nie śpię, na szczęście. I raczej nie chcę spędzać większej ilości czasu. Dobra, spójrzmy sobie na to, wracając do audio. Technics Plus nachalne kolumny. Tak, nachalne to jest dobre określenie w tym wypadku. No okej, mamy na pewno 2 wysokotonowe, 3 średniotonowe i 2 basowe.
O dziwo, te basy Tutaj są to- strasznie małe w stosunku do tych obudów, bym powiedział. Tak, do tych skrzynek, ale te kolumny zostały chyba tak zrobione, tak designersko zaprojektowane, że jak je widziałeś swego czasu, to chciałeś je mieć. No niby tak, ale nawet przy tych gabarytach ja się zastanawiam, po jakiego grzyba te bas refleksy. Zresztą one mają tyle powietrza w środku, że otwieranie Jeszcze tego dwa są, jeszcze no. dwa są. No, rozsądnie dla każdego niskotonowego jest po bas refleksie. No okej, dobra, tutaj powoli rozumiem się z tym, że na Palladium, no ani nie ziemi, ani nie parzy, bo tutaj coś się nam chyba nie Palladium, a nie Palladium, końcówka nocy. No dobra, zobaczmy sobie. Ale to, Estrada, to tam. no, Estradka na wiatraczkach. Tak, to jakiegoś baru mlecznego. Zobacz w drugą stronę. Próbuję, Olik stawia opór. Za dużo nagadaliśmy i już teraz nie chcę nas puścić na drugą stronę. Chyba, że nie ma drugiej strony, a jest druga Być strona. może już druga strona się skończyła. Wiesz, mogła być na początku, Grzesiek, a mogło już... Jest. No? A, dobra. Dobra. Czyli tu mamy znowuż chyba, no... Jak zaś... No, Tudor robi robotę, sorry. Jakby jakiś Schneider, coś takiego, no. Nie no, trudno Tudor powiedzieć. jest prześliczny tutaj, z programatorem, ze wszystkim, no kurczę, kolorowo. Tuner prima sort. A w wersji Macjaszu musieli coś spierdolić. No i to dokładnie tak jest. No fakt, tutaj się z tobą zgodzę. Tuner robi wrażenie. Wygląda pewnie na droższy niż nawet jest tutaj przy tej cenie za komplet 800 zł. No a wzmacniacz jest całkowicie bezupciowy i taki wizerunkowo beznadziejny. No jeszcze jest gramofon. Tak, Z szysikiem. pokazujesz. No okej, no to właśnie to jest to. No, jedno zrobili dobrze, normę wyrobili, no to drugie spieprzą. Tutaj mamy same kolumny za 800 zł, tam był zestaw z kolumnami i z Technicsem za chyba troszeczkę mniej, tak? Tak, to są. Okej, tam chyba były też inne głośniki, czy te same, widzisz, to kwestia tego, że nie przyjrzałem się temu. To ma 175 W sinus. China Export, nie? Czyli to już są już lata 90, ale zobacz, Made in Denmark. Jakieś jamo. Nie będę mówił czemu, tylko jamo w tym brało udział. Okej. Można robić głośną imprezę domówkę. Tudzież domówkę. Tak, bo nawet gdyby to kiepsko grało w tym wykonaniu, jakie jest, no to 800 zł trochę, no sporo, nie sporo, tak? No ale jest sporo przetworników, więc gdyby one były faktycznie jakieś dobre, to można sobie wykręcić. No i zobacz, To tutaj wszystko wyciągnąć i pozbyć się tych skrzynek. panowie też mają trochę tego sprzętu na półeczkach, nowszy, bo nowszy, ale trochę tam stoi. Tak, ja czasami zaglądam też na stronę tego sklepu. Ministerstwo Hi-Fi, no powiem ci, nazwa taka po zbóju. Ministerstwo. Chociaż patrząc na naszą klasę rządzącą, to akurat nie wiem, czy to jest trafne określenie. Okej, tutaj mamy następnego Schneidera i coś bardzo ciekawego akurat. No i tak, i tu Tu już masz jest... na dole Philips. Tutaj Philips 1000%. Średniotonowy HLR G. Nie jest to raczej isofon. No i wysoki papierowy, też jakoś tak ukryty. No, jakąś tajemnicę te kolumny, że tak powiem, sobie mają 45 do 20 tysięcy, 60 W sinus. Amplituner akurat nas nie interesuje w tym wypadku. W tym wypadku właśnie dokładnie, tak jak mówisz, kolumny są ciekawsze chyba niż To jakaś taka radosna twórczość, czyli coś z każdej fabryki było. Tylko to są, że kolumny już trzeba było, powiedzmy, są pewne cechy charakterystyczne głośników. Tak jak tutaj były te niskotonowe, takie oktagonalne w Philipsa, no to wiadomo, że to jest Philips, jeśli głośnik jest oktagonalny kożma. Natomiast no, całe resztą, no czasami jednak trzeba spojrzeć z tyłu, bo na przykład są tak wymyślnie zamontowane, tak jak tam był wysokotonowy, że on po prostu jest jakby tu zamontowany i nie widać, czy tam są uszka, czy pierścionki, czy coś innego. Tak mówię, zdrobniane, ale wiadomo o co chodzi, nie? Tutaj już chyba Palladium nam się skończyło, pokazują nam buty i Martin Logany, które to raczej nie są z tej parafii. No Martin Logan, czyli co? Wstęga i tylko sama wstęga. No to jeszcze... Znaczy ja powiem to tak, nie chcę tych głośników jakoś tam źle czy dobrze określać. Miałem głośniki wstęgowe dwudrożne, całkiem magnepany, dokładnie, magnepany miałem. I powiem to tak, fajne są wstęgi, pod warunkiem, że macie je podpięte do subwoofera. Tak Przez jest, subwoofer. tak. Bo ty chyba nie wiem, czy Darku, chyba jest słyszałeś, nie?
Wiesz co, ja już nie pamiętam, Grzesiek. Może Tak. słyszałem, może nie słyszałem, nie pamiętam, bo już No po tyle prostu rzeczy słyszałem, bez- a u ciebie tyle rzeczy widziałem. Znaczy, i powiem inaczej, więcej rzeczy u ciebie widziałem niż słyszałem. Zdecydowanie ja tak samo. No dobrze, no to Palladium skończyliśmy. Następne mamy taką markę, weźmiemy to, akurat dla mnie jest bardzo ciekawe. Czy coś jest pod tą marką? Będą pewnie przesłonniki, bo Perles, taka jedna z moich ulubionych marek. To kolumnę akurat widzieliśmy, prawda? Tak, tak. To oglądaliśmy Widzieliśmy. właśnie bardzo ciekawe kolumniki. Ale dobra, zróbmy sprzęt audio. Głośniki kolumny, no tak. I cenę robimy od najtańszych, żeby tutaj nam na dzień dobry nie mieszał. Najtańszy przedmiot, zgadza się. O! Bifa Perles, no dużo głośniczków. Grundy CLB X6, to jest ciekawostka. Czemu to wyskoczyło na Perlesie? To się może czegoś dowiemy. Dwa. Gdzie tu jest słowo Perles, powiedz mi? A! Kolumna zastosowana wysokiej klasy głośniki duńskiej firmy Perles. Czyli wysokie są od Perlesa i dwa basowe od Grundika. No to ci dobre zestawienie. To nie jest pewnie duża kolumna jakoś. Chociaż no małe też Nie, jest, no sorry. to widać, tak. Szerokość 23, głębokość 27, wysokość 48, 10 kg sztuka. Czyli takie No, Grundi... takie. Takie Takie zobacz, to monitorki. jest Perles, no. Ja taki Perles z tych nowszych akurat miałem, to był L-Taxy, Tantaxy czy inne Saxy. I on również robił niesamowitą robotę. To akurat były małe kolumny, ja jestem miłośnikiem małych kolumn, bo takie duże kolumny na przykład, no wiecie, macie te Sansuli, macie te pioniery wielkości pralki. Dosłownie. Na szczęście nie głębokie jak pralka. I to raczej jest oczywiste, że zagra. Może niedobrze, ale na pewno głośno, będzie miał zejście basu, nie zawsze, ale będzie. Natomiast cała sztuka jest zrobić kolumnę właśnie małą, to jest tak do pół metra. Oczywiście są mniejsze też, która zagra tak, że jak zamknięte oczy, wyobrażacie sobie, że tam właśnie taka praleczka prawie gra. I to jest sztuka. I są takie stare głośniczki, które coś takiego robią. Na przykład teraz mi przyszło do głowy RB41 Telefunkena, kolumny, które zawsze się śmieję, że to są cholernie drogie kolumny, ale w Japonii. No bo w Polsce te RB41 kupicie za, nie wiem, 300, 400, może 500 zł, zależy od stanu. I powiem to tak, w Japonii płacą za to po 2-3 tysiące, więc można kupić eksportowe do Japonii. A dlaczego? Bo oni tam przeważnie mają małe mieszkanka. Takie pici, no i potrzebują pici. Zestawu głośnikowego, bo jakby taką kolumnę Sansui wrąbali, to pół mieszkania nie ma. Tak więc doceniają po prostu dobry dźwięk, nie głośny, bo to nie mylić jednego z drugim. Dobry dźwięk przy kompaktowym rozmiarze i to jest cały No sekret tak, też kolumn. poza tym jeszcze dla Japończyków są to kolumny, no dość, znaczy są to dla nich kolumny zagraniczne, europejskie, egzotyczne. Jeszcze myślę, niektórzy Japończycy dobrze pamiętają, albo ich już dzieci czy wnuki z opowieści dziadków dobrze pamiętają sprzęt militarny Telefunkena, który tam pewnie nieraz Pływał po morzach i oceanach. przypłynął. Sprzęt militarny, tak, no bo swego czasu byli po jednych pieniądzach, więc jakiś tam sentyment do tego pozostał, tak? No te sentymenty w Europie również mają swoje przeniesienie na czasy obecne. Jakby tak popatrzeć na historię, minęło 70-80 lat, a kto od kogo czołgi kupuje, jak to kiedyś wyglądało, więc wszystkie tak, że tak powiem, linie się łączą, więc tutaj mamy podobnie, no jakiś mają sentyment do Telefunkena, myślę tam z kilku powodów, no jednym jest pewnie, że fajnie grają w małych pomieszczeniach, drugie, no to egzotyka, bo europejskie, a trzecie to jeszcze inne tam rodzinne wspominki, czy tam zdjęcia z wojska dziadka. No okej, tutaj akurat te kolumny bardzo ładnie wykonane swoją drogą. Faktycznie są to samoklepy, jak to ładnie mówię, czy jak to brzydko ktoś by powiedział do it yourself. Natomiast ten 690 zł, ja bym sprawdził ten głośnik, ile kosztuje jeden. Tak
taka propos, nie? Dokładnie, tak, bo czasami, tak jak mówiłem wcześniej, opłaca się kupić coś tak, czy na przykład w tym Palladium, zobaczyć co tam jest w środku, bo można na tym bardziej zarobić niż na tej całej reszcie. Znaczy zarobić, albo wziąć to do innych... Znaczy się zarobić Grześku, dobra, prostuję, żeby mnie nikt za słowo nie łapał. W takim kicie można to kupić taniej, niż jakby się kupowało to osobno Pojedynczo. w pudełku pojedynczo, tak, o to mi Tutaj chodziło. ten PRS, no może niekoniecznie ten PRS, ale bardzo podobny akurat trafił do moich Epicurów. To uważam za świetne posunięcie, bo głośnik jest po prostu przekozacki, niskotonowy PRS, to jest no powiedzmy z tej serii, może troszeczkę starszy, no to jest creme de la creme, taka 16, bo ten magnes jest, no tutaj może nawet jest mniejszy od kosza, ale czasami to, no, dobra. I zobacz, ile marek z PRS-a korzystało. Tutaj masz 40-25. Te kolumny, no właśnie, tutaj zawsze mi się mylą te ITT. One chyba był 40-31 model, te są normalnie zrobione, ale bardzo ciekawa jest ta seria ITT, bo tam masz coś takiego, że jest jedna kolumna jest zbudowana z dwóch komór. Masz dwie oddzielne komory, gdzie w jednej powiedzmy pracuje niskotonowy i masz tam powiedzmy pomiędzy tymi dwoma komorami, nie na zewnątrz, tylko w środku kolumny, masz otwory bass reflex, które jeszcze kompresują to powietrze, więc w ogóle abstrakcja jeśli chodzi o budowę. I to był chyba model 4030. Natomiast tutaj ITT, jeśli jest na PRLS-ie, no to powinno mieć też całkiem ładną skuteczność, którą podali. Ej, no patrz, no tutaj to już jest no 96 dB z niecałych 2 W. No to 93 dB z 1 W. Niecałego. To może słuchać na lampie, nie wiem, 3-watowej lampie, to będzie ryczało jak głupie. W ogóle ładne wizualnie są te kolumny, brakuje jednego znaczka, tak jakby były z różnych parafii, ewentualnie coś wyblakło, ale fajne kolumienki, no. No klasyczka ITT, jeśli tutaj pan sprawdzał, że to są PLS-y, no nie wiem czy maskownicę się ściąga, czy nie ściąga, trzeba było, a zresztą jesteśmy u siebie, możemy wpisać ITT, Charles Lorenz 4025, nikt nam nie zabroni, chyba że mi zabronisz. I proszę. Nie, no, proszę bardzo, czuj się jak u siebie. No. Zważywszy, że jesteś u siebie. Dokładnie i zobaczmy co tutaj jest, bo to jest, no mówię, ciekawe. No i ta skuteczność, mamy jajeczko I niskotonowe. wysokotonowy taki Perlesik, tak, ten papierowy perlesik. No za wysokotonowy to ci co mnie znają wiedzą, że no rękę bym sobie dał obciąć. Jest naprawdę dobrym głośnikiem ten przetworik. A jajo no niestety ma swoje wady i zalety. Skuteczność na pewno, ale czy będzie dużo basu, jakieś zejście konkretne, no to no może być z tym problem, tak? One mimo wszystko są pod to, żeby było głośno, niekoniecznie nisko i głęboko. No ale od czego mamy pokrętło na wzmacniaczu? Zawsze można je lekko w prawo przekręcić. No pytanie, czy głośnik utrzyma, ale to są dewagacje też troszeczkę inne. Tutaj mamy no perles zdecydowanie na średniotonowym. To tak, jest oznaczenie. Ten po lewej stronie wysokotonowy to akurat uważam, że to nie do końca musi być perles. Co tu mamy? No, nalepki. Myślałem, że z tyłu jest nalepka JBL-a. No ale dobra, nie będę tutaj mówił za dużo, bo... O, proszę. Basowy Sinus, to jest też taka firma. Sinusy, czy... Tak, mam same kolumny Sinusa. Ale żeby było śmieszniej, to Sinus zanim zaczął robić swoje przetworniki, to na przykład... Znaczy nie, może inaczej. Ja mam kolumny Sinus, albo Sinum. Okej, widzisz, teraz sam się zaplątałem troszeczkę, bo był Sinus, Sinum i tak dalej, to są jakieś mareczki. I tam były sisy na niskotonowe, natomiast te głośniki prawie do mnie doszły, bo kurde, niestety udało mi się je poczaskać, więc gdzieś być może mam jeden głośnik taki Sinus. Więc to jest ciekawe. Mówię, oderwało magnes i zrobiło łubudu. No, są takie przypadki. No. Nie u ciebie jednego. O, widzisz, wysokotonowy też Sinus, więc tylko średniotonowy tutaj PRS-a, aczkolwiek zestawienie głośników ciekawe. Co do Sinusa, ciężko powiedzieć. Wiesz co, te Sinusy... ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, ale chyba mam taki głośnik i to nie wiem, czy to nie jest robione razem z Luxorem. Coś tam wspólnego, bo powiedzmy taki podobny kształtem. Może na koniec jeszcze dodam zdjęcie tego głośnika, który ja posiadam od Luxora. I to jest takie specyficzne. Bo chyba żeśmy te Luxory rozebrali, czy nie? Nie pamiętam. Tak, rozebraliśmy Luxory, bo tam po prostu obudowa była tak
No. No. Że no nie było sensu. Czasami przepraszam, że to robię, ale no po prostu są kolumny, które wydałem pieniądze, ale jestem tak zniesmaczony, że po prostu rozbieram te kolumny, bo no, szkoda mi miejsca. Mówiąc krótko, szkoda mi miejsca na nie. I tyle. Dobra, czyli tutaj mamy dużo. Widać nawet tutaj granadiery nam się trafiły. Za 19 koła, no bo wyglądają jak stolik barowy. Acoustic Energy jeszcze, no dobra, to są jakieś rzeczy, które nam podsyła. To my tak wesołym krokiem, bo u nas początek jest taki spokojny, a teraz już zaczyna meliska mi wchodzić. Serio, piję melisę zieloną herbatą, więc się rozpędzam. Melisę pijesz jeszcze z herbatą zieloną? No, źle? Nie Aha, mogę? okej. Nie, tak z ciekawości, bo myślałem, że źle usłyszałem, że nie zrozumiałem. Nie, melisę To i do tego nie mam herbatę. to nawet 3 w jednym, bo masz wodę, melisę i herbatę, no. No i wiesz, jeszcze cukru. A, Dobra, teraz wdepnęliśmy w dużą firmę. Taką chyba, znaczy ostatnio nawet mówiłem, że bardzo niedocenianą. Znaczy bardzo niedoceniam lub doceniam. I tutaj zrobimy coś innego, tak żeby nie było za bo ile mamy? No mamy tego prawie 1000 Philipsów, z czego będą takie śmieci typu to. O, dobra. O ty co ty robisz? Nie za tani jesteś? Wiesz co? No wiem. Nie ma co zawyżać cen, no jest dobra cena, jaka tam była? 600 zł, no to fajna. Bardzo fajna cena, dokładnie. Ja tutaj sobie sprawdzę, na jakim dachu to jest, ale... Bo gość o imieniu Darek to sprzedaje. Oczywiście nie ja, nie, bo ja bym nie sprzedawał. No teraz Nie oczywiście... sprzedaję takich rzeczy, sobie trzymam, no ale no, cena jest okej, wydaje się być. No, bo to jest na 15,4. Szczerze? Cena nie jest Na fajna. 15,40, tak? No, tak. 15,40, no to jest dla mnie nie tyle co fajna cena, tylko zajebista cena. To nie powinno być, no... A zobacz, Wiesz, ja jeszcze szukałem, co- a pan napisał, no bardzo. Ciechanów Mazowieckie. Jeśli ktoś ma 600 zł wolne, no to będzie za... Sprawdy to cholera jest? No właśnie, no o to mi Nie, chodzi. wizualnie tak się sprawdza, no. Rewelacja, siadać i jechać do Darka. Bo tylko jest odbiór osobisty, prawda? No to Czasami super. właśnie są sprzęty tańsze, no ale jest tym problemem, że jest odbiór osobisty. A Ciechanów to jeszcze kurczę na północny chyba wschód lekko od Warszawy, nie? Okej, tutaj mamy wybrane dla Ciebie, a tu widzę, że nawet Olix całkiem fajnie nam wybiera. Ten wzmacniacz miałem. I do tego jest tuner. To jest małe popierdółko germanowe. Miałeś komplet, pamiętam. Tak, z tunerem. Znaczy, To sprzedałeś już to, tak? tak, tego nie słuchałem, wiesz, to no muszę Cię podobać rzeczy, to cieszy oko, ale później boli serduszko, jak wiem, że przez najbliższy rok czy półtora tego nie odpalę, bo boję. No a sprzęt się niszczy, nieużywany, to prawda. No, więc tutaj to polecam komuś, kto do sypialni sobie czegoś szuka. Tutaj pamiętam, że tych basów... To jest faktycznie maleństwo, to jakby miał ktoś miniaturka. jakąś wielką kieszeń w kożuchu czy w płaszczu zimowym, To to wyprawa to mógłby zmieść. spokojnie to zmieścić, tak, to jest maleństwo. Tak, teraz pamiętam, ale właśnie tak się pytam, bo wiesz, byłem u ciebie ostatnimi razy, kilka razy i właśnie go nie widziałem, no ale dobra. to już Nie, on wiem. już tam dawno nowy dom. No, to znaczy powiem to tak, to jest taka cecha charakterystyczna tych słabszych grunt Germanów, a tutaj jest naprawdę, tu jest parę watów mocy tylko przy tym Philipsie. I chodzi o to, że one powiedzmy mają taki zaburzoną trochę tą regulację, nie wiem, i Telefunken i Philips ma podobne objawy, że basów jest naprawdę dużo, a wysokie tak trzeba mocniej popchnąć, gdzie jest taki moment, gdzie się przegnie pałę. I tutaj jest ta sama cecha. Nie jest to takie liniowa ta regulacja, nie wiem, czy to jest kwestia... W zasadzie nie wiem, czego to jest kwestia, czy po prostu tak po prostu to zaprojektowano, żeby trochę popchnąć te basy i tak dalej. Ale tutaj jest dość specyficznie, to nie jest w pełni liniowa ta regulacja, natomiast absolutnie minimalistyczny, ładny wzmacniacz i to germanowy. I bardzo malutki, także no, ktoś Dobra. może sobie kupić go jako takiego rodzaju ciekawostkę. Ale robimy według ceny od najniższej, najtańszej, żeby nie rąbać się, bo tutaj strona będzie podejrzewam więcej niż 10 w takim wypadku. Wiesz co, nie wiem, czy nie będziemy musieli wejść nawet głębiej troszeczkę, bo jak ja mam teraz scrollować przez to wszystko... Wejdź głębiej, bo tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o hasło Philips, to będzie cała masa, no to też No jest ten jest OLX, piękny, tak? ten jest piękny.
będzie cała masa śmieci, tak, bardzo ładne. I też, no, oglądajmy coś ciekawego, bo też będzie sporo badziewia. No, mikrofony na przykład. Dobra, Najpierw są okej. śmieci, później jest badziewie, później jest nuda i później dopiero są ciekawsze jakieś tam sprzęty. No, nie? no tutaj mogliby To się, tak wygląda. mogliby się trochę nauczyć od konkurencji, że tak powiem, i zrobić jakieś tam przedziały cenowe, czego szukamy. Zresztą wiadomo, inna filozofia, żeby nie było. Okej, no to mamy amplitunery. Jedziemy od pierwszego, 22, aha. 270 zł. Mamy wszystko? Mamy wszystko. Szkoda, że zdjęcia. Chyba trochę skompresowali zdjęcia. Ale dobra. To też jest dziwne, bo on jest dziwny, dlatego on jest czarny, bo zasadniczo to z tych serii to wszystko było srebrne, tak? Na przykład magnetofony były srebrne, nie przypominam sobie, żebym widział, to jest czarny czy brunatny magnetofon do kompletu. Zawsze srebrne były. No taki Ale też może trochę człowiek brązowy. niewiele widział, no. No dobra. No brązowe, no to Ale zobacz, taki jest programator, są dwa wychyły, wyciszenie, tape'a 1 mamy, być może dwójka też gdzieś tutaj jest, a tape 1, 2 mamy tutaj, monitor mamy tape 1, ale mamy dwa wejścia tape'owe, AFC jest, ok, filtry są, mono jest, wejście jest sporo, no powiem Ci tak, to już jest, no, w cenie Palladium mamy coś takiego, no to, no dobra, no nawet bym się nad Palladium nie zastanawiał, brałbym tego Nie Philipsa. no, Philips jest Philips, nie no oczywiście. Tak, To jest cholernie tak. ładnie zachowany Philips. Nie wiem, czy te boczne jakieś te blendy można by było odpieprzyć, bo akurat takie udawanie sprzętu jakiegoś takiego, którym to nie jest, to trochę mnie boli, no ale no zobacz nawet na ten radiator. No to nie ma miękkiej gry. Philips robił szafkę, tak? I to się po prostu wkładałeś to Grzesiek od frontu od frontu, przepraszam, i to się blokowało na tych bocznych deskach szafki, dlatego to tak jest zrobione. I wtedy jak miałeś cały komplet tego, no to równo stało. Ładnie To zrobiona ja rzecz. mówię, no nie widziałem pozostałych części składowych wersji brązowej, także to jest rzadsze, bo jak mówię No, ale zazwyczaj jest to... nie, to tutaj weźmy pod uwagę, Darku, to kosztuje niecałe 300 zł i Ale wszystko dobrze, ja przecież nic nie mówię. zbudowane jest tylko pięknie, popatrzę, mamy reszty zasilanie, nie mamy widziałem. końcówkę, mamy tuner po prawej, powiedzmy, to wszystko ładnie, nawet tuner jest pod kątem leciutko w stosunku do transformatorów, końcówka mocy na kapeluszach, prawilnie, nie wiem, które to są, to trzeba było sprawdzić, które dwa, nie? Ale powiedzmy, tutaj nie ma miękkiej gry, za te pieniążki, jeśli to jest sprawne, no to tutaj też gorąco polecam tego pana. Aha, usterki stan techniczny, jak jest są usterki, to znaczy, że chyba są usterki, nie? No to można zakładać, że coś jest. Tak. Sekcja FM nie działa. Nie znajduje stacji, tylko szum. Szum, brum. Zegarki DET. No to jak szumi, to znaczy, że... Aha, DET, no bo nie mają co wskazywać, tak? Nie wiem, co się stało, nie jestem elektronikiem, tak? Nie grzebałem, nie próbowałem naprawić. Bardzo dobrze, jeśli się nie znasz, nie naprawiaj, bo spierdzielisz więcej. To jest Sorry, świetne. ja robię magnetofony, bo mnie wkurzały, po prostu wściekłem się, jak dostałem kiedyś rachunek za wymianę paska, paręset złotych. I powiem Ci tak, i Wam to też powiem od siebie, że paski to nawet, kurde, dobra, nie będę mówił, że małpa wymieni, ale każdy z Was to zrobi, trochę cierpliwości, ewentualnie jakieś tam podstawowe narzędzia i to zrobicie. Są filmy na YouTube, na innych możecie manuala poszukać, trochę pomyśleć, zajmie wam tam 3-4 godziny i do dzieła. A nie dać się robić konia po prostu czasami, że zapasek, bo wiecie, to jest kwestia wygody. No jeśli ktoś ma wymieni pasek za 100-200 zł, okej. To jest też wasz czas, jego czas, możecie to inaczej przeliczać te pieniądze, ale jak już za taką usługę ktoś policzy wam, nie wiem, 400-500 zł, no to już trochę pieniążków jest, prawda? No To jest w ogóle za wymianę pasków 500 zł, to ja bym nic nie robił, tylko po cholerę mi do pracy się chodzić, ja bym nic nie robił, tylko paski wymieniał. Dziennie bym wymienił w 2-3 magnetofonach, w międzyczasie, wiesz, śpiąc, odpoczywając, oglądając YouTube i tak dalej, nie? No, i to do roboty nie musisz chodzić normalnie. No oczywiście, że tak, więc okej, no. Półtora klocka dziennie, no przez 10 dni masz już 15 000 i już pozostałe 20 robić nie trzeba. No nie, no to jest wariactwo, no ale niektórym ludziom tak, już też No, temat widzisz, nakręciłem cię. 100 razy podnoszony. No okej, tutaj mamy boomboxa tak do Romana w amplitunerach, ale ciekawy kolor też, bo taki szarawy. No, ale to jest do dupy, brakuje tu telewizora. Okej, dobra, bardzo ładny komentarz, podoba mi się. FR910 działa sprawny, złotych 100. Ostatnie coś, co było takie, no, sprawne, ale gałki nie ma, nie?
A ja mam takie coś od ciebie kiedyś nabyłem, jeszcze nie włączyłem tego. No i dobrze, nie włączaj, poczekaj, czas samo się włączy. No jak nie dać się, bo to stoi, teraz tak patrzę, tutaj pod stołem, w szparze, w oddali w pokoju, to stoi prawie na samym dole na ziemi, więc, a na tym jest kilka innych rzeczy, więc jak tamte ściągnę kiedyś, to ja do tego dojdę. Dojdę, Grzechu. No I okej, podłączę. ale wracając, bo tutaj widzę tych rzeczy będzie sporo, tego Philipsa. To jest taki ostatni rzeczywiście Philips, który powiedzmy tam zahaczał jakieś hi-fi, tak jak rozumiemy, taki vintage hi-fi, prawda? Czyli to są rzeczy, no powiedzmy, No to jest początek lat nie 90. pełen plastik, ale plastik, o, nie wiem, taki lepszy plastik. Tak, no mamy, Jakoś tak. ale obudowa, góra, boki, tył jest z metalu, no. Tak, więc tutaj to weszło, jak jest skompletowane wszystko, to był też magnetofon 3-głowicowy, DCC było przecież. Tak, Sporo tam opcji wszystko tam się było do pojawiało. tego, tak, bardzo dużo opcji i jeszcze w tych magnetofonach były różne magnetofony, były i tak jak mówisz, 3-głowicowe i 2-głowicowe i dwukieszeniowe, także to był komplet dość rozbudowany. I zobacz jaka śliczątka, 712 nam się pojawiła za 160 zł i to by trzeba było sprawdzić, to dla chętnych. Natomiast na to uczulam, bo to jest już taka, no to jest fajna amplituda, to nie ma miękkiej gry tutaj. I to myślę, że za te pieniążki, jeśli to jest sprawy, nie było nagrzebane, to jest, no. Tu warto by było to nawet sprawdzić, powiem wam, i to zrobimy zaraz, bo możemy, Philips 712, bo mnie bardzo ciekawi, po pierwsze w którym, no może nie tutaj, ale w którym, tu dużo rzeczy wyskakuje. 712 to może Radio Muzeum. Klikam. Automatic Deluxe. Pytanie, czy to jest RR? No i to jest właśnie z nazewnictwem Philipsa. Ja pierdzielę. Słyszysz, jak do mnie ze mnie schodzi ciśnienie, nie? O, drugi. O, jest. 72 rok. Tutaj warto sprawdzić sobie. Jak widać, programator taki, no dość ładny. Tutaj regulacja też jeszcze dodatkowe. No mieli miejsce, to mieli je wykorzystać, co dużo będę mówił. Ale zobaczmy, co tutaj jest w środku. No, radiatory są ładnie, prawidłnie, wszystko modułowo. W płyteczkach. Jeśli chodzi o wygląd, no nie powiem złego słowa. O, detaliczne zdjęcia, proszę. Co my tu mamy? Mam nadzieję, że na końcówkę trafimy. Sorry, takie odcinek przeglądanie bez przeglądania. No, nie dowiemy się, jakie tranzystory. Ale tak, jeśli to ma... No, nie wiem, które tutaj czytać. No tutaj mamy moc, jaka jest tak przy 4,3. No dobra, ale przy 4,20 ohmach. W i to spada do 12 W przy 8 Przy 8 ohmach, tak. i 30 muzycznej przy 4. Tak. No okej. Czyli troszeczkę słabsze. No tutaj polecam, żeby sobie sprawdzić właśnie, jakie oznaczenia są tranzystorów. Na końcówkę, albo niestety tutaj pewnie zdjęć tranzystorów nie no, mamy zdjęcia, no. Tranzystorów, jakie tu były zastosowane, bo tu warto szukać też tych germanowych, jeśli to ma taką moc, to być może coś tutaj to na pewnie schemacie by wyjdzie. wyszło, na schemacie by wyszło, tak, no ale to trzeba byłoby No powiększyć. szkoda czasu, wracamy, natomiast no Tak, bo to jest cała masa tego sprzętu do przeglądnięcia. 160 I tak zł. wiesz, Ja już tak powiem z góry, że jednak, bo pod literką P niestety mamy pioniera. Niestety tutaj no, Darek będzie po prostu jak chomik na Wielkiej Parnowickiej. Przecież ja nie tylko pionin, ale ja lubię jeszcze tam kilka innych jest sprzętów na Wyobrażam sobie krzyż, które chomika, posiadam, który lubię. zapierdziela jak koń, w cwale jest chomik. To właśnie tak będziesz zapieprzał po tych pionierach. Wiesz co, nie. Moja bratanica chrześnica ma chomika i on jest taki, ma tam 2- czy 3-piętrową klatkę. No i... Zwiększone to jest szanse na taki- samobójstwo. Tak, on potrafi spaść z góry na dół, ale jest zawzięty, ponieważ już nie wchodzi na górę, wiesz, po tych pochylniach czy po schodkach, tylko wspina się po szczebelkach, potrafi dojść spiąć się na szczyt tej klatki na środek, pod nóżkami już nic nie ma i znowu się rzuca. No i to tak jest później, że ten chomik długo nie żyje, jak ktoś ma coś z baniakiem, to jest niewykluczone. No to jest bardzo ładny amplituner. Za One złotych z tego 200. czasu- I czekam, aż 200 na to złotych. zwrócisz uwagę. Tak, i Misiarz nie to chce jest wierzyć, bardzo bo dobra cena, bo one mają te tutaj okrągłe oczka po lewej, one są takie dość pożądane, tam przynajmniej są jeszcze jakiś czas V-metal temu były. chyba po lewej.
Zobacz, jest albo odmalowany, no jest stan taki... No jest bardzo ładny stan, właśnie tak patrzę się, że jest w bardzo ładnym stanie. cholernie Albo ładny. został rozmontowany i ten metal ładnie spolerowany, czy ten plastik wyczyszczony, bo tak to wygląda. No te Rewelacja. V-metery chyba nie mają podświetlenia, jak ktoś to rozłożył, to już mógł te żarówki Nie, wymienić, nie bo mi się pamiętam, wydaje, czy to że było podświetlone, ale ogólnie przepiękne. bo wzmacniaczu, bo też było to sam wzmacniacz z tymi V-meterami. Aha, i tam takimi był okami. V-meter, a tu jest amplitudę. Tak, masz rację. Tak, był sam wzmacniacz i on no, jeszcze ładniej wyglądał. Tak, no ale to może wzmacniacz sam uszkodzone. droższy. A, no to już widzisz. Głośnika, Już wiemy dlaczego 200 co na zł. części. No dobra, ale ogólnie jeśli ktoś coś tam potrafi, no to lutownica jechana, no i oscyloskop. No, Tak, to trzeba. naprawić z pewnością można. AH77, amplituner. Powiem ci, rzeczywiście ten Philips, jak tutaj żeśmy udepnęli Philipsa. No to- tak, to ja tak, myślę, że- że my to w ogóle tak, to pewnie i tak podzielimy tą literkę P, bo Tak, tutaj musimy, bo będzie to już wiem co tu będzie się działo, a gdzie jeszcze magnetofony szpulowe, kolumny głośnikowe Philipsa, no jeden to, gramofony. no dokładnie, Tak. więc co jeden to będzie Tak. większy smaczek po prostu w tym wypadku, część rzeczy działa, część niekoniecznie, no i bardzo ładnie. Zagruzkowania górne i dokładnie, no okej. 777, nie pamiętam czy to jest wysokie, ale pewnie jakby tutaj poszukać, to raczej nie jest jakiś podstawowy model. Tutaj nie wiem, czy mamy programator, czy mamy jakieś diody. Kurczę, no i znowu by trzeba było odejść, więc okej. Dlatego ten tutaj nasze odcinki mają taką formę, bo jeśli byśmy zaczęli to po naszemu sprawdzać, czyli każdy byśmy otwierali w nowym oknie i już później po prostu sprawdzali po tranzystorach, to nam za dużo zajmie czasu. Natomiast tutaj Byśmy proszę. do tygodnia się z tym nie wyrobili. Znowu 200 zł, tak? Ale to jest ten sam Grzesiek? Nie. Czy to... Znaczy się ten sam. Tamten był chyba Dobra, troszeczkę w ładniejszym stanie. ładniejszy, no błąd pałkarza, czy to jest zepsuty, o, to miałem na myśli. No dobra. Że 200 zł. No jeden kanał nie gra. No ale no, znaczy niesprawny. Znaczy nie. No ale powiedzmy cenowo jest fajnie, bo to jest jednak taki prawdziwy vintage, on się wyróżnia na tle innych Japończyków. Ale jest ładny, kupujecie za 200, wydajecie do fachowca, jak macie ogarniętego i z Znaczy, pewnością to takiego, naprawi, co nie uderzyła mu jeszcze woda. Wiem, że będziemy mieć łapkę w dół pod tym filmem, bo fachowcy pewnie będą... O Jezu, bo to tyle zajmuje. Kurde, jak to leży 3 tygodnie u was, a później 2 dni roboty, czy tam dzień roboty, to za 3 tygodnie liczycie, no to wiesz, co robimy tu, szanujmy się. No liczą za przechowywanie. W sumie tak, to było cyrogram, bo to też swoją drogą powinna być najpierw, wiem, że tak pijemy do tego, ale powinna być najpierw rzeczywiście jakaś tam diagnoza, o czym zapłacicie 50 zł za diagnozę, niech was Tak, wyceni, tak. a nie, że dajecie i was stresuje. To też jest kurczę następna, powiem ci, rzeczywiście, tu się z panem zgodzę, to jest okazyjna część. Cena za ten amplituner, on będzie pasował do magnetofonów szpulowych 44,19 na przykład Philipsa. Jego ostatnio zrobiłem. Nie wiem co z nim zrobić, bo to jest mój czwarty Philips i chyba pójdzie dalej, bo no, zrobiłem, słuchałem, dziękuję. Tak, sam wymieniam paski, proszę Państwa. Dałem radę. Aczkolwiek to jest magiczna rzecz. Wymiana pasków w magnetofonie to jest coś niesamowitego, jeśli chodzi o przeżycie. Bo owszem, dotykacie, jesteście upierdzieleni od tej masy, która z pasków została, nie? Ale No. najlepszy motyw to jest dla mnie czysta magia. Jak podchodzę do magnetofonu, nie dotykam, a już jestem upierdolony od pasków. Nie dotykając. No bo to tak ma do siebie, no te paski się rozpuszczają. Te paski się rozpuszczają. To jest masakra, nie? Chociaż to jest, no, paski to tak naprawdę najmniejszy problem, to dopiero później się zaczynają schody, jak zadowolony z siebie wielki mechanik uruchomi, że on, wiesz, dźwięku nie wydobywa się z niego ani decybel, no to... No okej, no tu mamy kombajn Philipsa za 200 zł. Tutaj z tego by wychodziło, że sprawdy, tak? Tutaj gra w bardzo dobrym stanie, zdjęcialna i tak dalej, nie? To jest też świetna propozycja, bo to jest taki vintage, może na pierwszy rzut oka to nie wygląda aż tak bardzo ekstremalnie jak właśnie Pionier czy Sony. No jest dobry sprzęt dla dekoratorów wnętrza, chcą komuś takiego smaczka zrobić, przyjdą ludzie, będą podziwiać, bo nawet nie będą wiedzieli co to jest, tak, to są na etapie smartfona. Natomiast mi się wydaje, dlaczego ludzie tego zasadniczo nie kupują za bardzo, dlatego, że tu jesteś już uwiązany do gramofonu, do tunera,
do Do magnetofonu, a tak, do kaset. No, bardzo dobrze, że do kaset. Natomiast no, większość osób chce sobie, no wiesz, kompletować. Kupię sobie taki magnetofon, sraki i owaki, dwugłowicowy, trzygłowicowy, Już czarny, jest czerwony. A tu już masz cały zestaw, no i jesteś tak troszkę na niego skazany. O, Później tutaj mamy otwieram 210 zł. No naprawdę, jeśli chodzi o amplitunery Philipsa, to nas Oryx teraz rozpieszcza. Ten jest chyba troszeczkę... Ach, taki No, dojechany jest. stan piwniczy bym powiedział. Sądząc po parkiecie, to raczej nadal w tej piwnicy przebywa. I krzesełku z PRL-u. No, Nie, no to już jest... znaczy wiesz co, jest uświniony, ale kompletny. To jest jak ktoś robi taki detailing, robi sobie i doczyści, to by szło spolerować. Tak ja optymistycznie do tego dość podchodzę. Ja mam chyba ten amplituner Masz go? i jak na to patrzę, tak, to ja mam go w idealnym stanie. Boże, ja na nim też nie grałem. Ja go grzechu odebrałem wtedy z serwisu lata temu i on leży gdzieś też na samym dole. Powiem ci raz, dwa, w trzecim rzędzie. Więc... Odpalaj. No okej, Nie, ale to no. jest dla chętnych, to jest raczej jako wyzwanie. No, znaleziony w suchym garażu. Nie myter i czyczony jest sprawdzony, polecam. A dlaczego polecam? Nieważne, nie rozumiem słowa polecam w takim wypadku. Nie wysyłam za pobraniem, najlepiej odbiór osobisty. Okej, w tym samym suchym garażu. Dobrze, że tego nie znalazł w suchym doku, bo wtedy by było to podejrzane. Ale tylko odbiór osobisty. No, No to dobrze, jest okej. tak cenna rzecz i fajna, że to tylko odbiór osobisty w grę wchodzi. Znaczy pan myślę nie ma bladego pojęcia co to jest, ale no powiedzmy spojrzał na cenę, wezmę 1/3, 1/4 z wartości i tyle. Coś to przełączanie tych stron tutaj nie pyku. Dobra. Druga strona znowu, to jest wyróżniony ten czarny amplituner za 270 zł nam tutaj wskoczył. Dux to też jest ciekawe, bo Dux to była marka Philipsa na eksport. Tutaj taka seria, no podstawowy Philips powiedzmy, tutaj nie ma Tak. nic sobie. Jeszcze zdjęcia też są bardzo podstawowe, więc No takiej okej. oszczędności. Radiator w środku, więc tam Leci. temperatury dłużej nie ma. Na razie powiedzmy jest taki typowy vintage, który ja bardzo lubię i ty też, Darku. O, następny 22 RH882. To jest germanowy. No, nie wiem, czy ma kasetę tutaj przypadkiem. Tak, ma kasetę jeszcze. To jest typowy German. On mocy ma powiedzmy, no dupy nie urywa. Ciekawostką Ale jest jest ładny, skala. ale jest ładny. Jest ładny, zdecydowanie. I jest z magnetofonem. Starym magnetofonem. Też te Germany Philipsa, one właśnie... Pamiętasz, oglądaliśmy przed chwilą ten mały. To jest chyba niewiele. A zobaczmy sobie go. To dlaczego my nie? No, on też będzie miał tylko kilka watów mocy. Więc powiedzmy, raczej głośno trochę posłuchamy, bo no, że to ma tyle i tyle mocy nie znaczy, że z tą pełną mocą będzie dobrze grało. 68 rok, więc German. To już nawet nie trzeba sprawdzić za bardzo. Natomiast czy tutaj napisano ile to ma watów? No nie interesuje Ale się. zobaczcie, to jest wygon, ma 60 cm, to jest już naprawdę fajny kawałek mebelka. No, czy fajny, czy nie 60 fajny? cm. No, No przez tą ładnie kasetę. wygląda, ładnie wygląda. Kaseta na górze po lewej, zamiast na górze po prawej, więc prawie jak Bangolów Sen, bo Bangolów Sen No miał i programa, po prawej to 3 stronie. stacji jeszcze mamy do tego po lewej. No. Parę fajnych rzeczy w nim jest. Nie wiem, czy pan kasetę tutaj... O, jest zdjęcie od góry również. No. Kasetę wkładasz po prostu. Tak patrząc na ten regał pana za tym sprzętem widać, że też się lubuje w takich vintage'owych No sprzętach. co, ma tak? Philipsa, telefonkę na Co V201, tam? tutaj ma Grundig czy Grundika Dual? SV40 Grundiga. i po lewej stronie też chyba... No nie no, aż tak dobrego wzroku chyba nie mam. No tak, 201 ma. Ciekawe, czy na Germanie, czy na Krzemie. A, bo to jest ciekawostka, jest 201 i 201A, a jest na Krzemie. No, akurat tutaj miałem okazję porównać. Jedni wolą na Germanie, ja wolę na Germanie, ale na przykład Michał wolą na Krzemie. I No bądź ja tu też mądry. mam na Krzemie, tak. Więc różnie to bywa. No ładny zestaw. Myślę, że pan ma, powiedzmy, niektóre z tych rzeczy to nie są rzeczywiście handlarze, tylko są osoby, które
Owszem, które kupują, ewentualnie naprawią, odświeżą, odnowią, posłuchają, stwierdzą, że to nie to, albo mają plan na coś innego, albo chcą sobie zrobić miejsce. Także to jest dużo zmiennych, tak? No, to z pewnością nie był handlarz, to przed chwilą żeśmy raczej widzieli, tak? Bo też ładnie zachowany, wszystko się świeci. Na jakimś etapie tam ten sprzęt musiał być doinwestowany, w przeciwieństwie właśnie do takich garażowców pod tytułem kup go, bo nie jest po powozie, jeszcze po niego przyjedź, ale polecam. No, polecam dokładnie, więc... A tutaj zobacz, jak to jest pięknie podświetlony amplitunek. To jest lampka nocna dosłownie. Cały panel po prostu się świeci tutaj. No, to może cieszyć oko. I znowuż... No i 320 zł. To jest też fajna rzecz, tak? Nawet jak tam nie jesteście, głupie słowo, że tak powiem, jakimiś audiofilami, a chcecie, nie wiem, swoje biurko, jakiś regał, czymś takim, jakieś kolumny do tego kupić, tam źródło CD, czy nawet telefon, słuchajcie, po kablu sobie podłączycie, ale to można postawić i cieszy oko, tak? Albo adapter tak. Bluetooth. No, tak, adapter z Biedronki. Tutaj. Albo z Empiku. I No tutaj ponownie mamy co? To ta 790, tak? No tutaj już jest w lepszym stanie. Znacznie lepszym stanie. Stan dupy do końca nie urywa, ale jest na pewno lepszy. No i jest sam diody, tak? To już jest na Boże, jak to ładnie świeci z góry. Ja muszę kiedyś swój wyciągnąć, tylko jak pomyślę właśnie, że on jest w trzecim rzędzie, Grzesiek, i przed nim stoi 40 innych sprzętów, to po czymś takim już ochota mi ale przechodzi. No tutaj 350 zł, tam mieliśmy po 200 zł. No, wiecie, no to tamten był w stanie dojechanym, a ten już świeci, jako tako wygląda, więc... No ktoś tutaj oświetlenie zmieniał, bo de facto to są białe, zimne, więc obstawiam, że było zmienione. Zbierał UKF stroj, więc tutaj 350 zł. Na razie powiem Ci, Philips, jeśli chodzi o mnogość urządzeń, i to w takich cenach bardzo fajnych, to tutaj rozpieprza system. No są przystępne ceny, jeżeli chodzi o tutaj... No bo cena Palladium, a masz Philipsa i to jest Philips, to jest mega koncept. On naprawdę to jest, wam się wydaje, że Philips to jest to, czy część pewnie z was uważa, że Philips to jest tandeta, robił szczoteczki, cholera wie co jeszcze, ale nie, w sprzęcie audio, no to kasetę magnetofonową wymyślił Philips, tutaj CD wymyślił Philips, tak? Tam jeszcze podejrzewam, multum patentów ciekawych to są patenty Philipsa. No Sony też jest grubo. Bo na przykład jeśli chodzi o Sony, to tam pamiętam, że Tandberg pierwszy TCD300 był na patentach Sony na przykład. To jest w ogóle też ciekawostka, że jednak Tandberg korzystał z czegoś, co wymyśliło Sony, ale to by the way. Philips 602, czyli to co gadaliśmy wcześniej chyba to jest, tylko wersja taka późniejsza. Sprawdzę? Radio odbiera w stereo, pytanie. No to jest takie, to mi przychodzi do głowy jako pierwsze, jak słyszę, że radio odbiera. Bo to jednak to stereo się przydaje. Tutaj Schneiderki nam się trafiły, ale to chyba pod S jeszcze nie jesteśmy. A Schneiderki będą, czemu nie? Why not? Wiesz co, te Philipsy będą miło, bo po raz kolejny trafiamy na... Chociaż nie, to jest... też takie maleństwo. I zobacz, i bym to olał. I co to za cholerne kolumny są? No to tutaj tak, ja już widzę co się, no ja też na to zwróciłem uwagę. I zobacz, chciałem olać, ale stwierdziłem nie, jedziemy dalej i tu się robi tak. Może ktoś z widzów napisze, co to za cholerstwa są dookoła. No kolumny. Ale pytanie, czy nowe, czy stare? No trzeba było powiększyć, może by to wyszło. No, to tak. No bo cholerka, no powiem ci, jest na czym rzuci oko tutaj. To zdjęcie też takie panoramiczne jest. No bo trzeba by sprawdzić, co to jest. Ciężko mi tutaj odpowiedzieć, naprawdę. Tak, bo w tym wypadku bardziej ciekawe są te kolumny, tak, niż ten amplitudy. Tak, zdecydowanie są ciekawsze. No naprawdę ciężko mi powiedzieć, co to jest za kolumnienka. Ale z drugiej strony tak myślę, po co gdybać, może coś jest w opisie grzechu. No, dobra, wiem, masz rację, dobra. No, bo to jest... No, bym znowu poleciał, już zacząłem. Dobra. 2 razy 10 W ma amplitudy, spoko. Wyrób ziemieśliczy. A to widzisz. Szerokie pasmo plus rozpraszacz. Okej, ale fajne kolumniki, to nawet jak tam rzemiosło, to na pewno jest ciekawe. Zaintrygowało mi to. To jest kategoria, jestem zaintrygowany. Też lubię to uczucie, jak właśnie
coś intryguje, bo to, że będą jakieś super ekstra drogie rzeczy, to okej, one zawsze będą. Będzie za co wydać pieniądze, tak? Bo dla każdego coś miłego, na każdą kieszeń się coś znajdzie. Natomiast właśnie takie rzeczy, co intrygują, nawet jeśli to jest samodzielka, no to myślę, że warto nawet się przejechać, posłuchać, czy to daje radę, czy nie, bo nie mam pod tym względem jakiejś przemyśleń, no nie mógłbym mieć w ogóle prawa mieć. Okej, amplitunery, tutaj mamy 500 zł, 720 kolejną de facto. Jakichś tych serii, tych takich high-endowych tutaj nie widzę. Zwróciłem na to uwagę, tak, ale to już od dawna jest troszkę, te portale czy OLX, czy Allegro są lekko przetrzebione, więc... Znaczy wiesz co, one się przetrzebują same też, bo tutaj powiedzmy, no, nawet jeśli chodzi o handlarzy, bo powiedzmy jeśli chodzi o takie no, z najwyższej półki rzeczy, to mimo wszystko no handlarze się w tym lubują, bo tam mają naprawdę pieniążki, tak, do wyciągnięcia. I oni też pewnie nie chcą aż tyle oddawać Allegro, no może nie OLX-owi, ale Allegro No za, to z pewnością sprzedaż. tak. No niestety te opłaty na Allegro, jeszcze Allegro lokalnie jak Allegro lokalnie, ale to powiedzmy nazwijmy je tym Allegro regularnym, to zresztą tam ostatnim odcinki, znaczy tam przedostatnim opowiadałem o historii tam chyba sprzedaży telefonu komórkowego, no to pojechali równo. Okej, Takie tutaj opłaty jeszcze mają, że... włączymy te ostatnie, już nie będę tutaj wracał do tej listy, żeby... Zobacz, czy coś ciekawego. Znaczy, No wiem, wciąż coś wsłane to już ciekawego, nie. no bo to... Tak, ostatnie 3 No. amplitunery Philipsa. No tu jest zdecydowanie ciekawie, bo to jest taki model... Znaczy on, z tego co pamiętam, będzie upierdliwy jak będzie zepsuty, bo tutaj masz wyświetlacz pomiędzy tymi wskazówkami, to sobie zaraz zobaczymy go zresztą. To już możemy zresztą go zobaczyć. Dużo zresztą. O, widzisz, jest wyświetlacz. Ja pamiętam historię, że tam było coś upierdliwego z tym wyświetlaczem, że on nie jest taki oczywisty, ale zobaczcie sobie tutaj na HiFi Engine, co tutaj napisano. 80 W przy 8 ohmach, więc przy 4 ohmach, jeśli to schodzi do 4 ohmów, to jest monsterek, czyli to jest 100 W ma. Tak. No okej, to jest już fajna zabawka. Jak na amplituner, bo to jeszcze weźmy, że to jest amplituner. Dużo guziczków, to jest twój klimacik, nie? No guziczki są fajne, czasami fajnie sobie powciskać, powyciskać, coś poprzekręcać. No taki powiedzmy, zaczekaj, jeszcze tutaj spojrzę na tylną płytkę. Całkiem duży sprzęt ten. Dobra, wyjście na Philips. kolumny jest na dinach. No duży, ciężki i naprawdę ładny. Tutaj 650 zł, no to jeśli to by było Sony, ma jeden wizualny fan comment. Fan comment, ma fakapa jednym słowem, a czym się on objawia? Napiszę to ładnie, amen. Czyli po lewej stronie lekko szybka. Odtłuczona, przepraszam, muszę czytać z uwagą. Koło śrubek. Końcówki mocy działają, tylko 2 z 4. No dobra, do wymiany tranzystory, no to okej. No, do naprawy. Pod warunkiem, że tranzystory są dostępne, jakie tam są, nie? Czy zamienniki, no ale no, ja bym się bardziej martwił właśnie o ten wyświetlacz. Jak kogoś by to interesowało, rada moja zapytać się, czy tutaj programator wyświetlacz po prostu działa, bo z tego co pamiętam, może być problem. Ten amplituner mieliśmy tylko w cenie tam około 300 zł, prawda? Tak. Nie, jest... niższy model to był chyba Grzechu. Tamten tak? był niższy model, to jest wyższy model, tak. No okej. Tak, Grzesiu. Tam była chyba gałka tutaj, no. Tam była chyba gałka Tak. jeszcze do przełączania tych funkcji, to wszystko mamy na... a nie, tutaj jest tak, masz rację, tutaj była jedna gałeczka. Więc tutaj więcej guziczków. A to można by było łatwo sprawdzić, gdyby było bardziej ostre zdjęcie, bo mnie te gałeczki te dużo interesują. Nie, też był 7.7, to było to samo. Darek, To samo? ty mnie w konika robisz, no? To wiesz co? Mi się wydawało, że To samo. że ten jest tak jakby bogatszy. Nie, no ten jest tak bardziej na złoto się odbija, bo to jest... Deska to od razu już widzisz pieniądze, tak? Bo przed pojedynkiem. Złote, a skromne to. No, dokładnie, już od razu już wyszymane. Nie, 777.
Nic nie trzeszczy, wszystko działa. 777, 3 kosy. One są tak robione z taką chemerą jak, co to było, Akai, Aiwy, te takie monstery też miały tak podcięty tą skalę, Grzesiek, nie? O Jezus, tutaj jest naprawianie. Tak, No, tak, dobra. tak, tak. 2050, 2560 to jest hybryda lampowo-germanowa. Bardzo No fajna pokaż gra. to zdjęcie, pokaż. Saturnus, ale to jest hybryda, jeszcze był 2430. O, Kuba pod spodem jest też stary amplituner K, to już mieliśmy. Kuba, to jest takie powiedzmy niemieckie. Ten Grundig ciekawie zrobiony. Myślę, że ta budowa No. raczej nie jest oryginalna, ale okej, Pokaż ładnie. opis, to zobaczymy, czy oryginalna budowa jest. Ach, dobra, Naciśnij ten znaczek. trzymaj, czytaj. Teraz ty ładnie pochwal się dykcją. Co tu, Koźmin Wielkopolski, tak? No to Grzesiek. No. A, dobra, to już wiem kto. Dobra, dziękuję. Klamka zapadła, lecimy dalej. No to uzbierał chłop, teraz wszystko sprzedaje. Nie widzisz? No ja przecież, ja widzę od A ty razu, widziałeś, widzę, tak? no. I nic nie mówisz. Nie, ja nawet nie musiałem widzieć, dlatego mówię, daj znaczek, bo ja chcę się upewnić, czy dobrze myślę, bo ja tylko zobaczyłem tą obudowę i ten Aha. cały anturaż naokoło i ja już wiedziałem, kto to sprzedaje. Okej, nieważne, panie. nas to nie interesuje, kto to sprzedaje. Okej, lecimy dalej. Magnetofony, oj, tutaj będę miał ucztę. 4520. Z grubej rury, nie? Dobra, będziemy tutaj, że tak powiem, no nie, najtańszy, czyli to jest, wyróżniony, ktoś bardzo go chce sprzedać. Tak sobie chyba bardzo sprzedać, 4520, proszę bardzo. No, top. Top Philipsa. Po prostu. To jest topowy magnetofon Philipsa, nie było wyższego modelu, że... Chyba ten. A chyba, że dojdziemy jeszcze, ale to zostawmy go. No i tak ta cena, no wiesz, jeśli to by był top Akai albo top whatever Revox, to cena by była troszkę większa. O, proszę, pan woli jednak Technicsy. widzisz. Są pożądane Technicsy, zobacz. po Revoxy prostu B. jeszcze. Lublin, pan z Lublina. Od kolekcjonera. To pani Aleksandra, to nie. W Lubin, przepraszam, nie Lubin, Lubin, tylko Lubin, koło O, Wrocławia. to. Lubin na miedzi siedzi. Czemu tu jest Revox w ogóle? Z jakiej paki Olix na Philipsie? Jesteśmy na Philipsie, ojej. Na Philipsie Revoxa mi podsyła pod nosek. Jeśli ja już No, konkretnie to piszę, to że chcę i- Philipsa. Boomboxy sobie no bo boomboxy są dzieckiem swoich czasów. To miało być proste, przenośne i do słuchania muzyki. I takie są w większości boomboxów. Chociaż są takie chimery, jak na przykład boombox bodajże Maranca, żeby było śmieszniej, czy Superscope'a. Jedyny, który jest 3-głowicowym boomboxem. Marantz albo Superscope. Chyba Superscope nawet. Był 3-głowicowy. Ciekawostka. No to taki wypadek przy pracy. Mhm. Dobra, to było coś takiego, co było nawet bliżej nieokreślone, więc dlatego tak wskoczyłem i wyskoczyłem, żeby tak do Bałsenu szło zrobić. No, wskoczenie by było dobre, ale wyskakiwałbym pewnie jak ryba. Tak samo się miotał. Znowu te reklamy. I teraz tak, 4308, 95 zł. Zupa z pasków w środku zapewne. To już powiem z góry, jeśli ktoś tego nie tykał. Tak, wiem, w opisie pewnie. Jest sprawna, ale już nie wszystkie paski napędowe, większość gumowych. No mówię, zupa z pasku, nie? Czasem z powodu braku czasu na kupno. No na kupno to trochę czasu może bym mógł poświęcić, nie wiem ile to by trwało, 3 minuty? Więc taki... No. To jest chyba... O tym filmie można powiedzieć coś pozytywnego, że jest na pewno bardzo małym magnetofonem. To duże nie jest. Ty go masz, czy masz podobnego? Chyba go mam, gdzieś tam się wala. Ale po prostu jak się upieprzyłem od patrzenia też packami, Tak mi się coś zdawało. no coś takiego gdzieś tam leży sobie. No już tam powiedzmy z pewnych modeli się odchorowałem, bo no są po prostu stare i tyle, nie? To już trochę więcej zachodu wymaga. Tutaj mamy 4308. To jest ta
No będzie to samo. To samo. Ale w ładnym stanie. Tak, 130 dzięki zł. temu, że pokrywa jest tak w ładnym stanie. Tutaj nie ma nakładki chyba, na co? Na Playa, tak? Z Playa nakładka odpadła, czy z czego, Grzechu? Bo ty masz lepiej widzieć na zdjęciu. No, ale no powiedzmy to jest ze wzmacniaczem jeszcze też germanowym. 2 gałek jeszcze brakuje, więc olewka. Pokrywa jednak nie uratowała go. 150 zł. Tutaj mamy Philipsa i tutaj już jest ciekawie. Co ci to przypomina tak a propos? Gramofon. No nie, no takie polskie trochę magnetofony. Prawda? No, właśnie przypomina polski gramofon ze wzmacniaczem z prawej strony. No okej, ale dobra. Jakąś zetkę, tak? O to chodzi ci, że zetkę, To jest, nie wiem. słuchaj, to jest jeden z takich, no ma tu braki, pobrakuje rączki, ale powiedzmy tutaj w cenie, jaka to była cena? Jeszcze raz, zobaczmy, 150 zł. Tutaj to nie jest taka zła propozycja, jakby się mogło wydać. Owszem, no ta rączka jest trochę wybrakowana. No niestety, to by trzeba było kupić być może jakiś inny, ale to chciałbym sobie sprawdzić. 4408, 67 rok. A, rączka jest poprawna. To co jest do góry? Dobra, Coś interesuje. tam jest do góry, bo tam coś wystaje, ale nie wiem. No dokładnie, ale tutaj Nie zobaczmy. widać stąd. Nie, mi chodzi o ilość głowic tutaj. 3 prędkościowe, 40 do 18 tysięcy herców. Ale są dwa wskaźniki, to już jest na plus, bo te niższe modele miały tylko jeden wskaźnik. Czterościeżkowy jest timer ogólnie budowany, tylko oczywiście zdjęcia mostka głowicowego nie uświadczymy. Natomiast tak, to już jest taki klasyk. To myślę, że jeśli ktoś by chciał jakiś zbiór sobie takich sprzętów vintage'owych, że tak powiem, zacząć tutaj. No, o, tak się składa magnetofon. Jak ktoś składał Lego, to będzie w 7 niebie albo piekle. No okej. To jest fajny, taki klasyczny, zarasony pieniążki magnetofon. Moim zdaniem, tak? 150 zł. No wiadomo, to nie jest ten Philips drogi, ale tutaj jest fajnie, jest kompletny na pierwszy rzut oka. A, do góry są wejścia, Darek. Bo ja tam szukałem, wiesz, odruchowo rączki, a to są po prostu wejścia, wyjścia. Ja widziałem właśnie na tamtym zdjęciu, że coś jest. Ja myślałem, że to takie Tak, rączki ze sznurków parcianych, czy z czegoś takie turystyczne, a tam są wejścia. Dobra. Znaczy powiem ci tak, 150 zł to jest bardzo ciekawa propozycja. Moim zdaniem to jest taki magnetofon, który jest, no mimo wszystko jest przełom lat 60 i 70 ma te wszystkie funkcje i nie jestem właśnie pewien, ale to znowu, że nie chcę marnować czasu na tym odcinku, to zainteresowani pewnie już ruszą dupasami i będzie wiadomo, czy to są trzygłowicowe magnetofony, czy dwugłowicowe, bo tu jakieś przełączniki niby są, tak? Czemu te zdjęcia takie małe są na tym monicie? To mogliby troszeczkę No powiększyć. to niestety. Ścieżki tu masz po lewej, a po prawej masz. No właśnie. Bo jeśli to jest trzygłowicowy ze wzmacniaczem gramofon, no bo to jest prawdopodobnie topowy model, Darek, tej serii. To tylko doczyścić i jechać z koksem. 150 zł. Sorry, że się rozgadałem na tym, ale naprawdę mi się spodobał. No okej. No, to jest takie. Wierzę ci na słowo. No. Każdy ma tam jakiegoś Bzika. jakiegoś konika. No, Albo może bzika, być albo tak. dzika. Dobra, magnetofon kasetowy Philips. Oj, tu będzie grubo. To jest takie przejściówka, bym powiedział. Nie jest to pierwszy magnetofon, no ale Nie jest to blisko. ten pierwszy Philips, no ale jest to jednak starość. Starość z broszurką chyba, albo kartonem. Nie, broszurka. Okej, sorry, to nie jest hi-fi. Dla kolekcjonera, tak? Dla kolekcjonera, no bo to... Tak, jeśli ktoś zbiera powiedzmy coś, czego prawdopodobnie użyje raz, no to o, następny 4308, już trzeci, czyli wysyp mamy tych magnetofonów. Dobra. To jest z tej epoki, co Philips zrobił pierwsze zmieniarki, takie swoje te karuzele na przykład, bo to jest właśnie do kompletu do tego. 4404, tam był 4408. I zobacz, to jest taki podstawowy model z tej serii 44. Widzisz? Później był z 2 wychyłami, a ten sobie zostawiłem, bo to jest topowy model z timerem i właśnie raczej na 95% z trzecią głowicą. To jest top. To jest Co, podstawa. zamierzasz go sobie... To jest to. Ja mam takie pytanie, czy zamierzasz go sobie kupić? Nie wiem. No to tego się obawiam, że możesz go kupić. Mogę. Nie muszę, ale mogę. Dobra. I później będziemy
Ale no dobra, jeśli ktoś mnie uprzedzi, no to proszę Słuchaj, bardzo. Zobacz, tu jest ciekawe. Tu masz z telewizorem, o widzisz, nawet jest jak klatka stop jest. Nawet klatka stop jest. Tak, klatka jest. Ale tu masz głośniki do tego, więc tak się śmiejemy. Głośniki retro, no okej, ale to jest co? To jest magnetofon z wzmacniaczem. Tak, ale to jest takie maleństwo mniej więcej tej wieży małej, co żeśmy tam powiedzmy z godzinę temu ją na początku oglądali. Coś takiego by pasowało, tak? Prawda? No może ciut większe, bo to jest mimo wszystko ze wzmacniaczem i masz tutaj kolumny. Te kolumny są dość ciekawe. Tak a propos, bo to są jednak w pięknych obudowach. Głośniczki. Pewnie szerokopasmowe i tutaj by trzeba było zajrzeć. Też Philipsa, sorry. Teraz widzę, to jest troszeczkę Philipsa. Dobrze, tylko nie wiem, czy z epoki równorzędnej, równoległej, przepraszam, temu magnetofonowi to są kolumny. Niekoniecznie, aczkolwiek No właśnie. paski nawet są prostsze. Nie wiadomo w jakim stanie, ale paski są jeszcze w środku, no. Ale to jest też na tranzystorach germanowych. Sorry, że tak tych germanów szukam, natomiast no one dla mnie są synonimem dobrego brzmienia wzmacniacza tranzystorowego. O. Dla mnie osobiście, to jest prywatne zdanie. Możecie powiedzieć, jesteś głupi, łysy i siedzieć. Ja powiem, okej. Mówcie co chcecie, to po prostu docencie to, że ktoś się dzieli tym, bo mogę tego nie mówić, zacząłem to dla siebie. A tutaj chcę, żeby też ludzie zaczęli doceniać właśnie pewne rzeczy stare. Chociaż pewnie jakieś koncerny by mnie za to pogoniły, za to, że nie reklamuję nowych, pięknych, świecących, błyszczących, pachnących rzeczy wyprodukowanych w Chinach. Tylko jednak chcę, żeby były ratowane te stare rzeczy. Koniec. Dziękuję. Skończyłem. Proszę. No i wszystko. jeszcze ile sekund na tego boomboxa poświęcisz się? No nie wiem, no zgadałem się, kliknąłem, to tak wyszło, nie? 4361 Philips. Też taka podstawa, no niestety. Dużo było podstawowych, tak żeby wszyscy mogli Tak, mieć ale kasety. mieliśmy tam kilka klocków amplitunerów właśnie do niego pasujących, tak? O. Wizerunkowo tutaj takie też te osobliwe, chciałbym się powiedzieć wcięte, wefrezowane gałki, takie wklęsło. No okej, no Philips, to może się zepsuć, ale są szanse, że to naprawimy. Jest kompletny, nic nie jest połamane za bardzo, jest uślepiony. Ja to mam wrażenie czasami, że niektórzy rąk nie mieli w tamtym okresie po prostu, bo no. Sprzęt wygląda, to sorry, że tyle, 200 zł, magnetofon do kompletu, bo to jest, mówię, to jest podstawowa rzecz, taka, no, podstawowa. 4414, czyli to był chyba, no, najniższy model, jeszcze chyba była wersja srebrna o innym oznaczeniu, bo tutaj kolory były różne. To jest dwugłowicowiec, podstawa. 3 silniki, owszem, paski może wymienione, jak widać, no podstawa, no jeden wskaźnik VU, no to już jest bieda wersja, prawda, no nie można powiedzieć, że nie. Dużo mniej przełączników, wzmacniacz chyba jest, bo jest No wolny. w tym wypadku magnetofon po prostu do odtwarzania, no bo nagrywać byłoby troszkę z tym jednym wychyłem trudno, tak, taka kombinacja byłaby trzeba. Pewnie paski domy, puścić przez paski coś. domy, no to jest ciekawostka, zobacz, czy to masz takie napki. Nie masz normalnie choineczki, tylko na napkach. Takie bardzo malutkie, takie naparstki. Czy tak powinno być? Nie wiem, może tu jakieś śruby są po prostu nakręcone. Ciężko orzec, więc na to zwracam uwagę. Cena 200 zł i 3 wykrzykniki. No okej. No. I to jest napisane do Sprawny, sprzedania. odtwarza, nagrywa, tak? przebija. No i bardzo dobrze. No takie lata 80. twój klimat. Tak, no nawet nie, ładny jest właśnie. No właśnie ładny jest, też się tak zamknąłem. Jest ładny, jest ładny. Zamknąłem się po prostu, bo stwierdziłem, no kurde, no nie będę tutaj psuł kłopotego, za 200 zł jak ktoś szuka. A to Bardzo fajnie się dzieje na tym magnetofonie, także jest fajny. Dużo przycisków, dużo guziczków. Tak. Upchane wszystkiego i 2 kieszenie z autorewersą, obydwie prostsze. Okej, rzeczywiście, fajnie, że z wykrzyknikami. Zwróciłem na to uwagę przez te wykrzykniki. 4414 wersja srebrna, żeby nie było. Czyli taka srebrzanka. Nie wiem. No, tak jak powiedziałeś, Darko, to jest magnetofon, który nawet jeśli wyremontujemy, to raczej użyjemy go do tego, żeby po prostu
mamy odtwarzać. szpulę, chcemy odsłuchać szpulę jakieś i tyle. Tak, i to wszystko. Bo niekoniecznie do nagrania będzie to miłe i przyjemne, będą być trochę rozwalone. Następny boombox 230 zł. Poza naszymi zainteresowaniami, natomiast tutaj mamy N2538. To jest znowu taki generyczny magnetofon Philipsa. Ma kieszeń, ma głowicę typu FSX. To ta szybsza cena. Ma V-meter na Wielkiej Pardowickiej znowu, czyli nawet bez prądu wybiło do góry. No ciekawostka, nie? No i w zasadzie chromówki żelazowe, kasety. Nic za dużo. No i gratis mówię, ten wychył, który wybił. No zawiesił się V-meter, jeśli się V-meter zepsuł, to trzeba to rozłożyć, taka trochę modelarska robota, zabawa. No modelarska, ale Okulary może być nawet. też spalone i co wtedy? Pinseta w rękę. No. No można, nie, no po prostu jest ryzyko już trochę powiększone. Dobra, to zobaczymy sobie. Ładnie zaprojektowane coś. Grafik Equalizer. Znaczy się, że ma trzy, ma 3 suwaki, to już jest Equalizer. No i grafik. Korektor, no. Korektor, ma 3 suwaki. No okej, ale w pięknym stanie zachowany. No to wiadomo, no dla kolekcjonerów boomboxów sprzęt. Jest ich Okej, niewielu. ciekawy. Jest czerwony, więc jakaś to odmiana dla tych czarno-siwo-szarych. Zgadza się. Tutaj Coś innego. następny ten sam magnetofon. Tutaj mamy Cobra wersja Philips, tak? Trochę spasiona. No to jest Cobra, to jest Po połknięciu... to jest przetłuszczony pyton normalnie, a nie Cobra. No to mamy Pythona od Philipsa, prawie Cobra. Ale CD jest, kaseta jest w 90 latach, jeden by się dał też za to pogonić. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy... Wiesz co, sorry, że te radiomagnetofony patrzę, ale no... Jak przejść obok... Z jakiej... Sound Machine, tak? Sound... A nie, jest Philips. Ale jest Philips. No, powiem ci... No dobrze, tak. Śliczne, to jest śliczne. Nawet jak nie jestem Nie fanem no, zdjęcia boomboxów. śliczne jak śliczne, tam te zdjęcia są No dobra, strasznie sprawdźmy kiepskie. to, no bo to jest Philips Sound Machine. No ale no... Lampa błyskowa w ciemnym pomieszczeniu to odradzamy. No ale od góry co mamy? Jakieś tutaj chyba... No trochę tego jest nawalone, proszę pana. Nawet wysokotonowe są do góry obrócone. Kasetka jest. Tutaj mamy CD na froncie jeszcze. Tak, To jest fajna zabawka. tak się wydaje być. Naprawdę fajna maszynka. D8854. Dobra, widzisz co sobie zostawiłem, nie? Dobra, to jest Philips za złotych ile? 250. Philips D8854. Tak by to było. CD Sound Machine, 86 rok. No i co? Zajebiste. W 86 roku to na pewno robiło robotę. No w cholerę robotę. To jest No. naprawdę jeden z ładniejszych. A widzisz, Grzegorz, masz tuner tam na górze po prawej, to jest tuner. No to ty Znaczy się skala. A tu masz co? No tak, tu masz jeszcze. No tak, no korekty taki masz, CD-ka masz na froncie, no. Designersko, bomba. A jak boomboxu nie lubię, no brałbym go. Dla siebie bym go brał. Z tymi boomboxami to jest też taka sprawa, no bo ja pamiętam, no, u nas boomboxy to w Polsce to był bardziej końcówka lat 80. No wszystko u nas w Polsce bardziej to była końcówka lat 80. Austria. Ponieważ tam Austria. te reformy pana Wilczka, tam otwieranie się na świat zachodu, ludzie przywozili tam z Berlina, z Wiednia, oczywiście Berlina Zachodniego, Wiednia i tam jeszcze z innych zakątków Europy te sprzęty. Także człowiek wychowywał się w tej szarości, w tej takiej miernocie, w tych dziurawych drogach, połamanych płytach chodnikowych, na chodnikach i jak pokazywały się szczególnie na tych rozkładanych łóżkach, czy na tych targowiskach pomiędzy bananami, takie właśnie boomboxy, jak tu pokazujesz, no to wtedy no to po prostu oczy wychodziły z orbit. Stał człowiek, to stałem, oglądałem to
szczęka leciała w dół, a teraz to jakoś się tak czasami, często gęsto to się dziwnie zestarzało, że bardziej to takie mi się wydaje być infantylne w swoim wyrazie niż budzące ciekawość, no ale są osoby, które to lubią, Ale więc pewnie... kto był odbiorcą takich, powiedzmy, boomboxów? No, to był sprzęt dla ludzi, którzy to kupili paręnaście lat, no powiedzmy tam 20-latki nawet. I wszystko. Tak, bo... wtedy w Europie Zachodniej, czy w USA, w Kanadzie, czy w innej Australii oczywiście, Była moda, no, więc to był sprzęt dla młodych też, nie? Dla starych dziadów. Tak. Tylko boomboxy to były dla młodych, to miało być nowoczesne, właśnie kolorowe, takie właśnie sound machine jak tutaj, no i ludzie Tylko w tym tamtym czasie, jak to przybywało do Polski, to na naszą kieszeń czasami było dość drogie, tak? I to był jako taki sprzęt głównego użytku, to można nas głównego... Zobacz, tak... w międzyczasie jak o tym opowiadałem, oblałem się orężadą, ale udało mi się nalać. To po prostu Grzechu, to nieustające pasmo sukcesów. Jak komunizm, masz nieustające pasmo sukcesów. Tak, ale cię oblałeś napiłem. się orężadą, ale mimo tego dałeś radę się napić. No. Tak, bo jedna butelka była wstrząśnięta i zmieszana. Zboże wyrosło, ale zabrakło sznurka do snopowiązałek, no. No okej. Śnieg spadnie, było ropy do spychu, no i tym podobne rzeczy. Lecimy dalej. Dopiero 1,5 godzinki, Darko. Nie wymiękamy. Philips. No, znowu, właśnie to jest ten ból tyłka, że Philips miał tam parę maszyn. Ty też masz magnetofon Philipsa. Nie powiesz nam nazwy, którego tutaj raczej nie znajdziemy, bo to był prawdopodobnie film zrobiony przez Alpina. Tak, ale kiedyś, dawno temu, tak rok, 2 lata temu, w jednym katalogu chyba coś właśnie podobnego nam wyszło, żeśmy mieli wielką rozkminę na ten temat, skąd to się wzięło. I to właśnie, to ja nawet nie wiem, czy to był Philips, po prostu to było bardziej Alpine niż Philips, chyba ze znaczkiem Philipsa. Znaczy, To znaczy tutaj te te powiązania pomiędzy właśnie markami są dość ciekawe, bo na przykład tutaj Alpine zrobił magnetofon, który był później wypuszczony na przykład pod marką Lewe, pod marką Alpage, Eumik. I tam jeszcze jedną jakąś by się znalazło, albo 2, albo 3 inne marki, więc ogólnie tutaj nie zawsze jak piszę jedno, to znaczy, że jest to, co powinno być tam, czego się spodziewacie. Czasami, to tak jak politycy, jak pisze jedno, to nie znaczy, że to nie jest drugie, więc co innego pisze, co innego jest. No. Tu mamy teraz co, Philipsa 4511. To już jest taki fajniejszy. No ale to żeśmy też podobny widzieli, może skromniejszą Znaczy, wersję od 2 stówaki chyba. Tak, bo tu już jest ze wzmacniaczem, mamy regulacje też wysokich, niskich. No ale też masz tutaj 2 wychyły. Tak, 3 silniki. No patrzę, czy to jest ten mój. Ach, to jest te kolorystyki. Tutaj, no okej. To są, powiedzmy, później magnetofony Philipsa, bo mam nadzieję trafimy, takie plastikowe. Mechanizm, tutaj ta część tutaj mechaniczna, gdzie są silniki, jest niemalże identyczna. To jest niesamowicie fajne do rozbierania magnetofon z racji tego, że tutaj rozkładamy tą dolną część, łącznie z tą boczną, podnosimy ją jak maskę w samochodzie i mamy nawet pręt, żeby to utrzymać w wybranej pozycji podniesionej, więc ciekawostka. Do serwisu świetny magnetofon, prosty i no i gra. Trzyma obroty i gra. Tak jak powiedziałem, Philips może nie robił najpiękniejszych, najbardziej takich oczojebnych rzeczy na świecie, ale jak już sobie robili, to naprawdę przemyśleli. I tak propos tamtego szpulowca, to jeszcze dopowiem, że chyba Philips prawie, no może jeśli chodzi o dział audio, poszedł na wrotkach, bo rzeczywiście tyle pierdół, co tam dopracowali po prostu do granic absurdu, to ten magnetofon był strasznie drogim magnetofonem z racji tego, że był tak dobry. A tutaj mamy znowu ten sam magnetofon co wcześniej, tutaj V-metery. Tylko tam był w wersji srebrnej, a tutaj mamy go w wersji czarnej. Czarne. I tutaj V-metery leżą prawidłnie na dole. Więc to duży props. Tutaj 350 zł. To znaczy, co mogę powiedzieć o tym magnetofonie? Bo ty go masz, prawda? Masz. Tak, mam. Żeśmy słuchali nawet, tak zrobiłem, jest. przeserwisowałem, nakrywa, wszystko i tak dalej. Natomiast swoją drogą, jeśli ktoś będzie chciał, to znajdzie. Nie będę się reklamował, natomiast no tak, mogę powiedzieć, co o tym sądzę. Przyjemny, no wiadomo, w porównaniu z ASC, niestety takie porównanie tylko miałem.
No raczej trochę mu brakuje, no ale ASC to jest magnetofon, który pochłonął naprawdę setki godzin i tysiące złotych. Więc taka różnica, że tutaj jest powiedzmy 3,5 stówy, 4 stówy. To jest dobry magnetofon, po prostu dobry magnetofon. Gra, Tak, nagrywa... no nie, bo ostatnio czy tam przedostatnio właśnie, żeśmy go sobie podłączyli pod ten sam wzmacniacz i pograliśmy troszkę na ASC, chwilę pograliśmy na tym Philipsie, no oczywiście tam różnica jest, ale to jest właśnie to, co powtarzam milion razy. Jest magnetofon za powiedzmy 1000 zł i jest magnetofon, jak żeśmy kiedyś oglądali, po 30 000. No później spuścili tej pary na 19 000. No i ten za 19 000 nie zagra 19 razy lepiej od tego za 1000 zł. Tak samo jak ten Philips też nie zagra, nie wiem, 50 razy lepiej niż to ASC. No. Znaczy gorzej. Nie i koniec. Gorzej, nie lepiej. Gorzej, Philips. Nie no, Philips nie zagra lepiej niż ASC, tak? No, A z drugiej strony masz i rację, nie zagra kilkadziesiąt razy gorzej niż ASC. jest gorzej, tak, ale ta kaseta, no tutaj jest kaseta. Tak, no jest kaseta, ale no to już powiedzmy nam lekko jest słyszalne, ale... No ten Philips został lekki wpierdol, zęby stracił, na dentystę go nie stać. Z buta dostał. Tak, i tutaj cena dodatnia to jest ten V-meter. Jako krystaliczny, to w zasadzie po to bym go brał, bo bujanie się, szukanie dawcy do klawiszy, de facto drugiego podobnego magnetofonu, a szkoda tego, szczerze mówiąc, szkoda cholery. A były tam takie modele chyba z takimi samymi Wiesz co, klawiszami, tak, tylko mi się rozchodzi coś innego, Darku. Tutaj akurat przy tym modelu zostanę troszeczkę, z racji tego, że on mnie troszeczkę zainteresował. Czy to jest... nie, dwugłowica, jednak nie. To tylko dla VPT-u. Dziękuję. To nie zainteresował cię. Nie, jeśli Wracamy. Tak, wracamy dokładnie. 370 zł. Dziękuję, bez komentarza. Tutaj mamy FC950. No, któryś tutaj z Philipsów był trzygłowicowy. Ten jest... Tak. Z tej serii tam wcześniej, żeśmy Amplituner oglądali, tak, był trzygłowicowy model. Nie wiem, czy to jest ten. Bias. Tape Source jest trzecia głowica. No to widzisz, w zasadzie to jest trafiłeś. jeden z najtańszych magnetofonów trzygłowicowych, które można kupić. 4 stówy. No jakiś taki trochę brudny, ale no dobra. No okej, no ale no tutaj coś tam porysowane może delikatnie. Może trochę bardziej niż delikatnie, no. Naklejka może, no cholera wie co. No mysz chemiku sobie naklei ktoś i będzie zadowolony. A co to za paskudztwo? Popatrzałem. Tak będę piskliwy głosem, tylko na rabo dźwięki. Dla miłośników plastikowych urządzeń przenośnych do tworzenia kaset podano raz. No chcieli pójść w ślady Hitachi, ale nie bardzo wyszło. Tutaj mamy magnetofon dla każdego, ale dla nikogo, bo to magnetofon reporterski. Tak. Czy one są poszukiwane? No może ktoś tego szuka. No pitch control, no bo w reporterskim liczyło się, żeby taśma miała dobry przesuw, więc to pewnie napęd będzie super. Ale nie spodziewałbym się tutaj więcej niż, nie wiem, 12-10 Hz, tysięcy Hz, przepraszam. No tak. Jeśli chodzi o odtwarzanie. To pewnie 13 może. To nie do tego maszyna. Tutaj baterie chyba chodziły jakieś. Zaślepki nie ma, tam nie ma nakładki, potencjometru. To są właśnie specyficzne rzeczy, te magnetofony. 4416. To też tak pro forma, bo to jest srebrny. Wszystko to samo, tutaj nie ma powiedzmy soft toucha jako takiego. I właśnie nie jestem pewien, czy ten 4416 nie jest dwugłowicowy. To pewnie nikt nie zdejmie maskownicy, no bo po co, ale tu będzie widać. No nie, ten nie jest trzygłowicowy. Taki podstawowy, upierdliwa rzecz Philipsa, czyli włącznik. Czy tam przełącznik prądowy, jak to woli. I tyle. No, jakieś braki są, 420 zł. Paski dla zainteresowanych. To chyba mieliśmy, tak? No daliśmy ten magnetofon. Tylko był z kolumnami. I z nalepką do Beatles. Tak, tego maluszka, tak. No to jest całkiem wyczyszczony. Ładny, klasyczny. 1 V-metr, bo po co więcej. 4,5 stóp. No tutaj o tyle dobrze, że mamy od razu z głowy wzmacniacz.
480 zł, 45,10. No, masz prędkość. O, masz żaróweczki na podprzyciskanie, proszę. Timer jest. No, nie przebija. Tutaj te żarówki są bardzo popierdolone, bo to są 18V żarówki, tak jakby ktoś wymieniał. To może dwie 12. Czemu mówisz, że nie przewija? Było w opisie, że nie przewija. Nie, ale będzie. Aha. Działa. Takie trochę podchwytliwe. Potencjometry działają płynnie. Nic nie... Kanały grają równo, choć przydałoby się wymienić paski. To wasze paski są, czy pasków piższy? To okej, jeden pasek jest. To paski są już na wykończeniu. Bez taśmy, bo taśma droga. W Olsztynie pan sprzedaje. No paski, no widział lepsze czasy, no tutaj sfatygowanie obudowy troszeczkę mnie boli. No bo, no ktoś to... No niestety porysowana. Ktoś miał zegarek z klamrą albo jakiś sygnet czy coś takiego i jak tutaj sobie działał przy tych potencjometrach suwakowych, no ja to obstawiam, działał... że ktoś to próbował otworzyć jak puszkę konserw śrubokrętem i napieprzał. Może i masz rację, no to czasami takie absurdalne pomysły wcale nie są takie głupie. Są różni ludzie. O, tutaj numer jest AB, no to mamy chyba. Source tape, no to mamy 3 głowice. Mamy wybór ścieżek, bo to ten panel jest taki dość interesujący. Mamy wejścia tape, aux, phono od lewej. Normal LP, czyli to jest pewnie echo. 3 prędkości, zaślepka. Wytarty włącznik. No i przyciski ala soft touch. 4050, ale to sprawdźcie jeszcze po prostu, czy to jest wersja 3-głowicowa. A może my sprawdzimy, Darku, czy freehead, czy two-head. Fajnie, czy to dobra, to będzie coś może? Nie, 3 głowice, no to spoko. Tak. 40 Hz, okej. To jest już taki, co w miarę gra magnetowa. Następny ten sam. Proszę bardzo. Nie ten sam. Niższy, że nam brakuje tutaj co najmniej 2 przełączników. Ale powiedzmy, jak odtwarza, no to jest typowa ozdoba. Oczywiście to by się nadało jakąś rekwizyt też, żeby położyć jakąś, no, mimo wszystko pierwsza połowa lat 70. Drewno ładne, panel srebrny. No, może się podobać. Ten jest w ładniejszym stanie, tak. No ale no, funkcjonalnie, no to tamten wygrywa, bo to był wyższy model. Ten już mieliśmy, więc też no po prostu pojedziemy dalej. Tutaj nie ma czegoś takiego, co urywa tyłek. Tego Philipsa ty chyba posiadasz. Ja mam go tak, ale ja mam go w innej wersji, bo ja mam go z wychyłami diodowymi. No, bardzo dobrze gra. Jak Philips. Bardzo dobrze grający magnetofon, zadziwiająco dobrze. A tutaj te diody, co to jest? Nie wiem, Grzesiek, ja nie mam, mam inną wersję, wiesz, u mnie ten jest troszkę inaczej to wygląda. Te wszystkie przyciski funkcyjne się zgadzają, natomiast ta druga połowa tej góry środkowego panelu mnie jest całkiem inaczej wygląda. No bo ten akurat też tak się zatrzymałem przy nim i chciałbym go zobaczyć. Trochę bardziej... Nie odtwarzaj, nie przewija, no to pewnie... Paski, no proszę pana. Kółka zębate, Grześku, tam są. Aha, bo tam jest... Tak, tam są kółka zębate i to, co żeśmy tam zawsze mówię, tak, one są z takiego stopu plastiku z gumą, no i ta guma po czasie, no po kilkudziesięciu latach ona się, ten składnik taki miękki się utlenia, ona kamienieje i wtedy zaczynają się wyłamywać ząbki, no i to jest tego koniec. Tak, przy grunniku to przerabiałem ostatnio, wydłubałem zębatkę. Tak, no oczywiście jest pan, który to drukuje, ja to również od niego mam i już mi te szare. Chyba z 3-4 lata to działa, tak, czy te czerwone. Tam kiedyś na jakimś forum czytałem, badziewie, rozpada się, gówno, prawda, u mnie to już spokojnie, nie skłamię, jak powiem, że 4 lata działa i nic się nie rozpada. W każdym razie to jest jedyny minus tego, że no po prostu nie ma dodatku tej gumy i ten już mechanizm słychać mechanizm, tak? Bo przy tych oryginalnych tego mechanizmu nie było słychać.
dlatego to było tak zrobione, że z tym dodatkiem gumy, ten plastik był z dodatkiem gumy, natomiast tu już słychać, ale wszystko fajnie działa i nic się nie rozpada. A ludzie czasami pierdolą takie głupoty. To jest ładny magnetofon. Bardzo ładny i cena 550 zł, 3-głowicowy. Tego właśnie szukałem. To jest to samo, czemu jest 3-głowicowy rozwalony, a tu masz na bogato. Następny 3-głowicowy, jeden z niewielu 3-głowicowych Philipsów. Tak, ale zobacz, sam był za 3,5 ten sam model. Tutaj masz sterowanie elektroniczne już. Zamiast tych zębów był łamany. Tamten był przecież dwugłowicowy, nie wiem czy pamiętasz. Tak, był dwugłowicowy. No tutaj ta cena 550 zł, no to jest dobra cena za ten magnetofon. Jeszcze może ciekawostką by było zobaczyć z tyłu, gdzie to było wyprodukowane, czy przypadkiem nie w Japonii. Direct Drive. Sorry, tutaj coś jest napisane na tym, ale nie ma tak Solenoid, coś tam. Ale również on ma uszkodzone zębatki, także tam w opisie są uszkodzone zębatki. Stąd ta cena, natomiast no te zębatki, no bardzo nowe zębatki, to co jest uszkodzone? A przeczytaj opis, co on ma uszkodzone, bo już nie wiem. Po wymianie zębatek niestety podczas wymiany zostały źle podłączone płytki główne, przez co... Aha. To nie wszystko spalone, panie. Aha. Od tego czasu a tak to jest, jak się przed rozebraniem dokładnych zdjęć nie robi. Albo nie patrzy się, jak się podłącza. Ja już nie pamiętam, jak tam jest, czy tam jest na te wtyki, czy tam to trzeba rozlutować. Natomiast no to na to trzeba zwracać uwagę. No i tutaj pan pokazuje kieszeń i ta zębatka jest pewnie pod tym światełkiem. Tutaj. Tak, no to już gorsza sprawa, jak doszło do zwarcia. To jest może i odwracane. Gorsza, nie gorsza, no to jest magnetofon, to nie ma jakichś takich rzeczy, które jak się spalą, to wywalą. O, tu mamy bydle. To jest, no bydle, inaczej tego nie określę, no właśnie, tak? Ty go masz chyba. Tak, tego posiadam. Masz. Wymieniłem paski, też miałem świetną zabawę przy tym. Znaczy, słuchajcie, magnetofon jest grzecha po pełnym serwisie, zostały wymienione paski. Znaczy nie, no jeszcze list oczy zapis muszę wylutować, przeczyścić, więc to będzie zabawa. Ale poza magnetofon się włącza, ale nie odtwarza, pan napisał. Aha, no to do wymiany paski. No to jest trochę zabawa. Ani nie przewija, tak. No bo nie ma pasków. Jak już jeden poszedł, to poszły wszystkie. Są tutaj 4 paski. Jeden licznikowy, 2 od podtalerzyków i jeden do kapstanu. No, w zasadzie tyle. Można by było powiedzieć. Natomiast to jest piorunujące wrażenie robi, bo to jest cholernie duży magnetofon. Tak. No i jest fajna gałkologia, co widać. Tak, guziczki, 3 głowice i naprawdę... Znaczy ja powiem brawo. Mój tata tą serię, ten model niższy, który też mam obok de facto, 45-14 czy coś takiego. I było porównywanie tego, jeśli chodzi o nagrywanie szpul pomiędzy tym a Akai. I to takie Akai GX77. Przykładowo, nie? I Philips nagrywa lepiej, no i to jest smutna prawda, no. Koniec końców Philips tak nagrywa lepiej niż Akai. No to nie bardzo smutna, bo Philipsy są tańsze niż Akai, więc kto mądry pójdzie po rozum do głowy, no. No tak, tylko z tymi Philipsami jest to, że one często były kartowane troszeczkę bardziej. Znaczy osobiście to jest zdanie mojego ojca, tak, że Philips nagrywa lepiej i odtwarza. Czy to prawda jest? No, trzeba było się przekonać, ale no to ja tutaj przeciwwskazań nie mam. Tu mamy znowu ten sam magnetofon niespalony za 1000 zł, to już nie będziemy go oglądać. No ale jak widać, tutaj już ceną walimy powyżej 1000. Z Palladium był problem, żeby 1000 przeskoczyć. Jest DCC za 1300. Znaczy z DCC, i powiem ci tak, tutaj znajomy powiedział, że z DCC jest jeden problem. Jak to pierdolnie, to nie wiesz gdzie zbierać. Tak. DCC jest dla odważnych, więc... Tak, bo wystarczy, że ktoś to chociaż raz na przykład zdemagnetyzował, no i po robocie. Tak a propos. No problem jest z głowicami do DCC największy. Zgadza się, że tutaj znajomy, który robi dzieła sztuki, tak? Powiedział, że on tego nie tyka. Po prostu DCC nie tyka, ale robi dzieła sztuki, takie remontowe dzieła sztuki, no cudowne rzeczy, tak? No. I nie, powiem, nie kupuj tego, nie pchaj się w DCC i tyle. To nie, on tego nawet nie chce robić. Więc trzymam się tego, co ja usłyszałem. No, to jest moje zdanie. Jak zwykle zaznaczam, nie chcę nikogo obrazić, etc. Ja po prostu DCC się troszeczkę boję. Już po tej wypowiedzi, szczególnie, że to była osoba, która to serwisowała. Tutaj mam taki rodzynek.
te magnetofony mają różne ceny. Od właśnie 1000 złotych. No właśnie, przepraszam, Do że ja 2,5. myślałem, że to był najwyższy model Philipsa. Zawsze mi się ten magnetofon kojarzy z najwyższym modelem No nie, Philipsa. nie, tamten No. był wcześniejszą cenę, to jest 44,50, tak? Czyli full opcja z autorewersem, 6-głowicą, etc. A propos, najwyższym modelem Philipsa był właśnie ten przypominający ten taki Akai tam, nie wiem, właśnie 77 Tak, czy coś tak. takiego, tak? On jest Pewnie dość tu będzie. podobny. On kosztuje około 7000, bo jest tak zbyt ceniany przez sprzedających. Czy on tyle realnie kosztuje? Nie wiem. Jak chcecie, to zapłacicie. Jak nie chcecie, to nie zapłacicie. To jest właśnie ten problem ze sprzętem audio, że no, to nie jest to pierwsze potrzeby, jakby na to nie patrzeć. To jest wasze hobby, wasz czas, ale no jak macie chodzić do baru, to lepiej zacznijcie zbierać audio sobie i tyle. Kasa może i przepieprzona, ale czasem coś tam się kupi, coś się sprzeda i to będzie fajnie. Czyli tak, to 4520 to był ten używany, No. 5900. No i to jest chyba ostatni Philips, bo tutaj RSB 100 nam się trafił. 10900, proszę. Tak, RSB, no niestety trzymają się, no tam 10900 do negocjacji, więc człowiek pewnie by sprzedał go za 10, a pewnie i za 9,5, jakby gotówkę pokazał. Piękny magnetofon. Jest bardzo ładny. Ma wszystko. No jest w pięknym stanie. Tak, ma wszystko i po Myślałem, że prostu to jest jajka po piękny. prawej, ale na szczęście pomarańcze. Nie, chyba pomarańcze, czy jakie mandarynki, no jaj. Dobra, nie lecimy dalej w tym temacie, bo to jeszcze... Ale magnetofon, nie no, wracaj, magnetofon bardzo ładny. No Tak. tak. No, To top 10, tak, tak? sporo magnetofonów Technicsa. Tak, sporo magnetofonów Technicsa. ale to jest Ja akurat top 10. za Technicsem jest... Tak, no to jest... Tak, no na pewno jest w top 10, zgadza się, ale jest ładny jak magnetofon Technicsa. No. Okej. Nie wszystkie są ładne Technicsa, ale bardzo dużo Technicsów jest ładnych. Teraz co, gramofonów jest mało, to my się gramofony Philipsa sobie zobaczymy. Tu pewnie będzie dużo badziewia, ale no. No będzie taka taniocha plastikowa też. Najtańsze przedmioty, no to myślę, że pominiemy jakieś takie... O, jeszcze tańszy. Raz po lewej, raz po prawej gramofon, a co tam? No tak, mieliśmy już Philipsa z kasetą po lewej. Czy No to było zdecydowanie Palladium? był ładniejszy, ten to już jest taki, no, Philips, bardzo Philips. tanio. No nie. Znaczy 95 zł to nie jest jakaś wysoka cena, ale szkoda by było miejsca na to. A szkoda i 95 zł, ja uważam. Znaczy to nie, może ktoś potrzebuje do garażu pójść sobie posłuchać. Nie, no to jeśli do garażu to tak, a to już lepiej pójść na pizzę albo sobie, nie wiem, samochód zatankować. Znaczy wiesz co, dla każda potwora znajdzie swojego amatora. Więc tutaj nie mówmy, też tylko prawda. to też nie prawda. jest po prostu coś, czego ja osobiście szukam, czy ty. Tak samo zresztą ten ze wzmacniaczem gramofon, chociaż tutaj już normalną wkładkę można założyć. Więc to jest na pewno na plus 100 zł, więc ceny też jakieś takie nieporażające. Tego Philipsa za 100 zł to jest Germanic. Proszę. Stereofoniczny, germanowy. Tak, no, masz go, Tarek. Mam go i ja mam go jako sam wzmacniacz i to jest wzmacniacz, tak jak powiedziałeś, germanowy, bo to ktoś przerobił, ja go dostałem od Grzegorza i to fajnie gra ten German. No, Bardzo fajnie gra. do Tak. samego wzmacniacza można by było to kupić tutaj. Tak, dla samego wzmacniacza, on w ogóle u mnie leży, ja się go nie pozbywam, bo ja mam plan, w ogóle co więcej, ja swego czasu na eBayu widziałem cały zestaw do niego Do regeneracji. wszelkich elektroników, tak, do wymiany tych bebechów, to nazwijmy najogólniej, i to nie było jakieś drogie, jest cały zestaw do tego, więc on u mnie leży, on czeka, ja kiedyś zrobię, no kiedyś go zrobię, ale dużo rzeczy kiedyś zrobię. Znaczy Tak tutaj, wam dobra, powiem. żeby nie przedłużać, tutaj ciekawostką jest ten wskaźnik po lewej wychyłowy, bo on pokazuje wam stereo. Tudzież który kanał, czy lewy, czy prawy, gra głośniej, a gramofon z niego jest do wypieprzenia, bo jak widzicie, headshell jest... Bo to jest zwykła taka tarka, no. To tak, to znaczy headshell jest demontowany jednorazowo, czyli urwany. No nawet nie ma, tak, masz rację, tak, nawet nie ma. Urwany, Taki więc kiki gramofon dziurką bytu, jest więc to jest dziurką. jako wzmacniacz germanowy jak najbardziej za 100 zł. Okej. Fajna rzecz, No ładna, można coś jest sobie fajny zrobić. German, gramofon wyciągnąć, górę zaślepić i... I kupić jakiś inny gramofon i na tym położyć.
Też możesz przecież wyjście, wyprowadzisz gniazdo i możesz podpiąć. No, to chyba oglądaliśmy, 120 zł ten kombajn. To nie wiem dlaczego amplituda, no bo dlaczego by nie, kto to sprawdza. A to co samo, frezareczka znowu. Plastikowa, tutaj jest coś takiego chyba trochę biedniejszego niż to poprzednie. Tutaj znaczka chyba jakiegoś brakuje i no suwaczki 4, programatora stacji nie ma. Nie Germanik, to amplituda za 100 zł. Nie wiem dla kogo to jest skierowane. Znaczy samo to też fajnie na półce będzie wyglądało. Jako zdoba. Ten kombajn oglądamy. A to nie jest uniwersum? Nie, to jest Rosita. No, trochę wygląda jak Saba. Nie, to jest... A tak, Saba, ale pod Rositą, bo znaczek masz No tu właśnie. zielone Rosity podświetlone. No. Aha, magnetofon jest Philipsa. I Dual 1220. Czyli de facto to powinno być wstawione jako Rosita. Weź. No. Racja nie zatyka. Tu znowu mamy chyba tą samą iterację. Te kolumny całkiem grają. To są szerokie pasma Philipsa. Jak widać wersja pudełkowa. No i to jest to samo chyba, tylko... Nie, inne przyciski są chyba. O, i ten headset był tam wyrwany całkowicie. 150 zł. Powiem Ci, stosunek ilości, jakości, znaczy jakości i ciekawości, może nie będę mówił słowa jakość, tylko ciekawych egzemplarzy u Philipsa jest przerażający. Darek chyba zemdlał z tego nadmiaru. Nie, no bo właśnie mówisz o ciekawych egzemplarzach, no, No nie one teraz. są ciekawe, no. No dobra, ale jesteśmy w granicach 200 zł, no to tutaj też, no. Powiedzmy, jak coś wygląda, no to niestety musi też troszeczkę więcej kosztować, chyba że są farty. No farty też się zdarzają. Tutaj mamy... No, widzisz co mamy. No to jest ciekawostka właśnie, tak. To jest ciekawostka. Kombajn, nowoczesny, plastik, dykta. A ten gramofon jest tak na stałe, proszę pana. To on nie wyjeżdża? Nie. To żadna ciekawostka w takim razie. Tak się zabudowali w górę. Ja myślałem, że to jak jakiś Sony Akai było, że to fajnie wyjeżdżało, później wjeżdżało z powrotem do garażu. No nie no, tak... sądząc po długości, to raczej to by się jeszcze musiał złożyć 5 razy, żeby wjechać. No może troszeczkę wjedzie, no. Zresztą, zaczekaj, zobaczmy. Tu są suwnice jakieś tak... No może i trochę wjeżdża. Do końca tego... Tutaj plastiku pewnie się chowa. A przynajmniej powinna się chować, bo sądząc po ilości kurzu to się już nie schowało za którymś razem. Czyli tak, wyjeżdża. Trochę ruchu ma. No ale... Też jako ciekawostka, bo coś już można o tym opowiedzieć. Nie byle co, tylko ciekawostka. Ja szukam jednego tutaj, przepraszam. Dobrze, że nic pomiędzy tymi nogami nie wisi, dobra. Nie, tyle z komentarzy. A teraz? One, te nogi są raz szerzej, raz wężej. Przepraszam, musiałem. Okej, no to tutaj mamy zwykły też 220 zł, pan wycenia. Headshell chyba możemy wymienić, znaczy headshell, wkładkę możemy wymienić. Jakaś tam regulacja jest, więc to jest raczej tak jak niektóre wzmacniacze są, to jest skierowane do pewnych zestawów. Myślę takie gramofony, czyli jak już mamy amplitudę do tego, to bierzemy tu katalog i sprawdzamy jakie do tego był gramofon dedykowany albo z tego samego rocznika i wtedy zaczyna nabierać smaku właśnie i taki gramofon i taki zestaw w całości, bo pojedynka nie zawsze to urywa. Tu jest bardzo ładny gramofon. Direct Control, czyli pewnie nie na pasku, ale Direct Control. Z półautomat, autoreturn. I to, co jest najfajniejsze w tym gramofonie, w tej serii, bo Philips akurat to często wkładał, czyli waga. Tutaj jest waga wbudowana, więc jak to odłożymy, to możemy od razu sobie zważyć, czy mamy docisk igły prawilny, więc funkcjonalność przede wszystkim. Ogólnie taki w miarę ładny. Za 250 No i zł. cena niewygórowana 250 zł, Tak. jeżeli jest sprawne to. Tak, tutaj oglądaliśmy chyba te gramofony.
wcześniej, albo podobno, i tutaj jest całkiem dużo się dzieje, że tak powiem, po prawej stronie, więc jest też guziczków troszeczkę. Tutaj to sobie pominiemy niestety. Co ma gratisy? D5520. No, to już jest tak. Na cóż my spoglądamy? To jest... aha, ze wzmacniaczem gramofon. Plastikowy Philips. Szkoda, że te zdjęcia zawsze takie na raty są, no ale dobra. No jest po prostu ze wzmacniaczem gramofon i psioryba. Tutaj mamy, no niestety, patefon nas interesuje. No tak, to. Philips gramofon tutaj, ten wygląda dość okazję. Następna fryzarka to była, to ładny, ale uszkodzony. O, zobacz, tu masz, jaki ten jest śliczny. No jest ładny, ale już Ze wzmacniaczem też Germanem. Tak. Gdzie ty to przeczytałeś uszkodzony? Nie jest niesprawny. Gdzie ty to trafiłeś? No cóż, ale bardzo ładny gramofon. Tam jest napisane tam na tej głównej stronie, jak masz pod tytułem aukcji jest, czy uszkodzony, czy nie uszkodzony. Jest. No. Okej. Tutaj jest najważniejsze to, że ma takie elementy, jak na przykład tutaj podstawka, na przykład tutaj ta chromowana blacha na headshellu, czy tam tutaj nawet te nakładki na tych potencjometrach, te małe, okrągłe. Wszystko tu No jest. pokrywa jest, tylko szkoda, że nie jest napisane, co jest uszkodzone, tak? No, czy tam ale wie, czy nie wie, no. Ogólnie całkiem fajniutki, naprawdę vintage'owy gramofon z fajnym talerzem. O, tak to bym mógł określić. Tu się wszystko kupy trzyma, 320 zł. To myślę, że mogę od siebie, od serduszka polecić. Ultra, Artur i Philips. No dobra, to sobie to towarzystwo odpuścimy. Na część, tak. Używany. Tutaj znowu z samplitunerem. Tych z amplitunerem Philipsów wykichało. Tutaj też Rosita już odpalona. Tego szukałem, czegoś takiego. Tu też jest wzmacniacz, ale masz wychyły. Czy twój gramofon ma wychyły? O, tak jak mówiłem, propos tej blaszki. Tutaj ta blaszka już uciekła, spierdzieliła z miejsca zbrodni. I no, w zasadzie nam tutaj jest, bo jest. No bo to było klejone na coś w rodzaju ale widzisz, on też Philips zrobił takie coś. i to odpadało. Tutaj jest wzmacniacz, ale mamy również właśnie swoją drogą, nie licząc braku tej blaszki. No to ogólnie fajnie, no i nie wiem po co, ale ma wychyły. Gramofon z wychyłami, myślę, że na propsie. Tutaj znowu mam ten sam, co mieliśmy. Tutaj też tego mieliśmy, ale ten ze wzmacniaczem był. Tak, ze wzmacniaczem, tak, a tu jest wersja bardziej bez wzmacniacza. Maleństwo też tak troszeczkę frezarka już ten po kładce, no ale może się podoba, bo to jest kupa drewna i metalu, to nie jest plastik. Tylko jednak to już jest konkretny sprzęcik. Tutaj mamy Philipsa, to by pasowało do twojego magnetofonu. 450 zł. Linearny, proszę. No, linearny. No takie lata Zresztą 80. mówili, No. że linearne ładnie grają. No i ten ładnie wygląda, bardzo ładnie wygląda ten. No, fajny. Zgadza się, to jest bardzo ładna rzecz. No, tutaj nie ma co gadać. No, zdecydowanie. Lecimy dalej. Tutaj niektóre, przepraszam, będziemy pomijać, bo oglądanie na przykład tutaj tego Philipsa, no niby można. Tutaj znowu mam ten sam, 808. Używany, Tak, no, więc ten jest sprawny. się, Tak, to jest znowuż ten. Tutaj następny nam się były powtarza. za 100 zł, a za to już jest za 550 zł. Tu mamy coś takiego większego, 550 zł. No tutaj te potencjometry funkcyjne od wzmacniacza mamy po prostu na front panelu, a tam były na górze po prawej. No, kolumny jakie są? Jak z ciekawości. Transoniki Intermarket. No, to taki. I lecimy dalej. Taki market. To market, no. Ale to niemiecki market, więc taki fajny. Tutaj mamy też takie... Ja chyba to miałem kiedyś. Co się z tym stało? Nie pamiętam, przepraszam. Tak, miałem ten gramofon. Nie wiem, czy ktoś to wziął ode mnie, czy nie. Żyćku. No to jest tak, no...
na pewno obsuwanie z czymś takim jest bardzo fajne, bo tak jak powiedziałem, tutaj plastiku za dużo nie będziecie mieli okazji dotykać. To wszystko czuć, że to jest konkret. To nie jest spasowane stopami, tylko po prostu ładnie zrobiony kawał. Dobrze. No dobrze wyglądającego gramofon. Tutaj mamy już za 6 zł. Nie wiem czemu ludzie się podniecają tak tym, bo to jest no, moim zdaniem takie no Znaczy wiem czym się podniecają, tylko nie rozumiem dlaczego. Bo to jest tak, no paskowy napęd, ok. Masz tutaj sensory, które niekoniecznie muszą działać. I w zasadzie... No ale to jest powód do podniety. Sensorki, tak? Że raz na jakiś No czas możesz sensory, sobie... oczywiście. Okej, Fajna guma na talerzu no zgadza się, i sensory. Tutaj mamy co? i sensory. Tu mamy Grundika 2000. By musiał się obejrzeć, a jak się obejrzę i wstanę, to ja się rozłączę ze słuchawkami. Sobie tłuszę, ale to tutaj wylądowało, nie wiem dlaczego, czy pan płyty sprzedaje, czy... A może by tak pokazał z łaski swojej gramofon, ale tu jest dual. Bo kolumny Philipsa, dobra. No tak, nawet to napisał na górze. Brawo ja. Tu jest 777, mieliśmy ten amplituner 777. Aha, to ten już oglądaliśmy 777, natomiast tak. tutaj można się przyjrzeć. Mamy tą wagę, widać po prawej stronie, taką subakową wagę. Tego nie widzieliśmy, tutaj masz jeszcze diody, więc trochę bajerów jest przy tym Philipsie. Minimalistyczny, a jednak przyjemny. No i zwykły headshot. No i jednak waga fajna sprawa. No oczywiście można sobie kupić wagę tam dedykowaną, też droga nie jest, no ale jak już jest to. No dokładnie, no, tak jest. sobie myślę. Tutaj za 700 zł to sam na sensorach. Tutaj mamy Rosita Stereo Antyk, czyli Grundig Dual i Grundig, więc może i kolumny Philipsa, ale zobaczmy. Także dzisiaj taki odcinek konkretny, kozacki robimy to. A nie, magnetofon Philipsa, do tego nam się pojawił. Amplituner, cholera wie co to jest. Opisane jako Rosita, no i Dual, jak to Dual. To jest mebel, duży. Przez chwilę myślałem, że ktoś za oknem fajerwerki puszcza, to już bym stwierdził, że ludzi popie. Nieważne. Może jakie auto przejechało, albo ciągnik rolniczy. Możliwe. Albo przejechał po kimś ciągnik rolniczy. Dobra, tutaj zobaczmy sobie tutaj 222. 2 po 1100. Piękny design i serwis. No zobaczmy to. 1100 do negocjacji. Też masz sensorki chyba. Obudowa tak smutna ta. Ten gramofon ma lustro, tak? Widzisz, jak go tworzysz, to tam jest lustro od wewnątrz. No, jakiś pomysł, dlaczego ktoś pomalował plexi, tak? No, okej. Nie mój typ. Nie mój typ. 505 dual, nie. Tutaj mamy następny zestaw combo z kasetą dla odmiany po lewej stronie. O, tutaj już Denony, Adamy. Projeki. No Tak, już więc już się nam tutaj zrobiło. Denon. Tak. Namnożone. Tutaj przepraszam, pozamykam, bo mi się nie chciało zamykać w międzyczasie. I teraz tak, to by trzeba było tak, głośniki, kolumny, tego się boję. Ale mamy magnetofony, mamy, wiesz co, by wypadało poszukać odtwarzaczy CD, albo wzmacniacze jeszcze. W zasadzie nie widzę tu kategorii odtwarzaczy CD. Tak, żeby było śmieszniej. Philipsa. No jeden nam wyszedł przy okazji amplitunerów, tak? Tak, i Odtwarzacz był CD. świetny, no, za te pieniążki na dole uważam, za 600 zł, 2 razy 15,40. No to... Jak ktoś uważa, że to wysoka cena, no to ja powiem szczerze, no ja płaciłem więcej za uszkodzone takie CD z tym przetwornikiem, niż tutaj pan sprzedaje ten właśnie egzemplarz, więc nie każdy mówi co chce. Dobra, pierwsza to tam we wzmacniaczach mi oczka trafiło, chociaż to jest taki, tu mam dylemat, czy ten, no brakuje... Czy to jest... Tak, czy to jest Marantz, czy co Filip, bo ja Tak, tu coś takiego dokładnie. w Marancie widziałem. Zgadza się. Marantcu. Tak, no. No, poza tym tutaj masz co, Control Boost, no dosłownie Marantz, ukośnik Philips, no. Tak, ale to jest zajechany jakiś sprzęt, no to już... No, wyciągnięte, wyżegane, jak to woli z piwnicy i tyle. Dobra, tutaj mamy odtwarzacz, wzmacniacz, amplitudę odtwarzacz. Nie wiadomo, które jest czyje, więc lecimy dalej. Philips SQ22 wzmacniacz, złotych 180. Nie jest drogo, brakuje oczywiście jakiejś pierdółki, która jak wypadła, to nikomu się dupy nie chciał podnieść.
żeby to podnieść z podłogi i w końcu odkurzył i tyle z tego. A to co mamy? Jakąś 4, 8... Coś te tutaj takie kosteczki. Ktoś tu rzeźbił, wiesz, tak. Zresztą to jest mikser, Grzesiek. Wzmacniacz, mikser? Jest A napisane mikser rzeczywiście. Tak. Aha, gramofon, dobra. No dobra, czyli nadal nie takie sprzęty, które byśmy chcieli. Tu mamy wzmacniacz. Pisze wzmacniacz używany. Dobra, już się nauczyłem od Darka. Czysty, no bardzo czysty. Aż po oczach bije. Mamy wejścia, mamy kontur. No i w zasadzie tyle. To jest jeden z najprostszych wzmacniaczy z wyglądu, jakie widziałem. No czasami niewiele więcej potrzeba. No, gniazdo od góry, proszę, jak zrobili ciekawie. No ale tak, jeśli ktoś sobie celi minimalizm, no to tutaj to naprawdę wygrywa. 4 gałki, 6 przycisków, dziękuję. Kurde, no opada. Dobra, tutaj mamy znowu tych wzmacniaczy, też będzie dużo takich no nudnych. Tutaj tuner nam się trafi, bo to wzmacniacz, tak? No będzie tu już jest przemieszane, bo tutaj następny Music Center wyskakuje. No bo to też nie wiadomo co to jest, czy to jest wieża stereo, bo ta Allegro to akurat są jako wieże stereo, czy coś innego. Ja tutaj te parę otworzę. No też to wszystko jest takie dość generyczne. Myślę, że dopiero jak pewną kwotę przekroczymy tutaj, to zaczną wyskakiwać jakieś rzeczy, które no może nie tyle, że powiem górnolotnie są warte uwagi naszej, ale po prostu wizualnie jakoś tam powiedzmy no nawiązują równomierną walkę z produktami japońskimi, bo tutaj no ten Philips też w zasadzie nie ma się do czego dopieprzyć. Trochę wygląda jak Akai. Wszystko jest na miejscu. No, tak jak powiedziałem i będę to powtarzał jak mantrę, te rzeczy niekoniecznie muszą wyglądać w pojedynkę ładnie, ale jak już macie je skompletowane, te gałki pasują jeszcze 2-3 piętra w górę, te przyciski, to wszystko też się jakoś pokrywa, zaczyna to mieć sens po prostu, taki wzmacniacz, a w pojedynkę nie zawsze on się broni. Ten tutaj, no mówię, no, tego z daleka też się nie pomyli, jest niczym innym tego Philipsa. No może ewentualnie po pijaku z grundikiem, ale to trzeba było mieć grundika i być po pijaku, żeby to pomylić, więc no, raczej nie pomylicie tego. Integra. Ma to jakąś moc? 80 W, no proszę. Słabe nie jest. Do Altusów jak znalazł. Ten tutaj jest chyba troszeczkę ładniejszy, 280 zł, bo ma, jak nasza tutaj polskie produkty, ma już diodowe V-metery. Opisany jako radiola, tak? Mhm. Taki jest napis na front panelu. Radiola. Jest radiola. No i Philips. No jak już mówiłem, Philips miał różne egzotyczne marki. No to już mieliśmy. Dobra. Lecimy dalej. No tutaj też wzmacniacza są tylko 3 strony. Będzie trzeba to pisać po prostu Philips CD, myślę, w wyszukiwaniu na samym końcu. Skończymy na CD-ka, wskoczymy jeszcze w kolumny głośnikowe. Tutaj ze wzmacniaczami, tutaj no to mieliśmy akurat ten wzmacniacz w amplitunerach de facto. 350 zł tu jest wyceniany. Tutaj mamy wzmacniacz, ten już jest z wychyłami, więc zawsze to jest na plus takie żółte, no ale do tego, tak jak powiedziałem, no trzeba dołożyć tuner, no. Bez tego ani rusz. Ale jak już by był tuner tak samo podświetlony, to już jest ładnie. Jakby była jeszcze kaseta, to jest zdecydowanie ładniej. Tu mam 4,5 stówy za takie... Ja też się zastanawiam, czy będą naprawdę takie drogie rzeczy, jak jeszcze kiedyś nam dawniej wychodziły. Philipsa? Pamiętam, żeśmy już, tak, Philipsy, żeśmy kiedyś dawno oglądali tam przy jakiejś innej okazji. Mhm. To tam było kilka ciekawych perełek, jeśli chodzi o Philipsa i we wzmacniaczach. Natomiast tutaj, no zobaczymy, bo na razie, kurczę, nie widzę, żeby coś było. Dux. Czyli Philips, tak? No już wcześniej był Dux. 500 zł, czy to... Tu ciężko mi powiedzieć, co o tym myślę. Myślę, że nie myślę. No i dokładnie tak jest. To myślisz tak samo jak ja. Myślenie wyłączone, jak się patrzy na takie Tak, rzeczy. patrzysz się, obsługujesz, no ale z drugiej strony za zamkniętymi oczami też można posłuchać tego sprzętu. To jest następny Dux. Tutaj to pominiemy, bo to też jest takie dość generyczne, tak? Pewnie gra dobrze. Cenowo też to nie jest taki, no 720 zł za zestaw.
sumie, znaczy tego nie powiedziałem, Philips będzie dobrze grał. To nie jest tak, że my się czepiamy, że to jest badzie, bo to będzie bardzo dobrze grało. Natomiast kwestia tego, że no tutaj wyglądało troszeczkę jak Schneider, trochę kulało co wszystko. Jeśli chodzi o zestawy. Tutaj nie mieli pomysłu, tak jak powiedzmy te radiole, te centra muzyczne jako tako robili. Tak tutaj brakowało jakiegoś takiego designu. Coś próbowali kogoś naśladować, nie wiadomo kogo. Albo co gorsza próbowali zrobić coś swojego. No i tak wyszło, że mamy tutaj na przykład wielką pustkę na środku panelu od wzmacniacza, bo się nie interesuje. Nie mieli na to pomysłu, dokładnie, nie mieli na to pomysłu, jak to co gospodarować. No, a ta pustka niekoniecznie jest taka dobra w sprzęcie audio jednak, warto, bo to propos magnetofonu, które się oni za wszelką cenę właśnie starali się uniknąć, żeby takie puste miejsca pojawiały się gdziekolwiek, choćby to miało być zadrukowane wielkim napisem lewy, prawy, ale po prostu było. Końcówka mocy Grundig A5000, no to jest rarytas, tak a propos. Ta A5000, że tego preampa mieć, no tu masz preampa. No, coś dla ciebie, Darek, bo ty masz brązowe, nie? Nie, no ja mam srebrne właśnie. Aha, no to nie dla ciebie. Tak, ja mam srebrne właśnie, dlatego mówię, No znowu mam że nie widziałem za bardzo brązowych magnetofonów. Aha, no okej. Teraz tak. Tu jest Amplituner. Ukrył się tutaj 1600 zł. No to jest też takie już, to mi się podoba. To zdecydowanie jest w moim klimacie. Tutaj też jest z czymś problem, nie pamiętam czym. Właśnie te topy miały jeszcze, być może te sferki, tak samo jak tam powiedziałem, tak samo tutaj. No to już nie wszystkie te pola się świecą. No i to nie są takie właśnie typowe właśnie ekraniki, że jak to pierdzielnie, to możecie chyba szukać drugiego na części. Tu to pierdzielnęło, natomiast z tego co pamiętam, to całkiem niezły Amplituner. Do tego ładny. Trochę jak aparatura pomiarowa. Podejrzewam, masz rację, że nie wszystko świeci i w tym jest jego problem. Dokładnie. Dobra. Tutaj jeszcze o te wyższe ceny obijamy. 1600 zł, proszę pana. Amplituner. Coś takiego mieliśmy wcześniej. Podobne. Dość. Być może ten jest ciut większy. Ale okej, to może się podobać. Ten może się podobać, tutaj nie mówię, że nie. Wiem, że to tak może się podobać. Dwoma głośnikami. No może, no to też jest to, że czasami na zdjęciu coś nie wygląda, w rzeczywistości wygląda ładnie. No tak, tutaj na zdjęciu tak to wygląda średnio, no ale zakładam, że może trzeba jakiś trzeba sprawdzić też jakie parametry, bo się okaże, że to był topowy. Tutaj co mamy? Mamy Technicsa. Tego Technicsa miałem. Lecimy dalej. Tyle z tego. I tylko tyle. No. Philipsy. No ładne Philipsy. Dwudrożne Philipsy. Mam 8 cali na basie. I coś tam na wysokim. Widać, ktoś już wymienił z kablami, więc poszedł pod podpornicę. Albo łotek i wyrąbał sobie drogę ku światłości. Dobra. I tutaj Philipsa chyba skończyliśmy, bo tam różne cuda zaczynają wyskakiwać. Niekoniecznie tak, już inne rzeczy. No to właśnie tego się obawiałem, że z Philipsów nic drogiego nie będzie. Jeśli chodzi o wzmacniacze. No bo wieżę sobie odpuścimy, chociaż wieżę też powinniśmy zobaczyć, ale wież będzie od zakichania tych takich właśnie lat 90., więc nie chcę tam chodzić nawet. Tak zwanych paździerzy. To... Okej, ale Philips może, no zobaczmy, 800 zł. FB 820, które to będą? Czy to wszystkie trzy są Philipsy, tak? Czy wszystkie trzy, tak. Te mamy z membraną bierną i mamy plaster miodu na wysokich tonach. Na niskich tonach, jejciu. W ładnym stanie dość, ta membrana nie jest pokancerowana. No membrana bierna zapewnia taki dość miękki, przyjemny bas. No to też są Philipsy. O, te pierwsze widzę, takie już lata 90. bym powiedział, tradycyjne aż do bólu. Wysoki, średni i dwa niskie i wszystko w temacie. No i te tutaj były swego czasu trochę taniej, no bo tutaj mamy ten Basser Reflex. To jest Tuned Bass Port, przepraszam. Natomiast z tymi głośnikami jest jedna sprawa. Jak to pierdolnie, to jesteście... Bo to wszystko jest zaklejone. Tu nie ma śrubek. To jest po prostu zaklejone klejem i to chamskim klejem. Żeby tą kopułkę choćby nawinąć cewkę komuś, to musi to wszystko rozpieprzać. Wiesz, czy mi przerabiałem to, rozpieprzałem
To czy nawet nie ja. Po prostu gościu, który dostał to do regeneracji, rozpieprzał i po powrocie to wyglądało troszeczkę gorzej niż po tym, bo trzeba było tam podważyć, dużo siły dać. To jest chyba wada tych Philipsów, że Ale a propos jeszcze tego plastra miodu, co przed chwilą powiedziałeś, bo tam czytałem komentarz plaster miodu. Tylko, że jak spoglądasz na to od zewnątrz, to nie widzisz, że tam jest plaster miodu, tylko to jest płaska membrana, tak? Bo nie jest uwidoczniony przekrój tej membrany, że to jest plaster miodu. No to tak jak... No to tak jak kurde wchodzisz do samolotu, tak, do jakiegoś A380, lecisz na wakacje jakimiś Emirates czy innym, no i badasz ten kadłub, czy się samolot nie rozleci, no to tam też jest tam konglomerat różnych produktów, też te ścianki czasami są z plastra miodu, ale nie mówisz, o widzę, że poszycie jest z plastra miodu. Nie, widzisz, że poszycie jest z blachy aluminiowej, wydaje ci się być lotniczej. Tak samo tutaj, no tam ktoś mi zwrócił uwagę, znaczy tam ktoś w komentarzach zwrócił uwagę, że to nie jest płaska membrana, tylko to jest plaster miodu. No nie, no to jest płaska membrana, a jest zbudowana w środku jak plaster miodu. Oparta o plaster miodu po prostu. Tak, ale z zewnątrz ona jest tak samo jak, no mówię, no wchodzisz do samolotu, klepiesz go przed wyjściem, jakby miało to cokolwiek zmienić, tak? I myślisz, że klepiesz blachę, nie, no klepiesz plaster miodu, bo to jest często zrobione jako plaster miodu, tak? Żeby było lżejsze, a wytrzymalsze, więc no tak a propos, bo to czasami jedynie czego nie lubię, często naprawdę takich męczących, głupich uwag, bo mnie czasem, ja ci powiem, głupie komentarze mnie męczą. Zaczynają mnie drażnić, dlatego nawet na nie nie odpisuję. I teraz mi się, a propos właśnie tej membrany, mi się przypomniało. Ja mówię, że membrana jest płaska, nie, ktoś mówi, to nie jest płaska, to jest plaster miodu. No kurwa, no to tak jak sama opona w samochodzie. Opona w samochodzie jest z gumy. Nie, opona w samochodzie ma wzmocnienie stalowymi drucikami. No i idąc tym tokiem rozumowania, można czasami dojść do absurdu. Także ja myślę, że czasami jak się mówi, to się mówi do mądrych ludzi, a nie do jakichś takich... Znaczy wiesz co, my tutaj jesteśmy po to, żeby też troszeczkę, tak moim zdaniem, nakierować ludzi, żebyście też zaczęli, może z małą pomocą naszą, też jakichś wyborów dokonywać, bo naprawdę tego sprzętu fajnego jest dużo. Niekoniecznie to muszą być za miliony monet sprzęty z najwyższej półki, bo tego po prostu nie wytrzymujecie. Nie potrzebujecie, no tak samo jak ja kiedyś miałem znajomego, który kupił sobie ogromne kolumny na 30 cm basach, a powiedzmy jego salon to był taki, że to była kanapa, był jakiś stolik kawowy, było przejście pomiędzy tym a komodą i była komoda, tak? I to była długość salonu. Mówisz o panojach? Nie. To po prostu było akurat atele na 311 czy 312. I on mówi, jak to fajnie gra, jak to fajnie łupie. Fajnie łupało za ścianą tego salonu, bo dopiero tam bas zaczynał się rozkręcać. Ale nie, no kupił duży, bo potrzebował duży, no bo grają lepiej. A to jest guzik, nieprawda, niekoniecznie dużo grają lepiej. Ja zawsze koncerny staram sobie i udowodnić przede wszystkim, że mały też potrafi świetnie zagrać. No, dzisiaj będą tutaj przez Artura, którego poznałem testowany, na przykład Onkyo SC430, tak? Ty, Darku, a ja mam wrażenie, że Artur już wszystko przetestował, tylko po prostu nie mogę się odezwać, bo ja mu napisałem, że nagrywamy, więc tutaj jeszcze jest ten... Okej. Te Onkyo bardzo fajnie grają. Ja to zresztą, żeśmy dzisiaj w czasie dnia z Arturem rozmawiali, że ja w Jaworznie mam te Onkyo ustawione, to naprawdę one tak nagłaśniają pokój, nawet taki dość spory, że trzeba je hamować. A maleństwa, ale bardzo głębokie, z bazrefleksem. Tutaj Artur, będziemy rozmawiać, ale ty masz starszą wersję, ja mam nowszą wersję, natomiast myślę, że jedna, jak i druga wersja bardzo dobrze daje radę, więc... Więc jak to mówi się, ciągną jak stara nieboszczka. Okej. Tak. Dobra. To jest coś takiego, na co nie wiem, na co spoglądam właściwie, bo to jest co? Dwudrożna albo szerokopasmowa nawet kolumna. Może być do góry basrecze z przypadkiem ukrytych. Ale nie, to nie. To może do innych celów, ale nie do naszych tutaj. No jak widać, tych Philipsów taki typowo, taki vintage. No niestety dużo nie ma, bardzo szybko te 22 strony przeskoczymy, bo nie będzie na czym rzucić oka. No tutaj ten... Ale to jest, Grzesiek, to nie pierwszy raz właśnie, jeżeli chodzi właśnie o Philipsa. Nie wiem czemu tak jest, bo to tak jest od bardzo dawna, że Philipsa głównie są już takie te modele tych głośników, zestawów głośnikowych, takie lata 2000 plus. Tych starszych jest niewiele, może tam coś wyjdzie pod koniec, jak cena wzrośnie. Aha, natomiast no tak, bo to nadal mamy po 900 zł masakra.
tak, no czwarta, bo... piąta strona poniżej setki. Zapomniałem o tym zupełnie, że No, ceny idziemy. Ale mam nadzieję, że też No i coś też tutaj trafi na fajnego. pewno wypadną te filmy, przepraszam, nie filmy, na pewno wypadną te Philipsy na tym wysokotonowcu na wstędze. Tego też będzie cała masa, bo to też biega tabunami zazwyczaj po tych Tu obstawiasz to samo, co ja portalach. obstawiam, że to jest właśnie tak jak te Tak. szarpy, co mam, nie? Że tutaj mam płaskie membrany, tak, ale to jest maskownica. Pod spodem mamy normalne Tak. okrągłe głośniki, ale miało być płasko, miało być nowocześnie, to zrobili płasko. No i dokładnie, no i ktoś powie, że są płaskie membrany, no ja powiem, No nie. że są okrągłe. I można dyskutować tak dłużej. No i to jest właśnie taka dyskusja. O, takie proszę, stranie 90 zł. I to jest taki zestaw głośników, który jest wstępem do dobrego słuchania muzyki, moim zdaniem. 90 zł. Do negocjacji. Jeśli są sprawne, teoretycznie są, to tutaj pan Kacper za 90 zł coś, czego już można słuchać. Ba, sprzedać coś, czego można wywalić tą scenę i użyć w innych konstrukcjach, bo to jest głośnik scenowy tutaj. Wysoko średniotonowy, powiedzmy, więc 90 zł, wątpię, żebyście same te głośniki za tyle kupili, więc tutaj akurat moja łapka w górę, nawet chyba maskownice są, bo one są ściągane, to jest taka siatka jeszcze, więc absolutnie kompletne kolumny. Na początek, czy tam do małego pomieszczenia, będziecie Państwo zadowoleni. Dziękuję. Kurtyna pana. 90 zł, masakra. Dużo tanich, fajnych rzeczy. Tutaj znowu takie wieże, bo tych wież Philips cały czas produkuje. No, teoretycznie zobaczę na te głośniczki za 100 zł, tak? Nie są małe kolumny, do negocjacji. Może i z tyłu jest dykta, 6 ohmów. Ale co jest? Mamy membranę bierną w obydwu kolumnach po boku. Więc też jest bardzo ciekawe. To ciekawa sprawa. To już z samej ciekawości można Za 100 zł, kupić, tak. podłączyć, zobaczyć jak gra. A jeżeli fajnie gra, to można to zawsze jakoś jeszcze sobie zmodyfikować. Zgadza się. Takie skrzynki, jakiś środek, jeśli tam jest jakaś zwrotnica, wygłuszenie, można to jeszcze spróbować doszczelić, bo nie wiem, to jest, no tak, membrana bierna. Czyli obudowa otwarta, tak, wiem o tym, że obudowa otwarta, ale w sumie zamknięta, tak? No to o to chodzi. No ale oranżadę, więc to jest akurat, no. Można sobie, przewody wymienić na 2x2,5 w miedzi, bo tutaj widzę też, że jest jakieś takie dziadostwo. No. No, więc I to nie są kable, to są przewody, także... No okej, ale no za tą kwotę? No nie, no to mówię, że tak. No z ciekawości, jak ktoś ma, no trzeba mieć wolne moce przerobowe, to znaczy wolny czas po pracy i można się czymś takim zająć, jak ktoś ma wolny, ma ochotę. No dokładnie, no mówię, te Philipsy, może i to nie jest vintage, ale powiedzmy to będzie współpracowało całkiem grzecznie z jakimś starszym amplituderem. To go nie rozwali, to mu nie zaszkodzi, a może fajnie zagada. I o to w tym wszystkim chodzi, bo te kolumny akurat były chyba przeznaczone do takiego wzmacniacza tam zestawu, który udawał lampowy nawet. Philipsa tego tutaj nie mieliśmy, to swego czasu kosztowało parę złotych. No teraz to mówimy o sprzęcie, który ma powiedzmy około 8 lat, może 10. Tej daty są te głośniki, więc takie nowoczesne. Ale zobacz, znowu wrócę do tego, jak ten Olix to miesza. Tu jest mydło i powidło, jak tak patrzysz. No ale na razie według ceny jedziemy, Darku, więc tutaj no... No to, ale to według ceny też można byłoby to porządnie zrobić, a nie byle jak. 115 zł. Tutaj nawet nie wiem, co powiedzieć na temat tych kolumn. Są Philipsy Made in Belgia. 40-watowe, 8-ohmowe. To wieżyczki jakieś. No tak, to trzeba wiedzieć, jaka też jest tego waga, bo po wadze też można troszkę rozpoznać, jak to waży 1,5 kilo, jak te co tam... Te Sony. Te Sony, Tak, z to jest membraną niesamowite. Membrana Tak. bierna zrobiona całkowicie z papieru, łącznie z koszem. Był papierowy. Masakra. To jest mistrzostwo świata, to właśnie jest tak, to są właśnie takie kolumny też dla takich domorosłych fachowców, że jak widzi Sony z membraną bierną, no to by jeszcze to policytowali, a bierzesz to do ręki, nie wiadomo co z tym zrobić. Jak to kilogram waży, mówię 1,2 kg to wszystko, a skrzynka nie mała. No nie ma, To jest w ogóle fenomen, jak to zrobić, żeby wyglądało coś powiedzmy na 5-6 kilo, a ważyło 1,2 kg. No to, że już więcej tych Sony nie kupię, to jest moje zdanie. A tutaj jeszcze będą te głośniki przenośne przecież pewnie, no. Tak, no ja właśnie te widzę, Philipsy że... ostatnio też dostałem w prezencie. Nawet nie wiem, No czy to one też są od wieży przecież, wiadomo. Mam nawet tą wieżę, bo też dostałem.
Aha, też do, No, okej. z ciekawości rozbiorę, bo tam nie wiem, czy one są trójdroczne, czy dwudroczne, czy to udaje tutaj kopułkę właśnie. A kurde, mogę się zaskoczyć, powiem ci. Piękny dźwięk, mocny, piękny dźwięk. To powiem ci, przekonuje mnie pan. Może wyjmę z garażu? Z bagażnika, przepraszam. Aha, to jeszcze nie wyjechały z bagażnika. No to długa droga przed nimi, bo z bagażnika, tak jak mówisz, albo mogą skończyć w garażu, albo mogą skończyć na dworze, później w kotłowni, w salonie, gdziekolwiek, więc nim dojdzie do odsłuchu, to Aha, długa droga przed nimi. dokładnie. Więc tutaj jeszcze trochę przed nami. No, następny. Tu mamy za 150 zł te same głośniczki bez maskowni. Tak, są tak, zdjęte. one będą się powtarzać, bo są dość bardzo, popularne ale głośniki. bardzo dobre. Są bardzo dobre. Ale faktycznie tamte były najtańsze, tak jak mówiłeś, 90 zł, tak, No to jest, było to mówię, najtańsze ich wydanie. I tu o dziwo warto. O, tutaj jest sam głośnik. Widzisz, on jest sklejony na amen. To wszystko jest posklejane, jak to spalicie, bo coś tam, no to wyjmijcie kopułkę. Proszę. Nie ma śrubek z tyłu. No bo to chyba ultradźwiękami, wiesz, spajali to wszystko do siebie, nie? No, tego nie wiem, aż jak zaawansowany to nie jestem. Tutaj są jakieś nowości od Philipsa, ale sobie zajrzymy. Szerokie pasmo. No szerokopasmówki, tak, no to już widać po tyle, że to są szerokopasmówki. Muszą trochę. O, następne to są 726, czyli czarne. 160 zł. Tutaj już mamy DX kolumny. Tak, dwie kolumny, dobrze. No, srebrzankę ktoś miał pod ręką. No niestety, także to do Ale zdjął odnowienia. tabliczkę znamionową. Albo zdjął, tak, albo wymaskował, ale pieruńsko pomalowany, widziałeś te... I do tego O proszę, unitra. i ta unitra stała koło tych kolumn, jak je malował. No pewnie tak. No, bo na nas. Dobra, nie patrzę. Ale okej, same, to się 169 zł, jeśli są dwie kolumny, no to te głośniki są coś warte tutaj, tak a propos. Tak, Tak, żeby się nie tak. śmiać do końca z tego, te głośniki nie są złe. Tutaj jest takim oczkiem, to ten głośnik ma dość specyficzną budowę tam w środku. To kiedyś oglądałem bodajże, ale no pamięć już zawodzi. Wiem, że on jest specyficzny, to jest tak typowo zrobiony właśnie głośnik, jak zwykła kopułeczka. Okej, co my tu mamy? Głośnik, no tak, wirelessy jakieś, Philipsy, tutaj mamy MZ9 na 22, czyli znowu jakieś wieżowe. Zastanawiam się, że to jak przekroczymy te 500 zł, to dopiero coś sensownego z Philipsa. O! Do renowacji. Lubimy takie tematy. No, 200 zł. Co jest pierdzielone? No właśnie. Prawie kolumny. Jeden średniotonowy ma uszkodzone zawieszenie główne, wszystkie głośniki no to jeszcze ten, w jednym zawieszenie. No okej, no to W średniotonowcu, no to są takie można już zrobić. klasyczne, powiedzmy, nie do końca małe Philips. No, zawieszenie czy membrana. Ale tak, teraz widzę, to jeszcze czymś opaćkane jest, to chyba najlepiej byłoby mieć coś na podmianę w ogóle. Tak, wymienić ten głośnik i wszystko po robocie. No ale 200 zł, obudowy nie są małe. 20 na basie siedzi, bo 8-calowy buffer. Bardzo dobry średniotonowy, bo to jest AD5060, więc tutaj nie ma miękkiej gry. Po maskowicy jest trochę roboty, ale no, powiedzmy, to są vintage, które jak spieprzycie robotę, to spieprzycie robotę. No, 200 zł. I wyrzucicie. Tutaj mamy co? 200 zł następny. Ten chyba mam. Nie słuchałem ich jeszcze. Tak a propos, jeden z widzów się dziwił, dlaczego nie słucham niektórych kolumn. Nie mam czasu. Albo za dużo tego jest i tyle. A tak naprawdę, żeby posłuchać kolumn u Grzecha, to trzeba mieć dobrą formę fizyczną, bo No. żeby się do czegoś dokopać, to najpierw odgruzować, to nie jedna siłownia przy tym wymienka, więc to też ma swoje takie plusy dodatnie albo plusy ujemne, albo przypakujecie przy przerzucaniu dziesiątek kolumn, no albo się człowiek zmęczy i zadyszki dostanie. Okej, pokliknąłem. Dobrze, czy kliknąłem, czy źle kliknąłem? Nie wiem, Grzechu, no na Źle razie kliknąłem. tak ciekaw. 13 Jak strona. źle? No Dobrze. 13, no. No to dobrze. Dobrze, bo byliśmy jeszcze... Na 12. Tak, na 12, więc jest 13. No dobra, czyli tutaj mamy też jakieś, tutaj coś takiego by było w miarę w ładnym stanie. No wysoki, no ale głośniczki z innej parafii są.
Albo ten już jest kopułką przysłonięty, a tamtego jeszcze pan przoszczelił na kopułce. Tak, a nie, bo to jest, nie, to jest przemyślnie zdjęcie zrobione, wiesz, Grzechu, nie może, jednocześnie masz 2 kolumny, ale nie możesz porównać głośników, tak, a przynajmniej tych kopułek No to już kopułki widać. przeciwkurzowych. No Tak. wiem, no Teraz. O, tutaj już trochę pan, no, dobra, widzisz, możesz. O, teraz. A, dobra, bo ja Jest. myślałem, że tutaj. A tu pan miał dobrą wolę jednak, można sobie zobaczyć, że nie jest tak jak powinno. Znaczy oni to mogli zrobić specjalnie, bo te kolumny niekoniecznie były przeznaczone do tego, żeby grały na otwartych obudowach. Więc jeśli to są takie same po prostu głośniki, oznaczenie z tyłu, to mogą być tych samych kolumn. To akurat, no nikt się w tańcu nie pierdzieli po prostu, jeśli maskownica była zamknięta. Znaczy nie, ja myślę, że ktoś te kolumny odnawiał, bo tutaj pan napisał, że brak z tyłu plakietek, nie, w ogóle, więc ja myślę, że ktoś te kolumny odnawiał i przy okazji odnowienia kolumn wstawił taki niskotonowy, jaki wstawił i tyle. Telestereo, czyli co, do telewizora czy do kościoła? To telestereo, to do Ale zobacz, kościoła hi-fi, no to było nie. Samo stereo. 20 watów 4 ohmy. Do telewizora. Ale niskie prądy są Philipsa. No powiedzmy, że do telewizora, bo czasami to tak jest napisane, jakby to było do telewizora i to ludzi też zraża. Tutaj po raz setny, wiesz, przypadek tych grundingów RTV-ów, nie? Ale co Wszyscy, z nimi nie tak? RTV? co, no, bo one tak po nazwie można pomyśleć, że są do telewizora, nie? Nie RTV, tylko TV Boxy. Tak. A, TV Boxy, no widzisz, a dzisiaj też z Arturem mówię do Artura RTV, on się nic nie odzywa, to TV Boxy, Bo nic tak. nie rozumie. No bo nie, bo myśli, że o czymś nie wie, tak, a to ja już czasami plotę normalnie, tak, nie No, RTV, tylko Ale TV Boxy, czekaj. a RTV dlatego, że do telewizora. Tutaj są też odwieże niestety. Ale to na dole mnie zastanawia. Bo to ten przód jest taki obleśny. 100 watów, kurczę, no to... No, Home Cinema Speakers, no to wiadomo, że to jest nowe. No Zobacz, to znaczy, że była też cała reszta, tak, że to były, że to takie no, nakładka taka, wiesz, nowoczesna. głośniki główne, tak, takie Tak, pierwszego rzutu. Tylko nie wiem, czy to na dole to nie jest membrana bierna. No tak wygląda, znowu powiem, jest płaska, więc Lubisz to. to jest płaska. I to jest, no ale 52 cm wysokości, to takie małe nie są jednak, ja myślałem. No być może sprawdzić, to są takie do sprawdzenia. Model jest podany, więc możecie sobie sami sprawdzić. My lecimy dalej. Ja tylko tak zaznaczam, że zainteresowało mnie to. Retro głośnik przenośny, widać retro. Znowu MCD 716. Tam były 720, 723, tu mamy 716 na wsędzie. Ma to sens. Okej. Tup. I nadal nie ma vintage'u, to jest 300 zł, 500, no powiedzmy. Nadal, no. Tutaj może Quadral Philips. Dlaczego Quadral Philips? Bo na maskę... Quadral Philips. A, czyli to są Philipsy, No, to były widzisz, Quadrale. teraz, Dobra, pan na tak. dwie akcje w jednej cenie, no. Czyli Philipsy, dużo śrubeczek. To lecimy dalej. Myślałem, że będzie ciekawie, ja po prostu łapa mnie już boli od scrollowania tych Philipsach. I nadal nic nie ma. To jest bólem tyłka. Bo Philips też całkiem ładne kolumny. O, dobra, to sobie sprawdzimy. Swoją drogą mam Philipsy wyprodukowane w Niemczech. Taka propos ciekawostka. Podobno być może do tych. No, podobne do tych. Tylko niestety nasi w środku byli, więc każdy głośnik pewnie z innej parafii. Ja to kupiłem przypadkiem, bo zapomniałem, że to są spieprzone głośniki. I po pół roku kupiłem je od tego samego sprzedawcy po prostu na żywo, bo zapomniałem, że to one. Dopiero po przyjeździe do domu się skapowałem. O kurczę, przecież ja to oglądałem. Dobra. Tutaj pominąłem. Dobra, wrócimy. Przepraszam. Bo na samym końcu było coś takiego, co... Tutaj pan bardzo ładnie artystycznie logo nam rzucił Philipsa. Szerokie pasmo. 350 zł. Na Philipsie. 4-ohmowe. 3 watowe.
to w zasadzie kolumny do tego małego wzmacniacza, co oglądaliśmy. Tam mniej więcej się pokrywa nawet mocą. To jest właśnie taki zestaw, nie wiem. Do tego maleństwa, co Do sypialni, malutkie Philipsy, malutkie, to pewnie skuteczność jest spora i wio. Tutaj jest ładnie logo utrzymane. Te logo to jest naprawdę ból tyłka. Czasami. Czteromowe. Co tu się odpieprzyło? No właśnie. Łyczek orzeźany. No tak właśnie, no to tak. Nie wiadomo, Nie co ma to wyjścia. zrobić. Trzeba sprawdzić. Nie wiadomo, o co chodzi, więc trzeba sprawdzić. Nie, no chyba tak miało być. Szerokie pasmo plus niskotonowy. Tak miało być. I coś czuję, że Tak. Japończycy się brandzlują do tych kolumn. Oj, widzisz, bo ci jestem sam się zaskoczyłem. To jest rocznik 67. 30 cm, tak, będą Japończycy podnieceni. 160 niskotonowych i 125 szerokopasmowy, tak? 20 W, 55 do 20 tysięcy Hz. No, powiem ci z kategorii tych kolumn ciekawych. No to zobacz, tak? Ile to jest 30 50 czegoś? tysięcy jenów. 50, czekaj, ja sprawdzę tak z ciekawości, bo to jest 50 000 ciekawe. jenów. No bardzo ciekawe. Już Grzechu, już. Po dzisiejszym kursie 50 000 jenów. Pewnie 5 zł wyjdzie, ale dobra. poczekaj. Niecałe 1300 zł. No i 50 proszę. tysięcy jenów. Mówiłem, są tanie kolumny w Polsce, które Japończycy przeciwnie do nas. Znaczy dla nich to jest egzotyka, nie? Oni żegają, podejrzewam, Sony, Samsung i innymi rzeczami, które dla Tak, nas no są, to ale... jest po prostu odwrotność, tak? Często my się właśnie łapiemy na te japońskie sprzęty, mój Boże, jeszcze jak jakiś jest przetwornik w białym kolorze, czy inny Fostex, tak? A oni z drugiej strony Do czegoś takiego. pożądają tego, no ale to jest jak mówię, no najnormalniej zrozumiałe, no dla nich to jest Ale nie, no to cena jest egzotyka. 400 zł, to też pan wie w miarę co sprzedaje na polski rynek. No to dobrze, 400 zł, a tam prawie 1300. No, to eksport drogi do Japonii, panie. Tanie byłoby... No, można podpowiedzieć, że założyć sobie konto na eBayu i Do to tak jak Japonii ja na jest przykład kupuję sprzęty, jak ktoś do mnie z Japonii, tak, sprzęty przysyła, a tu mówię akurat o obiektywach, aparatach fotograficznych, tak, i to w drugą stronę idzie, więc Można by było coś porobić. można by było, a to wbrew pozorom jest bardzo proste. No okej, bo właśnie komuś podsunęliśmy pomysł na biznes i wykończymy sami siebie. I tak, bo bardzo, naprawdę ja bardzo wykończę, jeszcze sam mogę sprzedać do Japonii, mieć miejsce i w końcu sobie wszystko porozkładać jak należy i zacząć słuchać muzyki. No a pytanie, czy oni też się na to tak rzucają, że ktoś tam wystawia jako bibliotekę, nie znaczy, że ktoś to kupi. Tutaj mamy co, banka No, Lucena. ale to jest normalne, tak? No to tak jak i u nas w Polsce. Zresztą ty sam często mówisz, tak, że ktoś wystawi tam, powiedzmy, tam już tego przysłowiowego dragona, że za ileś tam, wiesz, za walizkę pieniędzy, ale czy ktoś to kupi? Niekoniecznie, no ale cena jest. Zobacz, no tutaj masz za jaki głośniczek. Made in gdzie? A umiesz rozczytać to? Bo ja nie widzę. Próbuję. Czy tam w ogóle coś jest? England. Celestion. Aluminiowy, panie. No tak, to jest Celestion, teraz widzę po Google. Czyli masz za 420 zł. 20 zł. No. Coś, gdzie masz na dole już Celestion, no to już jest fajnie. Co do tego Philipsa. Tutaj głowy sobie nie dam obciąć, ale ten Philips być może znaleźć się tu przypadkiem, bo tu powinien być Perles. Tak na mój chłopski rozum. Być może to było Ciekawe, czy w drugiej kolumnie też jest tak samo. A tego nie wiem, ale mi się wydaje, że to powinno być coś innego. No jest dużo baz, tak, miałem te kolumny z tymi głośnikami, zdecydowanie jest. Góra Philips ADS 0160. Thermofluid. No okej, może być thermofluid. Ale wydaje mi się, że te, co tutaj na tej stronie, ale to tam przy okazji. Czy one powinny mieć ten głośnik? No kurczę. Aż chciałem znaleźć. Być może były dwie serie, bo to też
tutaj są tysiączki, widzisz, tutaj tysiączki są z tym. A to było 1100, prawda? Nie, no być może jednak z Philipsem. No patrzcie. No widzisz, a Sam jednak. się szokowałem, że jednak... Tylko czasami Philipsy tam kodali jak najbardziej, natomiast no obstawiałem coś takiego, bo widzisz, mocowanie jest to samo, ale był Perec, szczególnie, że miałem tamte głośniki. No tak, ale ty masz na dole jajo, także to. No tak, te są jeszcze inne, mniejsze, węższe, etc. Chyba, żebyśmy znaleźli jakieś tutaj, na przykład tutaj HiFi-Biki, to są M70, że widzisz, tutaj Philipsy też były stosowane, no AD50-60 jakby i slis na wysokich tonach, więc no na twoje barwka wróżyło, co tam. Może i tak było, no wiemy, że czasami Załóżmy, że wkładali tak, jak załóżmy, że to jest Wow. oryginalnie tak powinno być. Celestion plus Philips 400 zł za małego Celestiona. Myślę, że cena nie jest tak reasumując zła, a Celestion no niestety niskimi tonami się broni. Była 430 zł. Wiem, nie jest to vintage. Wstęga, średniotonowy, niskotonowy, pas refleks z tyłu. Można. Okej, Tak, lecimy zobaczmy, ale ja czekam naprawdę na coś, no, vintage'owego. czy coś wyjdzie ciekawego. No, jeszcze nam zostały 4 strony kolumn, to akurat był najbardziej taki przepasny rozdział. 22 R. O, zobacz, tutaj za 500 zł nawet te kolumny z bagażnika. Znaczy, wiesz co, tu jestem zafascynowany, bo już chodzi mi o to, że te kolumny, ja wiem, że to jest era plastiku lata 90., czyli no po prostu dopychanie do szamba, ale kurczę, no może jednak mimo tej tandety, takiej na obecne czasy, jeśli chodzi o wizualny Ale 500 aspekt, zł za to? a chyba telewizor gratis. Monitor, sorry. Dobra, nieważne, bo to tak trochę wycięte jest. Też wyżegane lekko. Chociaż sam się też nie kieruję tym. O, tutaj mam jakieś... uchylne. Szerokopasmówki? Nie. Pewnie tak. Dwudrożne, nie. Gdzie masz, że dwudrożne? Jest tam gdzieś z tyłu? Jakaś nalepka czy opis? Wiesz co, tu jest... A nie, to jest Z. 5 ohmów. To raczej tak. Szerokopasmowe jeszcze z możliwością podnoszenia góra-dół. Bo niestety szerokie pasmo, jeśli chodzi o wysokie tony, może to dogeneruje wysokie tony, ale te wysokie tony są bardzo, bardzo kierunkowe. W zasadzie troszeczkę macie szerokopasmowo odsunięty od osi w stosunku do swoich uszu, no to możecie się pożegnać z wysokimi tonami w tym wypadku. No okej, tutaj już mamy też, sprzedam kolumny, 600 zł. Te są za 600. Dobry wysokotonowy, dobry średniotonowy i basik. Okej. To są ceny takie tak, do przyjęcia są te głośniczki jak najbardziej. Będą grały. Kosztować też trochę będą. Tutaj co? Pewnie szerokie pasmo znowu za 600 zł. Nie, dwudrożne. Dwudrożne, małe, płaskie Philipsy. O, designersko bronią się w cholerę moim zdaniem. No, okej. Lecimy dalej. Tutaj mam znowu jakieś nowoczesne, to nie. Tu mam też nowoczesne, to mnie bardzo urzeka, że pierścień jest specjalnie, tak wiesz, żeby zamaskować ten mały głośnik. Jednak gdzieś to, wiesz, poczucie proporcji jest zaburzone przez taki mały głośnik basowy, który być może starcza, ale było zaburzone, więc dodali jeszcze taki pierścień, Więc żeby takie małe oszustwo, udaje to perforowaną tą... zawieszenie. Zawieszenie, membranę, tak. No i po ciemku tego szak nie widać. Czyli pod maskownicą, no wygląda super. Tak, pod maskownicą można się pomylić. Za to chodziło właśnie, że tak naprawdę no był potrzebny taki głośnik, ale gdzieś u odbiorcy już było to zaburzone i to bolało. I jeśli to by było w takich parametrach trzeba, to no byłby ból dupy. Z tyłu Philips. Nie lubię tego mniejszego modelu, bo tam zamiast pasków zastosowali z tego gównolitu, czyli mieszanki gumy z plastikiem, zastosowano zębaki z mieszanki gumy z plastikiem. No to tak, to jest... Tak, zgadzam. No pamiętamy tą historię. Tylko ten mały, bo ten jest direct drive, może ten nie ma tej wady, ale ogólnie tragedia. To chodzi jak, no można kupić ten zamiennik na eBayu,
tutaj, no Darek w tym uczestniczył de facto, ale natomiast chodziło o to, Grzegorz ma nawet 2. no 2 komplety, bo myślałem, że to się płaci za jeden, to kupiłem 2. Okazało się, że komplety. Oczywiście. Soundbary nadal jakieś... A propos, ten magnetofon działa w końcu, czy nie działa? Ty mi powiedz. Nie Ja działa. pamiętam. Nie działa. Mhm. Tak, kupił go pan w cenie powiedzmy złomu, czyli jestem w plecy. Ale po prostu ja mu powiedziałam, o co chodzi, bo nie będę udawał inaczej. On powiedział, że nie szkodzi, on zbiera do kolekcji, po prostu to ma ładnie wyglądać, a ten wyglądał przepięknie, bo lubię ładne rzeczy. No i to wystarczyło. taka sprawa. Dokładnie. Okay. No i znowu mamy te same kolumny, które trafiliśmy wcześniej, raczej taniej, więc można wybierać. Lecimy dalej, bo się odpłynęliśmy, jeszcze 3 strony nam kolumn zostały. I myślę, Darku, że jeszcze CD ci nie odpuszczę dzisiaj, nie ma opcji. No ale na Philipsie dzisiaj skończymy. Tak, zdecydowanie, Zrobimy kompletnego Philipsa, tak. Zrobimy kompletnego Philipsa. Myślę, że trzeba, bo później nam zostaje jeszcze właśnie... O panie, to ja widzę, że ten odcinek będzie miał ponad 3 godziny, ten dzisiejszy. Być może tak, może nawet 4, proszę pana. Może się na to nie skończyć. No i dużo kolumn, 22 RH i tutaj no po prostu trzeba było mieć rozpiskę pod ręką, żeby ogarnąć na co patrzymy, ja się potwieram. No. Bo to de facto tutaj akurat Artur mógł się wypowiedzieć na ten temat. Dobre kolumny, aczkolwiek tutaj trzeba poprawić się w ogłuszenie, z tego co pamiętam, on mówił. Że tych kolumn duże przede wszystkim. No to po raz setny, no to są stare rzeczy, to trzeba mieć świadomość tego, że zawsze jest coś do naprawy. No my mieliśmy tutaj z Darkiem taką przygodę z Celestionami, które teraz są niemalże wzorcowe, nie do ruszenia. Ale no Darek jak je pierwszy raz wziął do rąk Celestion, to powiedział, Boże, on chce to remontować, tak? Prawda? Tak. To była tragedia, to nie, że grał źle, to grał wybitnie źle, a teraz no jak został przez Darka, tak powiem, odnowione, a Darek jest modelarzem, więc bardzo dobrze odnowione, no to nie ma bata na te kolumny. One powiedzmy jak da mi basu kontur, tak żeby się pokazać, zrobię głośniej, ściany trzęsą się, a kolumna mówi tylko na tyle ci jesteś chamie. To jest właśnie Celestion dla mnie, z membraną bierną. Nie ma... No to trzeba zaznaczyć, że z membraną bierną i to całkiem sporą membraną bierną. Tak, większą od guzika. Więc tutaj to akurat się świetnie bronią te Celestiony. A te Philipsy, no to w środku rzeczywiście te kabelki, które tam są, wygłuszenie, poprawić, uszczelić i na pewno nie pogorszycie tym sobie. O, w ten sposób. Tak, sprawdzić elektrolity dokładnie, no. Trzeba Powiem ci, ja byłem przejrzeć. ostatnio taki, wymieniłem kable wewnętrzne, zwykłe prądowe kable i działa. Jak ktoś ma z tym problem, to ma problem. No okej, tak, byle miedziane były, No, bo często... Prądowe kable muszą spełniać normę bezpieczeństwa. Jak kogoś zabije, bo będzie przebicie się, stopi, spali dom, one właśnie nie mogą być niemiedziane. No, Grzesiek, no to było coś takiego jak lata 80. i niestety ja... Amelium. Że tak, amelanium, tak, u Łukasi rodziców, no to tam co chwilę jest jakiś bo to wietrzeje, one się łamią, trzeba kuć ścianę, bo budynek jest z lat 80. i w którymś momencie trzeba dojść do zdrowego aluminium i to trzeba sztukować i nieraz po prostu mam tam takie przeboje, że już chujami to kurwa nie rzucam, bo to nie da rady, no nie ma prądu i tyle, no bo to już lata 80. to już ta komuna już leżała po prostu na ryju, leżała i kwiczała, były niedobory wszystkiego, tak jak się wcześniej śmiałem ze sznurka do snopowiązałek, tak i o przewodach miedzianych należało zapomnieć w takim budownictwie tym uspołecznionym, spółdzielczym czy innym, więc sadzali aluminiowa teraz, no to jest, jak mam coś tam zaczynać robić z prądem, to już jestem w strachu, bo wiem, że po kawałku to się będzie odłamywało, ale tak samo to mnie dziwi, że no może nie aluminiowe wsadzali do kolumn, tylko z tego co ja pamiętam w tych kantonach twoich, to były stalowe druty. W Celestionach, przepraszam, były stalowe druty i te druty po prostu, kolumna miała powiedzmy 50 lat, czy tam 55, one się połamały, grawitacja je połamała. One wisiały, zaokrąglone, później zaczęły się łamać, też ta stale wietrzała, korodowała, one były po prostu połamane. Dobra. Zaraz Anglia. Tak. Celestion, no, czy sobie lecieli. Jest to więc w czasie, jak ty tutaj opowiadałeś na temat kabelków, tutaj ja się przyjrzałem tym i to jest bardzo ciekawa kolumna, bo to jest chyba ta tup największa.
I ona właśnie, oprócz tego, że ma 3 głośniki, ma jeszcze membranę bierną. Membranę bierną. Tak, tu jest membrana bierna, więc całkiem fajna rzecz. I do tego macie wartość dodaną, bo jeśli pan sprzedaje ze stendami Mai, tutaj powiedzmy za te stendy trzeba czasami zapłacić 400 zł. Tak, zgadza się. No. Są chromowane, są regulowane, więc tutaj macie za 600 zł zajebiste kolumny z membraną bierną i jeszcze do tego stendy Mai. No, super sprawa. A dlaczego to powiązane? Bo pewnie by się przesunęły w dół, bo pan to ustawił pionowo, bo stędy Mai niestety, jak są kolumny ciężkie, one no się wykrzywia do przodu, no dziubek idzie w dół, no. Jak do miseczki z wodą, no. U ptaszka. Myślisz, co właśnie powiedziałem? Nie, mi się przypomniało i znowu powrót do lat 80. Pamiętam, były lata 80. I były w Polsce to starsi, którzy nas słuchają, pamiętają, były takie sklepy, to zazwyczaj byli prywaciarze i tam było, wiecie, mydło i powidło, zegarki z melodyjkami, figurki żołnierzyków, kieliszki czy szklanki z gołymi babami, jak się nalewało wody, no to robiła się goła baba, tak? I między innymi, Grzechu, było takie swego rodzaju perpetuum mobile. Był taki ptaszek na takim patyczku, czy na takim mimośrodzie, czy na łożysku i on, trzeba go było walnąć w łebek. Jak walnąłeś go w łebek i on miał chyba taki kieliszek z wodą i on dochodził do tego kieliszka, jak się napił tej wody, to się cofał, brał wymach przez dupkę, przez kuperek, zamachiwał się i znowu powracał do tego kieliszka z wodą i on to już wtedy tak chodził bez końca, mi się wydaje, pamiętam, nie? Okej. A propos, no takie rzeczy mi się Zobacz, przypomniają. tutaj masz... Aha, to są Sony, przepraszam. Chyba ze wstęgą do góry. No masz wstęgę. Kolumienka No. od zestawu wieżowego. Być może aktywne nawet. No dobra, mimo wszystko nie. Na elektrostaty pan napisał właśnie, to wyjął mi to z ust, tak. No, jak się spierdzieli, to tylko raz. To jest taka wada, tak. Bez sport dla waży. Tutaj maleństwa mamy. Czy to są aktywne? Nie, chyba nie. A tak, aktywne, dlatego taka cena. A tutaj jest wszystko dobrane pod głośniki. Więc tak, czasami aktywne mogą być lepsze od zwykłych, bo no, wzmacniacz jest dedykowany do głośników, więc jest fajnie tutaj. Rzadki model. No ale to, że rzadki, to nie znaczy, że lepszy od tych, które nie są rzadkie. To znaczy, że po prostu mniej osób to kupiło, tak? Tak na logikę, bo... Raz mniej osób to kupiło, dwa, sporo osób wyrzuciło, tak, no bo to były jednak kolumny aktywne ze wzmacniaczem, więc A tu jakieś Japończyki są. też się tak działo, że to wyrzucali, jak się zepsuło. Telefon, Nie, no właśnie To coś nie jest tutaj nie wiem, na co ja okej. patrzę. no właśnie, no To są na pewno Japończyki. Nie, tam na to były pewno Japończyki. opis nie jest do tego. Znaczy, wiesz co, jeszcze teraz zastanawiam naprawdę, jak tutaj te zdjęcia interpretować. No bo tu mamy tutaj co? Tu mamy z takim wysokotonowym, jak w Technicsach powiedzmy, to jest taki z siateczką. Taka tubka. No w miarę to gra. A tu mamy to samo, tylko inny zestaw. Dobra, wiem, opis. Wiem. Opis. Czemu to jest jak telefonka NV201? Dobra, Bo tam jest wzmacniacz po środku. ale Jakbyś jest NV201, no. No, jakbyś szedł na główne zdjęcie, to jest ten Philips wzmacniacz, no i pan twierdzi, że on jest jak V201, no i tyle. A już do kolumn się nie odniósł w tytule. No jest trochę czytania tutaj. No dobra, to jest Co to jest? V201 na Germanie też bez wkładu. do sprzedania, też na sprzedaż jest właśnie, o to chodzi, że to jest finansowy. Także tak trochę tutaj no niegramatycznie, tak? Tutaj jest brak gramatyki, tak jak u mnie jest brak dykcji. Philipsy RH480, najlepiej grające kolumny wszechczasów Philipsa. No kurde, świetny opis jak na coś, co właśnie sprzedajesz. No. Kolumny Philipsa. Szkolenie Philipsa ma za siebie to modele o znaczeniu RH. No dobra, no. Dobra, nie chcę. No Strasznie właśnie. chaotyczny opis, dobra. Jest No, chaotyczny. Coral, 16-omowy Coral, który jest Technicsem Matsushito, nie? Ten Coral. No ale dobra, 16 omów.
Dobra. Bez przeróbek są takie, ale koral? No dobra. Ten sam głośnik miałem w Techingsach. Tego korala, tak a propos. To nie jest tak, że sobie... O, przepraszam. Darek, ty ten wysokotonowy chyba masz w Akai. Taki czarny z stópką na środku jest siatka. A pokaż mi go raz jeszcze. Ten tutaj. Nie widzę, bo mam maskownicę założę. Boże. No dobra, jakbyś zdjął, no to jest taki właśnie wysokotonowy. To jest Japończyk. Niekoniecznie koral bym to nazwał, po prostu było też w Akai, Sansui, w starych głośnikach były te przekładniki. Jeżeli to jest to samo, to jest to strasznie zjadliwe, przynajmniej dla mnie było, tak? Póki tego troszkę nie poskromiłem i wygłuszeniem, i kondensatorem, bo to grało mi to na nerwach. Prędzej ten by był koralem, ten średniotonowy, ale dobra, tutaj jest za dużo namieszane po prostu w opisie, żebym wiedział na co spoglądać. RH480 to te, tak? Tu są niby inne zdjęcia, tak? Te. Dobra, chyba za daleko. No, tu jest na przykład zupełnie inny wysokotonowy. Rzeczywiście Philipsa, czekaj, bo mam tego Philipsa koło rączki. Tak, to jest Philips, tylko ma wyprowadzenie. Ten ma na boki wyprowadzenie, tutaj widzisz? Ten. Tak. A ja mam go po prostu z dwoma... To jest taki jak polska śrubeczka. No macie go trzymam dosłownie literalnie w ręce, nie? No tak, chyba go ostatnio u ciebie widziałem. Tak, Dobra, z takim kwadratowym magnesem. To jest AD70 2271 T8. Odłożyłem. Tak a propos, na tym zdjęciu przynajmniej. Dobra, tutaj za dużo jest, to szczególnie mój tutaj taki, co bym zarekomendował, to myślę tutaj ten zestaw, bo to jest membrana bierna. Jest Philips i są stędy. No mówię, stędy to jest, no nie powiem, że połowa wartości tego zestawu, czyli z 500 zł, ale no swoje kosztują te podstawy. Tutaj naprawdę nie wiem. Za duży chaos, po prostu jak dla mnie, żeby tutaj się wgłębiać w to. I nie mam na to ochoty. No dobra, przedrgnęliśmy przez to, Darku. Cieszysz się jak małe dziecko? Bardzo, cieszę się, aż podskakuje. No niestety przy tych kolumnach Philipsa w ogóle na razie było kilka ciekawych rzeczy. No, składam to na bark tego, że może tak jak faktycznie mówisz, handlarze co lepsze rzeczy sobie zostawiają i nie wystawiają tego. No, to trudno tutaj. No tak, ale nie, tutaj w tych cenach powiedzmy było dużo takich fajnych rzeczy. Nie zawsze to był vintage, ale to były rzeczy, które no potrafią zagrać tak na początek, bo ja niektóre z nich miałem po prostu na początku Ja w ogóle pasji. jeszcze coś jedno powiem, jeszcze tobie coś jedno powiem i wam, drodzy słuchacze oglądający, bo tak ostatnio sobie właśnie tam rozmawiałem z kolegami, znajomymi z naszej grupy, tak, że i ja zauważyłem, tak, już powoli grupa się zrobiła. Ja zauważyłem, że jest taki w ogóle trend, bo tak na przykład dzisiaj z Arkiem, czy wczoraj, czy tam z jednym Markiem rozmawiam, czy z drugim z Markiem z Krakowa, bo tutaj też tak mówię, zauważam, że takich ciekawych sprzętów, czy na Allegro, czy na OLX już za bardzo nie ma. Ja zawsze wracam tam, powiedzmy tam 10 lat do tyłu, były tego całe tabuny i czasami naprawdę w śmiesznych cenach, bo oni zaczynają się zaopatrywać też, wiesz, tak jak ty mówisz, masz tam czasami swoje źródełko i oni takie same swoje źródełka powynajdywali i tam jeżdżą i faktycznie czasami są to atrakcyjne sprzęty, tyle mówiąc, no. Takie, których tutaj nie widać często. No zgadza się, no my byliśmy biedawercą Europy, tak? Jak to kiedyś tak byliśmy białymi murzynami Europy. A wiesz co to powiedział? A, taka zagadka. Nie wiem, ja myślę, że jakiś... Pierwszy władca Haiti. Myślałem, że jakiś inny wróg twój. Nie. To akurat byliśmy białymi murzynami Europy i to był duży komplement, bo akurat to była ludność czarnoskóra. Więc tutaj akurat, no, jeśli chodzi o Haiti, tak dobrze mówię? A to ja nie wiadomo, czy to nie był Afroamerykanin. Francusko była kolonią Haiti, prawda? Tak, Haiti. Dobra, nieważne, bo tutaj ciekawostki historyczne, ale to nie tędy droga. To jeszcze a propos Philipsa, o Elixie powinniśmy też zahaczyć na przykład o w ogóle 15, 40, 41 przetworniki. Z racji tego, że one też były w Sony i w kilku innych markach montowane. Ale póki co widzę, że tam nic nie wychodzi. Znaczy w Sony ja teraz na wierzę wbiłem, ale niestety sprawiam sobie tak w międzyczasie.
No po prostu Dlatego, piszę Philips dlatego CD. Badziew widzę. Ja się zastanawiam, czemu taki Badziew widzę przed oczami, a to ty wiesz, że oglądasz. Tak. Tutaj Kenwood, bo będzie CD też. No ten Philips za 600 zł, no to jest wola o pomstę do nieba, chyba że znajdziemy No, coś. żałuję, że ja już mam, bo jakbym nie miał, to... Przepraszam, to bym wziął, bo akurat mam na 15,40 to od Tutaj ciebie, zaczekaj, tak? chwila. Tu jest srebrny za 600, to jest za 380? A daj opis, Grzesiek, daj opis. Aha. Uszkodzony, sprzęt Error. włącza się lub nie czyta płyt, kręci, po chwili zapala się kontrolka, error, no. No i spierdolony. No tak przeważnie ja je kupuję, no to ja bym zaryzykował sobie. To już tyle spierdolonych miałem, że... Nie. 650, 2 razy TDA 1540, no wysypało 1540. I to jest No to ja faceta- mam go, tak? Ja mam go chyba, tak? Tak, ja dostałeś mam go ode mnie, nie wiem, byłem w omałku, że ci go dałem, No, przepraszam. z tym dostałeś to ostrożnie. Dobra. No bo tutaj ceny są takie, nie? No 1750 na szczęście nawet trochę staniały te CD, bo no też nie wiadomo ile brać za to. To jest, no, jest fajne, bo ten cały panel tak wyjeżdża, to po prostu biurko się trzęsie pod nim, to waży z 1,5 kilo. Tak, to są bardzo dobre CD, no czytają, no to myślę, że pan pokazał, że czyta wszystko, bo co jest ciekawe w tych starych jeszcze CD Philipsa, że tam soczewki są szklane, więc to się wam nie rozpieprzy jak nowsze konstrukcje Sony albo innych producentów, bo niestety te soczewki się też plastikowe, które później stosowano, wypalają. Tutaj w tych starych właśnie no 15-40 tysięcy złotych, no. Myślę, że oni teraz się sami zarąbali rynek tymi CD-kami. CD 618. 650 to też jest bardzo dobry CD. Ta 650. Do tego pilot pasuje. Tutaj mamy po prawej stronie klapeczkę z programatorem jeszcze. Ładnie się to uchyla. O właśnie, widać. Bardzo ładny, standardowy Bo ty Philips. miałeś przez chwili chyba tą 650. Tak. tak? Wiesz co, No. wybrałem Grundika. Grundik mi po prostu pasuje bardziej. Mimo, że to Okej. jest de facto ten sam sprzęt, ale to nie wiem dlaczego. Po prostu wolę wydanie Grundika Philipsa, chociaż to jest Philips. No i tyle w temacie. Tutaj mamy 618, to jest też właśnie tak propos tych CD. To ciężko tutaj jednoznacznie, bo tutaj no, mimo moich szczerych chęci, No to wszystkie- ten będzie na 43, prawda? 618. no właśnie, jeśli pan tak nie napisał, to trzeba to sprawdzić, nie? No Chyba bo tak. możemy to sprawdzić, czemu nie? Tylko chodzi o to, że właśnie tutaj indywidualnie przy każdym takim po prostu napędzie trzeba wejść. Najlepiej wpisać DAC. No i zobaczymy, co tam wyjdzie. No. Pełna lista, no. Tutaj mam Digital Converter CDM 4 na 19, tu jest SA73. No nie TDA. 91 rok. No i wchodzicie na taką listę i sobie szukacie pod P. A mi się tego robić nie chce. Lecimy dalej. 824 kolejny. I zobacz jaka różnica. To jest 824 a 618. 824 618. Gdzie jest Wally? Prawie identyczne. No. To 824 jest jakby ładniejszy. Chyba dlatego. No, ale wiesz- Często to też jest, ma jakieś tam kryterium, tak? Jakiś masz przycisk kolorowy, jakiś napis fajny No i okej, no przez tak, to jest tak, droższy. tak, znowu No, tak musi- jest. Tup, jeśli pan tego nie zrobił za was, musicie sprawdzić. Tutaj ten ma 1543 chyba. Tak, ten ma 1543 albo jeszcze gorzej. Znaczy ja bardzo nie lubię dźwięku, ale tutaj nie będę wyrokował, czy to jest dobry CD, czy to jest zły CD. Ja po prostu nie lubię jego brzmienia. Jest zbyt uparcie takie, znaczy 1540, tak 1543 jest troszeczkę zbyt takie zmiękczone na hama, przypomina kasetę. Nie wiem czy to dobrze, to znaczy to jest mój gust. Tutaj mamy za 300 zł Philipsa, znowuż następnego 1541. Też bardzo dobry DAC w tej cenie. Myślę, że spokojnie można go chwytać i jechać z koksem, tak? Mały, kompaktowy. Jest jakiś zestaw, elektronika. No ale ogólnie dobry CD za 300 zł, który różni się od 1540 tym, że
Po prostu zamiast 2 kości zrobiono 1 kość i to myślę, że więcej sobie dupy nie zawracono w Philipsie tym, jak to ma grać, więc tutaj nie kombinowali, w 43 już zaczęli kombinować, bo to tak jak kaseta miało być dla mas, tych producentów miało być dużo na licencję i w zasadzie to miało być jak najbardziej tanie, nie jak najlepsze, jak najbardziej tanie, żeby jak najwięcej osób to kupiło, bo tak działają korporacje, to ma być ewentualnie maksymalnie tanie w produkcji i maksymalnie drogie w sprzedaży, żeby ich zyski udziałowców mogły rosnąć. Tu absolutnie nie chodzi o wasze doznania od słuchawek. A nawet jak się nie zgadzacie, to i tak powiedzą lub was przekonają do tego, że jesteście głupi i się nie znacie i powinniście tego używać, bo oni to produkują i jest zajebiste. Od rynek, postęp, technologia. Zaczynam rozumieć Amishów. W pewnym sensie. To już mówiłem chyba. No nie mają tych problemów na pewno. No nie mają, no świetny spokój. Jedyne co to akumulator w furmance. No, ewentualnie, to jest taka technologia. Dobra, następny Philips, ten też chyba jest na 1547, 1543, 40, przepraszam, 2 razy 1540, więc tutaj 600 zł. No. Pan Mirek sprzedaje. To są, tak jak powiedziałem, to są najbardziej takie dobrze brzmiące CD-ki, jakie możecie nabyć. I na szczęście tego dużo natłukli. Później to już było troszeczkę różnie z tymi CD-kami Philipsa. No i tak, tutaj byśmy musieli po każdym takim po prostu Philipsie teraz tu, jeśli pan nie napisał, no nie napisał. No to wracamy do tamtej książeczki i szukamy, tak? I tak dalej, do tamtej strony, przepraszam, i szukamy dalej, jaki to był CD, jaki przetwornik cyfrowo-analogowy. No i w zasadzie w kółko Macieju, no myślę, że tutaj może, Darek, wiesz co, zrobimy inaczej, bo tu rzeczywiście nawet nie tyle, co nie chce mi się, tylko to nie ma sensu. Więc w tym momencie pobranzlujemy się trochę tymi najdroższymi CD-kami. No rozsądnie. Tak, żeby tutaj, bo tego będzie tyle. Kasety już na szczęście trochę wymarły, jeśli chodzi o rynek, więc jeśli zdecydowanie mniej myślę niż CD. Dobra, 5000, CD200, proszę. Philipsa. Małe, ciężkie, a skromne. No ładnie, to jest chyba ten jeden z pierwszych, nie? Co w ogóle płytę wkłada się od góry. Ma przesuwanie do tyłu, tam do stop, play, next. Bo tu kwestia tego, że ten pierwszy on nie miał po prostu, jakby to powiedzieć, miałeś przesuwanie tylko do przodu. Next. Widzisz, tu masz play, next, a nie masz back. Widzę, ja pod spodem widzę pięknego pionierka. A, ty już pionier musiałeś, no. O, jest, to pionier jest. Świetnie grające te pioniery. To jest właśnie, kiedyś mówiłem, to jest ta seria tych pionierów i one powiedzmy tam chyba od 750 to zaczynają się świetnie grające pioniery. Ja nie widzę jaki to jest symbol. 800 czy 900 trudno mi powiedzieć, bo... Znaczy ja w łapkach ostatnio miałem pioniera 1250 i 1280. No to są wielkie skurczybyki. No dobrze, że mi się z tych rączek nie wyślizgnął żaden. Natomiast no 1250 to jest, no środek jest zrobiony na bogato, no 1280 podobnie. Zresztą no, tam nie ma miękkiej gry, tutaj nie będę się wypowiadał, który jest lepszy. To już zostawiam indywidualnej kwestii, bo no nie chcę, po prostu nie chcę. No okej, czyli ten był pierwszy, tam była 200, tu mamy o 1000 zł tańszą setunię. Czyli tego pierwszego CD-ka. Tak, bo on to z tym takim ściętym czołem. No to samo mniej więcej funkcje, tak samo jak tam, tylko no może nie aż tak bardzo ekstremalnie hardkorowy. Natomiast to trzeba przyznać, że ładnie to wygląda. I do tego by się znalazł, podejrzewam, adekwatny magnetofon kasetowy. Żeby tak było śmiesznie. Tak, ale zobacz co w tle jest za nim. Za nim jest Radmorek. Radmorek, ale taki biały Radmorek, ktoś go pomalował. Polakierował pewnie nawet. No drewno tak zrobił, nawet wiecie, zobacz, Radmor, żeby było wiadomo, no, że jest... Jak ktoś przyjdzie do ciebie, żeby nie zadawał głupich pytań, tylko niech od razu czyta. To na Polonezie też nalepkę Polonez sobie walną na dachu. Żeby ścigają cię śmigłowcem, to żeby wiedzieli, za czym ganiają. Dobra. To dość śmieszny pościg Poloneza śmigłowcem byłby. No dokładnie, no to właśnie mówię. No dobra, sam słucham na Radmorze, no dają radę. Dobra, CD jakieś ciekawe. Znowu 200. CD63 Maranca, czyli to samo co CD100. Jest taniej.
no troszeczkę staniały te CD-ki, bo to już w pewnym momencie nie wiadomo było ile brać za nie. Tutaj powiedzmy 2,5 tysiąca, no tak średnio powiem to uczciwie. Możecie sobie kupić na przykład taki bardziej rasowy, no bo to trochę kwestia też, możecie kupić oczywiście takie CD-ki taniej, a na przykład ten 303, tak? Taniej, ale on może być rozpierdzielony. No tutaj nie wiadomo czy wyświetla, czy nie klęk na przykład. A nie. W super stanie, więc jest okej. Jak super, no to okej. Jak super sadam, to zakładam, że wyświetlacz działa tutaj. No pięknie świeci, ale no właśnie te sprzęty, te pierwsze CD-ki Philipsa, one często już będą wymagały naprawy, regulacji i tak dalej. To nie jest wieczne. No chyba, że jak w tym przypadku przed chwilą już kupiony jest po serwisie, zakładam, że serwis był dobry, więc... No, tak można zakładać. Czasami. Tu mamy ten sam bez serwisu, ale taniej o 500 zł. Nie ten, przepraszam, nie ten. Ten tutaj. Tutaj mógł wyświetlać. Jest napisany serwis, świetny stan. No i proszę, 2 koła. No to już jest powiedzmy taka cena fajna, bo to mówię, te stare Philipsy to no nie ma miękkiej gry, tak? Po prostu nie ma miękkiej gry, tutaj jest fajnie, jest ładnie. I jest przede wszystkim zrobione tak, żeby trwało, a nie żeby się rozpieprzyło po 3 latach. Jak to nomen omen ma miejsce w tych nowszych. No i w zasadzie te Philipsy takie najbardziej znane wymieniliśmy, bo tutaj dużo więcej nie będzie, może jakieś inne iteracje. Tutaj 303, setki, 200. To chwilę. Grundig ładny? Grundig. No, tego Grundika na przykład. 304, co żeśmy oglądali wcześniej, no Grundig ładny. Spokojnie można, ja go posiadam, spokojnie można go kupować. To jest właśnie to takie brzmienie, które mi odpowiada. Ja kilka lat temu kupując takiego gruzilka, to dużo mniej nie wydałem. Tak między Bogiem a prawdą, czy to było dość Tylko, że ty masz w wersji brązowej, brunatnej. Dokładnie. Ponieważ to jest ładny to srebrny. niemiecki Grundig, to jest brunatny. Dokładnie, a ten jest też niemiecki, ale srebrny, wybielony. CD 304. A on już jest demokratą. Dobra, no to samo, tylko pewnie 304. Tylko inaczej, może trochę bardziej kompaktowo. No i myślę, że to zobacz, 1000 zł. Jestem ciekaw, bo pewnie osiągniemy ten jeszcze. Philips CD200, to mnie strasznie intrygował kiedyś. To było, nie wiem, ze 100 zł? Tak. Kiedyś tak, jeszcze jest... No, pamiętam, no parę lat temu, tak, to były takie ceny. To jest takie intrygujące coś. Widać. O, tak, i tutaj są chyba dwa. Ja to ostatnio oglądałem. Pan ma 2. Pan ma 2. Tak, ostatnio oglądałem właśnie tą aukcję, zgadza się. No, taki intrygujący, bo tu jest jaki przetwornik, pan pewnie napisał. Może w opisie jest Grzesiek, chociaż jakbyś tu może powiększył to zdjęcie, to tam może by... 1541. To da 1541. No to też fajnie, to też dobrze. Przyjemnie. No, No wizualnie bo na pewno. już 43 to już żaden wodotrys, natomiast 1540 jeszcze 41 fajnie zagra. Jak najbardziej. Bardzo dobrze zagrano mnie, fajnie, bardzo dobrze. No ale to musicie swój gust, że tak powiem, to zapytać, czy wam to No to pasuje. chodzi, tak, no każdy Ten jest na pewno sam inny niż inny, więc tutaj bo jest LCD, jeszcze wyświetlacz, więc napisane ładnie, więc być może tutaj jakieś funkcje są takie, które były wtedy nowatorskie, a tutaj wyszło jak wyszło. No i są już mamy dużo tych, no te najdroższe de facto około 1000 zł CD104. Też jak najbardziej tutaj macie następną 104, już wiemy, że jest na 1540. No więc tego jest sporo. Jeśli szukacie jedynego CD-ka, no to myślę, że to 1540 będzie takim najlepszym wyborem dla was. No, chyba że się wam podoba 43, bo to samo miałem z Grundigiem V201. Mi się podoba dźwięk garbanowy. Kolega powiedział, nie, dla niego krzem musi być. On i to brzmienie mu odpowiada. No i no nie było co dyskutować. Ja powiedziałem, okej, w porządku. Bo to nie można kogoś zmusić do swojego gustu czy przekonania. Ja mogę doradzić, powiedzieć, że moim zdaniem, a wy możecie powiedzieć, że się nie zgadzacie ze mną, byle żeby nie było to w sposób chamski. Jak zwykle bydle na targu, które nigdy by tego nie powiedziała mi prosto w twarz. Tylko dzięki internetowi myśli, że jest anonimowy. Mi się przypomina Jay i Cichy Bob na końcu jednego odcinka. Chyba kontratakują, tak, to był na końcu odcinka. Kto to oglądał, będzie wiedział. A to jest koniec naszego odcinka, więc sobie pozwoliłem na pewną dygresję małą, słowną. No i tu już zaczynają się takie, nie wiadomo co, no. O, nie wiadomo co. Znaczy, nadal jest jeszcze kilka fajnych rzeczy, ale... O, tutaj masz zestaw wieżowy tych głosików. Wieże popadały w większości, ale CD-ki zostały. Ale zostały głosiki. Kolumny. Tak, Kolumny, tak. Zestawy głośnikowe zostały.
No okej, no to dobra, no to co? Jak zwykle na początku odcinka zapraszam do subskrypcji, bo zawsze to robimy. Ale tym razem pamiętam, już mam 100% w tym roku skuteczność, jeśli chodzi o przypominanie o tym i dziękowanie za to, że subskrybujecie nasz kanał. Ponadto sądzę, już taką mantrę sobie zrobiłem, że dziękuję wszystkim, którzy być może postawią nam kawę za pomocą linku w opisie. No to jednak jest całkiem miłe. Nie sądziłem, że ktokolwiek będzie chciał, a są osoby, które to zrobiły i dla nich duże podziękowania z naszej strony. Okej. I co? Następny będzie pionier. Tak, Że- będzie pionier, więc może będzie coś ciekawego. A to co, nie było tutaj? Wiesz co, no tutaj akurat przy CD-kach było kilka zestawów głośnikowych na palcach tam jednej, może dwóch rąk by człowiek zliczył. Natomiast jeśli chodzi o magnetofony szpulowe, oprócz tego co ty masz, to nic mnie nie porwało, tego z tymi dodatkowymi ustawieniami nagrywania, funkcji nagrywania na górze po prawej stronie takie otwierane okienko. Magnetofony, no to tam był jeden sprawny trzygłowicowiec, no to całkiem fajny. Amplitunery, którego powiedziałem ja, to mam, dawno na nim nie grałem, na tym Germanie jest po serwisie, jest schowany. Być może już nawet nie działa po tym serwisie, bo kilka lat nie chodzi. No i to wszystko. O, mam tutaj tego CD Philipsa, tam co miałeś. Mam. Teraz mi się przypomnieć. Czyli dużo takich produktów ze średniej półki de facto. Tak. Tutaj przed chwilą Dobrze, naprawdę był niedobrze. taki DVD, CD, też ten sklep Adbiorom sprzedaje. Jest fajny, bo naciskacie przycisk i wam się klapka z przyciskami funkcyjnymi otwiera. Takie pierdoła, a jednak robi fan. Też go dawno nie słuchałem, mam go zamiar podłączyć Grzesiek pod telewizor, no ale że telewizor jest też zawalony innym sprzętem, więc... Mogliśmy tak pisać 22, a to już jest taki długi okres czasu nieużywania tego sprzętu, że ja się go boję podłączyć, tylko czym ja się bardziej boję, tym bardziej nie podłączam i tym bardziej ten sprzęt jest niepodłączony i nie chodzi, nie wiem czy on gra, czy nie gra, czy jest zepsuty i to jest taka kwadratura koła. No, Najwyżej coś wybuchnie, nie przejmuj się tym. ale to takie jest właśnie kolekcjonerstwo czasami, tak? Idzie, skręca w jakąś taką dziwną stronę, więc też pamiętajcie, kolekcjonujcie z głową, jak zaczyna wam się wydawać, albo faktycznie tak jest, że już nie macie gdzie czegoś podłączyć i musicie to odkładać na bok, to znaczy, że zaczyna dziać się źle. Aha, No i co? No i to jest. dobrze wiedzieć. No, to ty to wiesz od dawna, to ja w ogóle, ja już ciebie nie wyleczę, Grzechu. No i Ja sam dobrze. się leczę. Ja sam się leczę. Ale to z drugiej strony, tak jeszcze ja to powiem na koniec, jakieś hobby warto mieć. Bo jak się kiedyś obudzicie za późno i przez całe życie tego hobby nie będziecie mieć, to będziecie później go szukać na chama. A jak będziecie go szukać na chama, to podejrzewam skończycie w ogródku jakimś kopiąc grządki, bo niczym się nie interesowaliście. To jest bardzo ważne. Tak jest. Moim zdaniem Albo w życiu na mieć odwyku. jakąś pasję. Bo ludzie bez pasji Tak, to są, tak. mogę nie tyle co niebezpieczni, ale po prostu wolę być taki. I uważam, że to jest dobra rada z mojej strony, żeby właśnie takie coś robić. Jakieś hobby trzeba mieć, jak No. najbardziej. Pełna zgoda. Dobra, dokończymy w tym momencie. Dobrze. Dziękuję wam. Dziękuję tobie, Darku, bo dzisiaj poszliśmy troszeczkę po A bandzie. dzisiaj też to już pewnie widzicie, kto dotrwał do końca, to już widzi, że 3 godziny to już jakiś czas temu pyknęło. No okej, bardzo dobrze. To No. widzimy się przy Pionierze albo przy jakimś katalogu, może też jakiś katalog Pioniera zrobimy, why not? I do następnego odcinka. Trzymaj się, Darku, trzymaj się, na razie, hej. Wy też się trzymajcie, cześć.